Dzisiaj będziemy sobie gadali o kinie, o grach z motywem sci-fi. Zaraz dołączy do mnie oczywiście, tak wiem, wasz ulubiony youtuber, Daily Lincoln, więc panie i panowie, no guru, tylko on, tylko Daily Lincoln potrafi wygrać z Soniciem, albo być przynajmniej dobry, tak jak Sonic, zasuwając maluchem Fiatem 126P ze spoilerem 500 km/h. Panie i panowie, przedstawiam wam oto on, jeden niepowtarzalny Daily Lincoln, ale zanim, bo cię nie słyszę, oczywiście cię nie słyszę. Teraz już słyszą. Ja grab, jak mnie słyszysz, ja oka. Cześć Lincoln, czekaj troszeczkę. Uważaj, bo sprawisz, że cię zarumienie i będzie jeszcze większa chujnia niż teraz jest. Ojej, ja cię kręcę. Słuchaj, dobra. Właśnie, mogę powiedzieć coś? Stix, jeżeli chodzi tutaj o algorytm YouTube'owy, to pamiętaj jedną rzecz. Jeżeli chodzi o algorytm, to on niezbyt łapie live'y. Jeżeli chodzi o zwykłe odcinki typu nagrania na przykład galerii horroru, jak robi recenzję, prawda, to wtedy może jakkolwiek wyłapać w zależności od stosunku przekleństw do długości odcinka, ale jeżeli chodzi o nagrania takie jak live, czyli na przykład jak teraz, to właśnie mniej łapie przekleństwa, więc nasza starożytna polska kurwa zbytnio nic nie robi na live'ach. Pod warunkiem, że nie walimy co drugie słowo, bo w tym momencie, krótko mówiąc, pytacie się nieraz, czemu na przykład odcinka nie ma. Bo to jest tak, że w tym momencie, jak my skończymy sobie gadać, algorytm go przetwarza. W tym momencie ten będzie dostępny w wersji tam SD, tam 480p czy jakoś tak. Dopiero później, że chyba z dzień mu zajmuje, oczywiście w zależności od tego, jak długi jest odcinek, więc dokładnie wiecie, jak to jest. Słuchaj, Lincolnie, ty mój... Sprawdzam tylko kamerę, jeżeli pozwolisz. Dobrze, w porządku. Bo widzę w końcu, jak to wygląda na naszym oprogramowaniu i mogę poprawić jasność, żebym wyglądał jak człowiek, a nie jak... Ale ładnie ci się komputer świeci. Komputer cię świeci w ogóle, ja cię kręcę. O, super. Ładne tło, na live jest ideolo. Patrz, co ci pokażę, ostatnio też dostałem par. Wow, nice. LEDy wszędzie, to też w sumie Rafał może się pochwalić swoimi LEDami. Siema wszystkim jeszcze raz. I w sobie zauważyłem właśnie, że mówiłeś, że masz koszulkę z Predatorem, to można powiedzieć, że jesteśmy naturalnymi wrogami. Oczywiście. Ty. Słuchaj, fajnie, że jesteś, dobrze, że się pojawiłeś, zaraz gadamy. Mamy proszę bardzo, kilka rzeczy. Na czacie dużo osób, ale pewnie jest jedna albo dwie, które nigdy nie słyszały o tobie. Przedstaw się w dwóch słowach, powiedz, kim jesteś, co robisz, skąd przyjechałeś z zawodu, jaki wykonujesz i jaki masz rozmiar penisa. Jak w milionerach, dosłownie. Dobra, ja jestem Krzysiek, znają mnie w internetach jako Daily Lincoln, ja jestem po prostu osobą, która lubi montować różne rzeczy i po prostu lubię grać w gry, więc po prostu łączę jedno z drugim, żeby można było po prostu pobawić się, prawda? A przy okazji, Marcin, po live'ie proszę wyślij mi rozszerzenie do przeglądarki, żebym mógł też sobie analizować wszystkie rzeczy, bo to widziałem, że dużo osób ma, ale ja tego sam nie znalazłem. No i wracając. Ale które rozszerzenie do przeglądarki na temat YouTube'a. No, aha, dobrze. Bo mi się przyda w sumie też. Wiem o co chodzi, nie ma sprawy. Słuchajcie, tutaj macie podgląd na kanał Lincolna. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zapraszamy i twój lekarz i goździkowa zalecają, abyś dał suba, jeżeli cię oczywiście interesuje tematyka. Weź na chwilę w zakładkę wideo, jeżeli możesz. Muszę coś sprawdzić. Zakładki twoje, które? Wideo. Wideo i wchodzimy, proszę bardzo. No, u nas tylko takie rzeczy. O właśnie, bo ty poszedłeś wcześniej z mojego live'a, a ja się szczycę tym, że kocham grzebać w różnych rzeczach związanych z jakością oraz animacjami w live'ach, nie? Jeżeli możesz wejść w mojego live'a i pokaż ostatnie 30 sekund. 35 sekund. Znaczy, ja widziałem z tym autem, co mówiłeś, że tylko tym, którzy zostali na końcu. Na końcu widziałeś to? Proszę bardzo. Dziękuję. Lincoln chcę też, żeby ludzie ocenili, bo ja uwielbiam po prostu grzebać w takich rzeczach i każdy feedback, który zyskuję, daje po prostu, nie wiem, nie mogę tego nazwać powerem, ale w sumie daje mi więcej motywacji do roboty, nie? I Jurek tutaj napisał, że to Need for Speed Most Wanted. Nie jest to zwykły Need for Speed Most Wanted, to jest Pepega mod. To jest świetna rzecz. Słuchajcie, popatrzcie, no nie mogę, patrzcie jak on zasuwa tym maluchem. Popatrzcie, normalnie masakra. Masakra. Dobra. Pauza, nie będziemy gadać akurat o maluchach, aczkolwiek przyznam szczerze, że rzeczywiście rewelacyjnie to wyglądało i podoba mi się. Oczywiście, że tak. Jurku, jak już powiedziane, to nie był Need for Speed Most Wanted, to jakaś wersja normalnie zawodowa. Wyjaśnię to mniej więcej w ten sposób. To jest Need for Speed Most Wanted, to jest silnik graficzny Need for Speed Most Wanted, ale zawartość została diametralnie zmieniona, bardziej pod memy, pod Twitcha, tego typu rzeczy.
Super, no to teraz już wiemy co, gdzie, jak i kiedy. Masz fajną koszulkę, mówią oczywiście, dobrze, że jest. Słuchaj, zostaniemy tak, czy się przełączymy, czy się pomniejszymy. Dobra, na razie będzie tak, bo czasami, wiecie, kamera dodaje 5 kilo, nie? Tak, kamera daje 5 kilo, to ile masz, ile cię kamer kręci, nie? Tak słyszałem, że... U mnie nie zrobiłoby to różnicy w sumie. W sumie spokojnie. Słuchaj, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby pogadać sobie o kinie sci-fi, o grach tak. z motywem sci-fi. U nas na tym kanale ogólnie oprócz tego, że brychamy się z Patryka Wegi, którego, no jak już mówiłem wcześniej, nie cenię jako reżysera, ale jako marketingowca, że jest zauważyłem. Również mamy konkretną polewkę z kolejnych 50 części Awatara, które powstają. I no wiadomo, James Cameron obiecał nam już w 2009, kiedy wyszła jedynka, że będzie, jedynka była przełomowa, no nie trzeba robić, to zrobiła dla 3D, to było coś pięknego, tak samo zresztą jak jego Terminator drugi zrobił dla sci-fi, mnóstwo ciekawych rzeczy, które sprawiają wrażenie, że to zacznijmy od tego, że Terminator pierwszy był polem testowym dla kręcenia Obcego 2, ostatecznego starcia. Tam Cameron, jak chyba oglądałeś materiał u Galerii Horroru, jak recenzował, to ja właśnie mówiłem tam tą ciekawostkę, to powiem teraz dla czatu na szybko. James Cameron wykorzystał właśnie Terminatora 1 jako takie pole testowe do wykorzystywania różnych kątów kamery i różnych zabiegów po prostu, żeby móc sprawić, żeby Obcy 2 był jak najlepszym filmem, więc w sumie jeżeli chcecie obejrzeć Obcego 2, polecam wpierw obejrzeć Terminatora 1 i znajdziecie tam zajebiście dużo porównań, nie tylko z perspektywy ujęć i efektów specjalnych, bo efekty specjalne były powtarzane niestety, ale i też z pracy kamery i tego typu rzeczy, więc polecam. Wpierw Terminator, potem Obcy 2. No, tym bardziej, że tak naprawdę, no, według mnie przynajmniej akurat pierwszy Terminator ma bliżej do horroru niż do sci-fi, tym co się dzieje. Wiadomo, że tematyka no, jest jak najbardziej sci-fi, ale też tak samo przynajmniej jak Obcy pierwszy, to bardziej horror, strasznie klimatem, napięciem, nie widzimy tego Obcego. Zresztą jak sam Ridley Scott powiedział, jakbyśmy go widzieli więcej, to byście zauważyli, że to zwykły facet w zwykłym gumowym stroju i tyle. Tak. A tutaj w tym momencie, skoro go nie widzimy, to było kiedyś. Steven Spielberg nie musiał nam pokazywać rekina przez 2 godziny filmu, który trwa godzinę 40, żeby mi się bali. Wystarczyła płetwa i te świetne smyki Johna Williamsa. W ogóle swoją drogą, tak, nie wiem kto z was, wiem, że Wojtek Prusakiewicz oglądał wczoraj czy przedwczoraj na TVP2. Wiem, nie oglądamy TVP2, nie bijcie, ale było na TVP2. Który tak według mnie ciągle mimo wszystko jest troszeczkę bardziej kulturalnym kanałem niż jedynka. Leciał właśnie koncert Johna Williamsa wraz z filharmonikami wiedeńskimi. Rewelacja. No niestety dorwałem tylko ostatnio chyba 45 minut, ale załapałem się na Marsz Imperialny, załapałem się na Indiana Jonesa i załapałem się bodajże na końcówkę suity z listy Schindlera. Także rzeczywiście, jeżeli macie szansę, na YouTube jest, bo potem jak tylko obejrzałem, to wszedłem na YouTube'a i jest co prawda nie wideo, ale samo audio. I wystarczy, panie i panowie. Proszę bardzo, tutaj już od razu komentarze. Terminator 1 to jak dla mnie najbardziej horror, a 2, 3 to filmy akcji, 4 to dramat wojenny, 5, 6 nie uznaję. No ja przyznam szczerze, że ja już dawno nie uznaję 3, dawno nie uznaję 5, 6, także wiadomo jak jest. Popatrzcie, nawet do Filipa Vega dzwoni. No normalnie niech zmyka. Proszę bardzo, Krzyśku, dla ciebie zdróweczko od Kali. Mówi się, że od Kali. Jeżeli można, to wypowiem ci na szybko Terminatora 5 i 6. Powiem ci tak, to jest podejście podobne jak do ludzi, którzy puszczają bardzo dużo flame'ów w stronę nowej trylogii. Czyli po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś starego, nie? Prawda, Terminator 5 i 6, nie bójmy się tego słowa, ruchają w dupę bez wazeliny fabułę Terminatora. Już aż nawet teraz poczułem, dokładnie, zgadzam się w 100%. Ale niestety to twórcy tworzą kanon, nie możemy nic z tym zrobić, musimy akceptować to takim jakim jest, no nie? Ale z punktu technicznego Terminator 5 i 6 pokazały prawdopodobnie nowe technologie CGI, które będą wykorzystywane w nowych hitach, które na przykład będą właśnie Avatar 2 albo coś. To jest 5, była spoko, ale 6 z endoszkieletem Rev 9, kurde, to były jeden z najlepszych efektów specjalnych, które widziałem w ostatnich 3 latach. To było świetne. Zgadza się, tylko oczywiście, jak mówisz, tylko i wyłącznie technicznie, bo poza tym się nic w tym filmie nie zgadzało. Ani Arnold, który sprzedawał zasłony. Ale w sumie, idąc prawami Murphy'ego co do androidów, bo tutaj już cytuję prawa Murphy'ego, prawdopodobnie to było najlepsze zinterpretowanie praw Murphy'ego, jakie zostało ukazane w filmie z
androidem, cytuję tutaj android, bo to jest po prostu organizm cybernetyczny, jak to prawidłowo się wypowiada na temat Terminatora, ale najczęściej właśnie, jeżeli cytuje się prawa Murphy'ego, to cytuje się takie filmy jak Ja, Robot, albo właśnie... W Ja, Robot są wymienione 3 prawa robotyki. Tak, właśnie to są prawa Murphy'ego, to są 3 prawa robotyki. Ale potem zostało to rozszerzone na dzisiejsze kanony, bo jak dobrze wiemy, wszyscy żyjemy w erze skoku technologicznego. Wszystko po prostu skacze. Nie da się tego ująć. Tam naprawdę, jeżeli na przykład próbowalibyśmy nie wiem, 9-10-latkowi wytłumaczyć czas przed internetem, to oni nie ogarniają. Też posłużę się, ja uwielbiam kabarety, no i kiedyś Krzysztof Dałkrzewicz opowiadał właśnie taką anegdotę, jak synek dostał zadanie w szkole, autentyk, dostał zadanie w szkole, miał zapytać taty, rodziców, mamy, babci, jak to było dawniej, kiedyś. No to mu mówi, słuchaj synku, no to było tak, no to na ulicach była milicja, ZOMO połowali w ogóle, no nie można było wyjechać na wakacje nigdzie, do jakiejś Hiszpanii, coś zupełnie takie rzeczy w ogóle, nie? A ten syn w ogóle nic nie czajnie. Ja mówi, ale słuchaj, najgorsze było to, że wtedy w sklepie tylko i wyłącznie był ocet, nic więcej. A ten syn w końcu z czaju mówi, co? Ocet? W całym Tesco? No i to mówi, no nie, no w całym Tesco. I teraz musiałoby się zacząć od początku. Tak, to jest inna sprawa, to jest przeskok jest kosmiczny. Tak. Ale jeszcze wracając do Terminatora, nie wiem, czy oglądałeś może Kroniki Sary Connor? Oglądałem kilka odcinków. Tylko w każdym razie była taka sytuacja, że no, oprócz tego, że mieliśmy tego Terminatora, w sensie Arnolda w filmie, to w serialu były Terminatory, które miały na przykład wykonać takie jedno zadanie, na przykład miały kupić tyle i tyle jakiejś tam powiedzmy platyny, czy jakiegoś tam innego metalu schować w magazynie. I w tym momencie jak to zrobiły, one stand-by, nie, one po prostu stand-by, wyłączały się i dziękuję bardzo, one spełniły swoje zadanie i nic się więcej nie działo. Wydaje mi się, że też takie można byłoby zrobić wyjście, no ale z drugiej strony mieć Arnolda i nie wykorzystać go, no to tak troszeczkę słabo byłoby, przyznam szczerze. Ale moim zdaniem właśnie to były źle zinterpretowane prawa Murphy'ego, bo jakby to ująć w słowach najprościej. Robot, który nie ma celu, zaczyna kreować coś w stylu czystej, wolnej woli. To jest coś w stylu właśnie jak Ja, Robot, że po prostu robot bez celu stara się przetrwać. Ostatnim czynnikiem jest przetrwać zgodnie z prawami Murphy'ego. I moim zdaniem właśnie w 6 Terminator Arnoldzik po prostu to zrobił. Starał się przetrwać i tyle. I po prostu wtopił się w społeczeństwo. Więc w sumie to było jedno z najlepszych interpretacji praw Murphy'ego od czasu Ja, Robota, moim zdaniem. Oczywiście nie wleczałem w gier. Proszę bardzo, cały czas się czegoś uczymy, mimo wszystko, że akurat tak to było dobrze zrobione, zbyt dużo akurat w tej części było luk, było błędów, które by mogły sprawić, że ten film się do niczego nie nadaje. No wiadomo, o proszę bardzo, Kali czytała nawet książkę Terminator, super. Rzeczywiście słuchamy Kali, czekamy, temat Ormanda na temat 6. No to jest tego jest mnóstwo, przynajmniej szczerze, ja akurat, jeżeli chodzi o Terminatora, to poruszam się dosyć gęsto, może nie gęsto, ale w komiksach, lubię właśnie czytać komiksy terminatorowe, więc, a tego, jak oczywiście wiemy, tego jest mnóstwo. Ja, Robot, spoko film, tak, rzeczywiście, taka dla was ciekawostka, nie wiem, czy pamiętacie, ale Shia LaBeouf, tak? Pewnie wiem, w tym filmie właśnie pojawia się jako ten młodzian, który rzuca piłkę do kosza do Willa Smitha, to właśnie on się tam się pojawia. Adam Sandler i Ja, Robot, toż to Adam Sandler w Ja, Robot? Chyba Adam Sandler właśnie grał robota, nie jestem pewien? Nie. Adam Sandler nie grał robota. Robota grał i w tym momencie zapomniałem, jak ten blondyn się nazywał. Ale sobie tutaj zaraz sprawdzę, bo ja go dosyć kojarzę go z kilku filmów. Fly of the Phoenix bodajże był taki film i on tam właśnie rzeczywiście wcielił się. Dosyć często zresztą pojawia się w tych filmach. Alan Tudyk, o popatrzcie, w ostatniej chwili się udało. Alan Tudyk, tak, on wcielił się w rolę Sony'ego, tak się nazywał ten robot. Możecie go między innymi kojarzyć z Gwiezdnych Wojen Rogue. Wcielił się oczywiście w robota, oczywiście, że tak, K2SO, Firefly, oczywiście. K200, czy to nie był przypadkiem ten sarkastyczny robot, co cały czas docinał głównej bohaterce? Tak, dokładnie, oczywiście, że tak. No. Fireflyów, A Knight's Tale, z Hidden Ledgerem, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, ale to oczywiście wiadomo o co chodzi. I teraz tutaj patrzę, że spoileruj, ja mam listę gier. Pojawia się w nowym serialu Untitled Star Wars Cassian Andor Series, także tam też będzie i tak dalej. Dobrze, Madame z gier Terminator, Salvation na PS3 najbardziej mi przypada do gustu. Ja ostatnio grałem też w Terminatora,
A nie wiem czasem, czy nie. Nie, Salvation nie, jakiegoś Terminatora grałem w każdym razie. Resistance. Resistance? Możliwe, że w Resistance właśnie grałem i przynajmniej szczerze, że pograłem chyba z... Polska produkcja stosunkowo, ona wyszła w 2019 roku. Jakoś tak, aż nawet sprawdzę, czy go jeszcze gdzieś tutaj mam, ale chyba ostatnio go wyinstalowałem, bo zagrałem, przyznam szczerze i tak niekoniecznie mnie ruszył. Ale dobra, mówimy. Słuchaj, poprosiłem cię o to, żebyś przygotował listę 10, wiem, że jest 11 filmów, które, tak, sci-fi, które uważasz, że są najciekawsze. Według mnie. No według ciebie oczywiście, że tak. No, słuchaj, listy są zawsze subiektywne. Ktoś może powiedzieć, że... No, wiadomo jak jest. Słuchaj, to co, zacznijmy może omawiać, w międzyczasie będziemy odpowiadać na wasze pytania, panie i panowie, a my tutaj poproszę o 10. miejsce na liście najlepszych filmów sci-fi. W ogóle to jest jakaś ważne, czy 10., czy pierwsze, czy ogólnie ta 10 cała jest? Jest ważne, ponieważ one mają dla mnie szczególne znaczenie, te filmy w sumie. Dobra, no to... Tak jakby każdy jakoś wykreował we mnie, można powiedzieć, fana sci-fi w pewnym sensie. No i super. No to filmy z różnych dekad. Po prostu te filmy cały czas, można powiedzieć, dodają tego jednego protona do mojego neutrona, żeby dalej ten reaktor nuklearny chodził w moim sercu, że tak się wyrażę. Czyli miłość. Jakie teksty normalnie, protony, neutrony. Ja interesowałem się fantastyką naukową praktycznie od dłuższego czasu. Ja w gimnazjum byłem w klasie angielskojęzycznej, można to tak nazwać, po prostu z rozszerzonym językiem angielskim. Ja skończyłem gimnazjum z poziomem C1. I idąc dalej, do liceum poszedłem w innym kierunku. Ja byłem na profilu politechniczno-informatyczno-fizycznym i fizyka była moim ulubionym przedmiotem, dlatego po prostu podchodzę do filmów science fiction bardziej technicznie oraz z głową, a zarazem patrzę jako fan, który chce po prostu nażreć się popcornu i mieć ubaw. No tak, aczkolwiek przyznam szczerze, tak, jeżeli ciągle jesteśmy powiedzmy przy Terminatora, bo tutaj widzę, że Terminator to ciągle jest żywy na czacie. Może zanim przejdziemy do twojej. Wiadomo, Terminator to już jest klasyk, nieważne, czy to jest 5.13.40, tak jak mówiłem wcześniej, czy Halloween 80, to są klasyki. Ja bym mamy 6 części Terminatora, tylko i wyłącznie w cyklu tych 6 części. Ja bym miał zacząć od najgorszej do najlepszej. Jak byś to umiejscowił? Dobra, na ostatnim miejscu u mnie byłaby 6 mimo wszystko. Po prostu nie. Na przedostatnim miejscu dałbym w sumie 3 to był Dzień Sądu. 3 to był Dzień Sądu. Nie, sorry, 3 to była... 2 to była z Kristaną Loken z Terminatrix. Tak, Bunt maszyn. Tak się nazywa 3. Potem dałbym Terminator Salvation, tak to się nazywało. Z Christianem Bale'em. Tak. Następnie dałbym w sumie Terminatora 1, bo to nie podszedł zbytnio dla mnie. Ja nie lubię jednego antagonisty. Ja lubię, jak jeden antagonista jest w wielu formach, że tak się wyrażę. Ja jestem graczem. Ja uwielbiam, jak boss ma wiele stage'ów. Dlatego jeden antagonista w wielu wersjach jak najbardziej. Potem w sumie ja bardzo lubię 2 i dałbym ją ex aequo z ostatnim w sumie. Bo chwila, bo mówimy o 6 częściach. O 6 częściach. Powiedziałeś 6 dałeś na ostatnim. Nie o to chodzi, bo mi się pomieszało już. Terminator 1, 2, 3. 3 jest z Kristaną Loken, 4 jest z Christianem Bale'em, 5 dostajemy tą laseczkę z Gry o Tron w roli Sary Connor. Genesis, tak, a 6 to jest Dark Fate ostatnio, co powróciła Linda Hamilton i John Connor. Ja jestem już po kilku głębszych, dlatego możemy się powalić troszeczkę. Ale wracając. Dobra, 6 ostatnia. Genesis będzie przedostatni w takim razie, bo Genesis niezbyt podpadł mi, po prostu zbytnio... Zmiana... beznadziejny w każdym aspekcie tak naprawdę. Zacznijmy od tego, że zmiana Skynet na Genesis. What the fuck, sorry. Skynet to Skynet, Skynet ma żyć. Dobra, to ostatnia 6, potem 5, potem daję 3, potem 4, 1, 2. O, czyli w porządku, czyli no także właśnie przeraziłem się, jak już powiedziałeś, że 1, a jeszcze mówię o 5, no, także nie, bo zapomniałem właśnie o 5, znaczy o innej. Dobra. Mieszało. Emilie Clarke, dokładnie tak się nazywała ta aktorka, która w roli, według mnie w roli Sary Connor była delikatnie mówiąc beznadziejna. Już jej koleżanka z planu, czyli Lynn Hedda, tak się nazywała, która wcielała się w Sarę Connor w serialu Kroniki Sary Connor, była dużo lepsza. Nie była to co prawda
ani Linda Hamilton, ani chyba Leslie Hamilton, bo tak się nazywała jej siostra, która również wystąpiła w drugiej części w jednej scenie, o tym może będzie możliwość pogadać później, jej siostra bliźniaczka, ale dobra, przerwałem Terminatorem, wiadomo jak to mówię. Dobra, nie ma problemu. Dobra, mówisz ty, a ja będę I'll be back. Okej. Przejmujemy streama. Dobra, u mnie 11 pozycja. Pacific Rim. Pacific Rim jest to jeden z fajniejszych filmów o mecha, które powstały w ostatniej dekadzie. Tam zostało wyjaśnione zajebiście dużo aspektów pod kątem fizyki nuklearnej, jak i wykorzystywanie silników diesla, żeby tworzyć tak zwane włókna mięśniowe. Ja do tej pory nie rozgryzłem tego aspektu i chcę to zobaczyć w realnym życiu. Dodatkowo koncept inwazji obcych, nie z gwiazd, ale z głębi, tam gdzie jest wyłom na dnie Oceanu Pacyficznego. Kurde, trzeba mieć mózg, żeby po prostu odwrócić koncept i jeszcze zrobić na tym dobry film. To jest po prostu to, co mnie urzekło. Bardzo jestem za, a nawet przeciw, jak mają Lechu, tym bardziej, że reżyserował mój ulubiony, właśnie jeden z moich ulubionych twórców, czyli Guillermo del Toro, także jest naprawdę super, a poza tym nie byłby z sobą, gdyby w epizodzie nie wrzucił swojego ulubionego aktora, czyli Rona Perlmana. Oczywiście. Świetnie, rzeczywiście bardzo, bardzo dobry film. Na Sci-Fi, bodajże na takim kanale Sci-Fi chyba potem to był chyba Pacific Rim, to był chyba jeszcze Atlantic Rim, czy coś takiego, oczywiście zżynka taka beznadziejna. Zżynka totalna, widziałem to. Co myślisz o dwójce? Powiem tak, ona została zrobiona bardzo mocno pod dzieci. Ja tego nie szkaluję w żaden sposób, bo bądźmy ze sobą szczerzy, wszyscy chcą zarobić, a na czym najlepiej zarobić? Na dzieciach. Zabawki, koszulki, tego typu rzeczy. Dlatego film musi mieć rated 13, tak to się mówi. Tak. A wiadomo, że znajdą się fani, którzy kupią koszulki filmowe, bo takich kinomaniaków jest całe pierdyliardy. Ja rajcuję się tym, że prawdopodobnie jeden z aktorów w pierwszej części, odtwórca głównej roli pierwszego pilota Gypsy Danger, nie pamiętam dokładnie imienia, wybaczcie, ale prawdopodobnie wróci w Pacific Rim 3 i mnie to jara, że oryginalny pilot Gypsy Danger wróci i prawdopodobnie razem z synem Pentacosta będą wspólnie pilotować Gypsy Avengera w ataku na prekursorów. To może być naprawdę dobry koncept i jeżeli go nie skiepszczą w żaden sposób, to film może dużo zarobić moim zdaniem, jeżeli uderzą w odpowiednim momencie. Akurat ja też bardzo, bardzo sobie cenię ten film, mi się podoba, jak ten wątek cały był powiedziany, bo Guillermo del Toro, tak samo podobnie jak właśnie tutaj było mówione na czacie wcześniej, jak Tim Burton ma swój styl. Nieważne, czy ty wrzucisz Hellboya, czy ty wrzucisz Kronos, czy ty wrzucisz Pacific Rim, między innymi te rzeczy, jak mamy potworasa, to przeważnie ta asymetria, że masz na przykład trzy oczy i nie będzie 1, 2, 3 jak spojrzysz, naprawdę będzie 1, 2, gdzieś to jest trzecie. On ma swój styl w każdym razie, ma bardzo wyrazisty swój film. Rzeczywiście to mi się podoba. Jak dobrze pamiętam, to chyba właśnie w Pacific Rim był, można powiedzieć w cudzysłowie, easter egg, taki mały trybut w stronę tej osoby, z jednego głównego względu. Mamy w pierwszym Pacific Rimie kilka Jägerów, czyli tych dużych robotów. Tak, pojawiają się. I jest jeden robot, który nazywa się Crimson Typhoon. On jest niecodzienny. Żeby sterować Jägerem, potrzebujemy zazwyczaj 2 pilotów, którzy sterują każdą z półkuli mózg. Tak, współpracują ze sobą za pomocą dryfu. Crimson Typhoon jest niecodziennie, bo potrzebuje aż 3 pilotów do kontrolowania 3 ramion. To był pierwszy i jedyny Jäger stworzony w ten sposób. Dlatego ceni go zajebiście po prostu uniwersalnym i nie tylko oryginalnym, ale właśnie to był podobno, to jest tylko plotka, nie potwierdzam tego, ale właśnie podobno był to taki mały trybut w stronę tej osoby. No, byłoby fajnie. W ogóle jak wiemy, Guillermo del Toro słynie z tego, że lubi właśnie takie smaczki małe wrzucać, nieważne właśnie, który to jest film, czy to właśnie rzeczony wcześniej Hellboy, czy to jest Labirynt Fauna, chyba taki, czy Labirynt Pana, nie? Labirynt Pan. Fauna, tak jest polski tytuł. Ja jestem ogólnie, w Irlandii mieszkam już od kilkunastu lat, więc nie zawsze... Tytuły po angielsku bardziej toleruję niż po polsku. Więc spokojnie, wiem, o czym mówisz. Wiesz, to jest dziwna taka sytuacja, że o tym już mówiłem nieraz i mam nadzieję, że za tydzień będzie szansa, gdyż za tydzień, panie i panowie, również będzie odcinek z gościem na żywo, ale o tym może troszkę później, że polscy tytułolodzy powinni już dawno dostać naprawdę Nagrodę Nobla pokojową, bo jak tylko człowiek widzi, jak powstaje Wykidajło, czyli The Roadhouse, czyli Zajazd jest Wykidajło, czy tam Trudny do zabicia, Die Hard, Szklana Pułapka, ale
Dobra, spójrzmy stronę na stare. Dobra, więc Pacific Rim jak najbardziej, zgadzamy się. Co wy myślicie, panie i panowie, na temat tego? Czy to jest rzeczywiście dobre, sensowne, czy Lincoln ma rację? Filmy sci-fi, pisze Krzysztof Kubiak, wymagają specyficznego odbioru, ale potem długo się je pamięta. To jest to, że wiele filmów sci-fi tak naprawdę przewidziało przyszłość w pewien sposób. No, może nie sci-fi dokładnie, sensu stricto, ale na przykład w pewien sposób powrót do przyszłości. Dokładnie. W gro rzeczy, które tam się pojawiały, w tym momencie już nie są sci-fi, bo mamy w tym momencie ta reklama w drugiej części, kiedy to szczęki 48, 3,5 w 4D, tak, czy tam w 53D pojawia się. Oczywiście w tym momencie mieliśmy już tą wersję awatara i tak dalej. Te buty, była mowa, buty samozawiązujące się, specjalnie Nike wypuściło takie buty, chyba kosztują chyba $350 chyba kosztuje para. Ja pamiętam, były to właśnie buty na 30-lecie, jak dobrze pamiętam, żeby nie tak, 30-lecie chyba, albo 35-lecie. Powrotu do przyszłości. Tak. I one były sprzedawane po około 150 funtów szterlingów za parę, ale potem resellerzy sprzedawali je po około 1500 do nawet 2000 funtów, jak dobrze pamiętam. One są aż tak drogie i die hard fani kupowali je. Ja sam żałuję, że wtedy nie miałem pieniędzy, żeby kupić. No widzisz, Filipie, tylko odpowiem Ci, 2 tygodnie temu powiedziałem tak, że na setkę zaproszę. Rozmawiałem już z pewnym aktorem z serialu paradokumentalnego, więc czekam tylko na odpowiedź. Możliwe, że się pojawi na setkę. Bardzo akurat ważny aktor, przynajmniej dla mnie osobiście. Krzysiek, pytanie do Ciebie. Czy jest jakieś uniwersum sci-fi mało znane, a przez Ciebie polecane? Pacific Rim. Ten film nie był kasowy, on dużo nie zarobił, mało jest odbiorców. Czy ktokolwiek wie, że z Pacific Rim były komiksy? No nie sądzę właśnie. Polecam komiks Pacific Rim, po angielsku nazywa się Year Zero. Opowiada on o samym początku inwazji kaiju na Ziemię, kiedy musieli walczyć za pomocą normalnych, że tak się wyrażę, ludzkich broni, jetów, tanków i tego typu rzeczy, żeby zwalczyć kaiju. Nie mieli jeszcze Jägerów. Polecam bardzo pozycję, jest bardzo przyjemna do czytania. Kreska jest bardzo miła dla oka, przypomina bardzo mocno kreski typowe takie DC Universe. Polecam po prostu. Czyli rewelacyjne. Tak, tylko teraz zerknąłem szybko, rzeczywiście budżet 190 baniek, więc obstałem jeszcze jakieś 50-60 milionów na reklamę, czyli umówmy się 250 budżet. Film zarobił zaledwie 411, więc jak na warunki Hollywood nie zarobił nic, panie i panowie. Wiadomo jak jest. Dobra, lecimy dalej. Kolejny film. Moja pozycja? Proszę cię bardzo. Moja pozycja u mnie na miejscu 10 pojawił się film Metropolis Fritza Langa. Materiał i pewnie to o to chodzi, wiem o czym mówisz. Film jest rzeczywiście, panie i panowie, ten film w tym momencie już dobiega niedługo 100. 100 lat będzie miał niedługo, bo jeżeli pamięć mnie, to jest chyba 21 albo w każdym razie lata 20. Film ukazał nam Metropolis, stworzył podwaliny, tak jak Wyprawa na Księżyc Georgesa Méliès tak naprawdę stworzyła, pokazała, jak to ma wyglądać. Tutaj mieliśmy chociażby właśnie tą przemianę robota w kobietę, to wszystko transformacja. To są lata 20. Żadnych komputerów, pamiętacie? ENIAC, pierwszy komputer dopiero chyba w 1949 roku powstał i był wielkości boiska do koszykówki, więc nie ma było nic. Wszystko ręcznie, poklatkowo i tak dalej. Nakładanie obrazu na obraz, kombinowanie, wymuszenie oczywiście zapomniałem teraz słowa, ale zaraz mi przyjdzie. Więc to było w ten sposób, to było coś pięknego, coś świetnego. Widziałem go, nawet mam nagrany na dekoderze, co jakiś czas sobie go lubię odświeżyć, bo to rzeczywiście jest kino inne. To było coś naprawdę niesamowitego. Wtedy ludzie jeszcze nie ogarniali takich tematów. Pamiętacie, jak bracia Lumière pokazali swój pierwszy film, czyli wjazd pociągu na stację, to ludzie uciekali z kina, bo myśleli, że pociąg rozjedzie, bo nie mieli świadomości perspektywy, nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. Nie wiedzieli, o co chodzi. W tym momencie już inna sprawa, ale mamy kilka lat do przodu, a on tutaj pokazuje rzeczy, tak naprawdę, zresztą sam James Cameron powiedział, że ideologicznie on się wzorował w pewien sposób na Fritzu Langu, na tym, co on pokazał, jeżeli chodzi właśnie o Terminatora. On tam się wzorował też na innych rzeczach, bodajże na Twilight Zone między innymi i tak dalej, ale to było coś pięknego. Naprawdę świetny, dobry, wartościowy film. Wiedziałem właśnie, jak o nim mówiłeś w swoim materiale i przyznam, że zachęciło mnie do obejrzenia go, bo niestety ja nie jestem aż takim die-hard fanem science fiction, żeby iść aż tak wstecz, prawda? Ja jestem bardziej osobą, która patrzy w przeszłość
na przeszłość science fiction, żeby zobaczyć ewentualną przyszłość, ewentualne możliwości i to, co jest teraz, nie? Więc dlatego ja skaczę po prostu po dekadach science fiction. Na mojej liście są filmy z różnych dekad science fiction tak naprawdę i u mnie też akurat. Zachęciłeś mnie do obejrzenia i w sumie będę musiał z Martą, czyli Martens na czacie, moja dziewczyna, obejrzeć. Martens, pozdrawiam cię. Cześć, hejka, fajnie, że jesteś. I jeżeli mogę się wypowiedzieć na temat tego, co Filip powiedział, że Pacific 2 to jest shit, że tak się wyrażę, powiem ci tak, to nie jest aż takie gówno jak Terminator 6, po pierwsze. Po drugie, to, że film nie jest celowany w ciebie, ty nie byłeś główną audiencją tego filmu. Tą główną audiencją tego filmu były po prostu dzieci. Zacznijmy od tego. On był przekolorowany, on był po prostu... on nie był piękny, to dosłownie można użyć tego słowa, on był śliczny. Ten film był śliczny. On miał być dla dzieci, on miał pokazać po prostu to, co się stało potem. Ten film, jak ja go ostatnio rewatchowałem, tak z głową, dosłownie po prostu, jak ja oglądam filmy tu zazwyczaj z piwem, a ja wtedy obejrzałem go z głową, jak ja zauważyłem, to praktycznie on nie ma żadnych dziur fabularnych, one są wszystkie wyjaśnione, pomijając jeden fakt, gdzie zniknął główny bohater z jedynki. Tylko ta jedyna rzecz nie została wyjaśniona. Zostało wyjaśnione, dlaczego Kaiju atakowały Ziemię. Zostało wyjaśnione, w jaki sposób ten naukowiec został przejęty przez Kaiju. Tam nie ma żadnych dziur fabularnych, a to jest rzadkie w obecnej kinematografii. Ten film dał radę. Solidne 7/10. A dodatkowo, panie i panowie, film zarobił, bo patrzę tutaj, budżet 150 baniek, zakładamy znowuż 50 na ten, czyli 200 i zarobił 300 baniek, czyli 100. Jak na kontynuację, to jest całkiem rzeczywiście sensownie. Znowuż, nie zarobił tyle, ile procenci chcieli, więc tak naprawdę nie zarobił, bo 100 to jest nic, no, rozumiecie, 100 w Hollywood to jest nic. Pamiętajcie, że jak Spider-Man drugi z Andrew Garfieldem zarobił chyba na całym świecie 700-800 baniek, to studio powiedziało, nie, mało, słabo, kasacja, robimy od nowa, więc wiadomo jak to jest. Ale nie podświetlę komentarz Galerii Horroru, jeżeli możesz, że to jest niszowe. Galerii Horroru. Powiem ci tak, to, że film zarobił, to nie oznacza, że uniwersum tego filmu jest znane, bo wszyscy pamiętają Pacific Rim jako jeden film, a czy ktoś wie właśnie, że były książki, czy były komiksy, czy były jakieś gry na ten temat. No właśnie, wszyscy pamiętają tylko ten jeden film, 2 zarobiła na siebie tylko dlatego, że to było pod dzieci i ludzie pamiętają 1, ale tak naprawdę nikt nie pamięta rozszerzeń, jakimi były książki, czy gry, czy właśnie komiksy, tak jak było to z Obcym, z Predatorem, chociażby z 2001 Odyseją Kosmiczną. Tego nic nie pamiętam. On 12A ma certyfikat druga część, więc wiadomo, że jest stricte jest do dzieciaków. Aczkolwiek tutaj widzę, że no mówisz, dla dzieciaków. Patrzę sobie na nagrody, był nominowany w Teen Choice Award, czyli coś w tym oczywiście było za najlepszy film akcji oraz dla najlepszego aktora, czyli Johna Boyega, a John Boyega to oczywiście fani Star Wars muszą. Jak dobrze pamiętam, John Boyega dawał skan swojego ciała, że tak się wyrażę, pod grę Mafia 3. Jak dobrze pamiętam, nie jestem pewien, ale chyba to było tak. No już patrzymy, bo akurat John Boyega możliwe, że czyli to byłaby w takim układzie technologia motion capture, w którą to oczywiście specjalizuje się i oczywiście coś za życie zapominam, ale ten człowiek, który... Nie, to był Alex Hernandez. Wybaczcie, to był Alex Hernandez. Oj. No. Tak. Dobrze. Ale wyglądają bardzo podobno mimo wszystko, ich rysy twarzy są bardzo podobne. Bo oni mają taką typową uwydatnioną szczękę. To jest zajebiście charakterystyczne. Oni są bardzo podobni. U przedstawicieli afroamerykańskiej, że tak się wypowiem, kultury bardzo rzadko jest, że szczęka pozdrawiamy idzie algorytm, pozdrawiamy. Ładnie powiedziałem. Super, rewelacyjnie. Rzadko jest, kiedy szczęka idzie bardzo do przodu. Oni mają taką, można powiedzieć... jakby to ująć słowa. James Earl Jones, jeżeli pamiętam z jeden z tytułów, chyba w Konanie Barbarzyńcy też bardziej jest pokazany z profilu. Widać dokładnie uwypuklone tą. Mogę tak powiedzieć. Szczęka perlmanowska. Proszę bardzo. Aaron Perlman brzydki jak cholera jest, uwierzcie mi na słowo. I o to mi właśnie chodzi. O takie rysy twarzy, jak ma Perlman właśnie. Że jest bardziej do przodu, zazwyczaj jest do tyłu. Oczywiście, że tak. Dobra, Gwiezdne Wojny. Oczywiście o Gwiezdnych Wojnach, bo chociażby na mojej liście pojawia się któraś z części, mimo że tak naprawdę dostajemy cały czas to samo, ale o tym będzie o Gwiezdnych Wojnach spokojnie. Dzisiejszy odcinek tak naprawdę... Będą Gwiezdne Wojny, możesz mi zaufać, zresztą jest z nami, nie? Proszę bardzo. Ja gdzieś mam, czy widać mojego? Nie, mojego akurat nie widać, mojego R2D2 nie widać, ale no nie będę też się chwalił. Moment. A niech posiedzi sobie z nami w sumie.
figurka life size porga. Dosłownie to tak wyglądałby porg w prawdziwym życiu. Proszę Takiej bardzo. wysokości byłby. Bardzo ładnie. To niech posiedzi sobie z nami w sobie. Niech posłucha, co mówimy fajnego albo niefajnego o Gwiezdnych Wojnach, bo dokładnie. Wiecie, Gwiezdne Wojny, Star Trek zawsze była walka, dzisiaj też będzie walka na temat tych dwóch. W sumie, jeżeli chodzi o walki pomiędzy franczyzami filmów, to ja nie lubię walczyć, co jest lepsze, co jest gorsze. Cytując tutaj panią doktor z filmu Alien vs Predator, gdyby Ameryka i Rosja walczyły o Antarktydę, ja byłabym po stronie pingwinów. Krótko mówiąc, mimo że akurat to też jeden z moich ulubionych reżyserów, czyli Paul W.S. Anderson, ale może do tego dojdziemy. Dojdziemy. Dobrze, słyszeliście, pytaliście na czacie, czy będzie Predator, teraz dokładnie wiecie, że przynajmniej będzie Obcy. Dobra, przejdźmy może do miejsca kolejnego. Będą oba. Co byś polecił dalej? Dobra, naszym u mnie widzom? na 10. miejscu Żołnierze Kosmosu, Starship Troopers. Starship Troopers, Piękny panie i panowie. film pokazuje, jak propaganda może wmówić dla niektórych młodych osób, co może się stać, ale tutaj mamy idealny przykład tego, jak propaganda działa pozytywnie. I to nie jest taka żadna amerykańska, rosyjska, czy jakaś innakolwiek propaganda. To jest taka pozytywna propaganda ogólnoświatowa, żeby się zjednoczyć i zrobić coś dobrego wspólnie. To jest fajne w tym filmie, a dodatkowo ukazanie roju kosmitów jako wspólną, jak to się nazywało? Boże, ostatnio grałem w Crysisa, było to stwierdzenie tam. Wracając. Brakusów, spokojnie, to się zdarza. Luzik. Dalej, no. To jest wspólna świadomość, stwierdzenie, czyli rój kosmitów ma samca alfa, który po prostu myśli za nich. Tam ukazanie właśnie tego konceptu jest świetne, że można po prostu znaleźć królową i w ten sposób za pomocą telekinezy, w cudzysłowie mówiąc, bo tam są rasa ludzi, którzy nazywają się psychicy, o tak, nie? Że można po prostu jakby to ująć, po prostu przejąć kontrolę nad całą rasą, tylko przejmując kontrolę nad jednostką. To jest w sumie też fajne nawiązanie do nie tylko, że tak się wyrażę, polityki, ale po prostu do tego, jak działa natura ludzka i to ja do tego w ten sposób podchodzę. A jeżeli chodzi o film science fiction, to fajnie podchodzą do stricte tematów typowo laserowych. Mi się bardzo podobał koncept laserów, bo Starship Troopers miało też swoją książkę, prawda? I to wyglądało tam... Że nie znam akurat tej książki. I tam był po prostu leksykon różnych rzeczy i tam zostało wyjaśnione, jak działa ich laser. I to było bardzo dobrze spójne z fizyką, czyli po prostu jest tak, że mamy zwykły laser, tylko on został ulepszony, do tej pory niewynalezionym, co prawda, ale hiperpryzmatem. To się nazywa hiperpryzmat, to jest pryzmat o X do potęgi którejś tam, jest na to cały wzór. Ilości ścianek, które po prostu potęgują moc lasera i sprawiają, że ten laser może wysyłać krótkie wiązki, czyli teoretycznie mówiąc stworzyć blaster z Gwiezdnych Wojen. I to było fajnie tam opisane i w sumie dlatego właśnie polecam ten film, bo jest zgodny, w cudzysłowie mówiąc, z rzeczywistością. Można po prostu też porównać to, nie wiem, bo właśnie w Gwiezdnych Wojnach nie było to pokazane zbytnio, jak działa ten blaster, prawda? Tam jest tylko zarys tak jakby. A tutaj jest po prostu wszystko pokazane na ręce. Dostajesz wszystko po prostu, masz na tacę, dosłownie. A poza tym, co jest piękne tak naprawdę w tym filmie, no stworzył go facet, reżyser, Europejczyk to raz, ale no, w tym momencie już klasyk gatunku, Paul Verhoeven, panie i panowie, Robocop. Pamięć absolutna. Rzeczywiście Paul Verhoeven to jest facet, który potrafił zrobić świetne kino. No wiadomo, że zdarzały mu się gnioty, no bo zdarzały, bo między innymi... Każdemu się zdarzają, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Showgirls oczywiście, ja tutaj patrzę jeszcze co takiego rzeczywiście, ale przyznam szczerze, że no, co tu dużo mówić, Paul Verhoeven to jest facet, który był wyrazisty, miał jaja. Świetne kino, krótko mówiąc. Potem doczekało się, jeżeli pamięć mnie nie myli, chyba 2 czy 3 kontynuacji Starship Troopers. Jakoś tak to było w każdym razie, dużo tego powstało. Tutaj jeszcze jest nawiązanie do wcześniejszego, że Robert Zdar miał też konkretną szczękę. Pamiętasz takiego aktora? Robert Zdar? Wybaczcie, sprawdzę sobie. Proszę bardzo, masz na czacie, to on właśnie, panie i panowie. O Jezu, on przypomina mi... Kojarzycie, to jest akurat zdjęcie z filmu Tango i Cash z Patrykiem. Tak, kojarzę. Ze Sylwestrem Stallone i z Kurtem Russellem. Ja powiem tak, jeżeli możesz, to pokaż na live'ie. Mi przypomina jednego zapaśnika z Federacji Amerykańskiej, która nazywa się WWE, i on nazywa się The Great Khali. Przez H. Great
Holly. Tak, tak, przez H. Właśnie to bardziej mi przypominało, ale Ron Perlman też ma zajebistą szczękę właśnie. Zaraz, jak go znajdę, może tego pokażę. No, ale mi się wyświetlają jakieś dziwne rzeczy, jakieś filmy, co to jest, jakiś XVIII wiek, coś. Jak znajdziesz najwyżej, to możesz pokazać. Wyślę ci w wiadomości prywatnej tutaj. Wyślij mi w prywatnej, to zaraz wrzucimy. Słuchaj, zanim przejdziemy dalej, jest pytanie o kino sci-fi od Stixa. Co sądzicie o filmie Chappie z 2015 roku? Chappie jest fajny i on nie jest tak jakby odstający jakoś od typowego kina sci-fi, ale jeżeli chodzi o Chappiego, to bardzo urzekło mnie to, że w pewien sposób Chappie kreował swoją mentalność, nowonarodzoną sztuczną inteligencję jako dziecko, czyli po prostu zostało pokazane, nie wiem jak to ująć nawet w słowach, ale po prostu jak Chappie uzyskał wolną wolę, w cudzysłowie mówiąc, po prostu stał się dzieckiem. To było bardzo fajne. I dodatkowo The Antwoord w rolach głównych. Lubię zespół, dlatego też lubię film. Tam były problemy, pamiętam, właśnie miał reżyser, to Neil Blomkamp, jeżeli pamięć mnie nie myli odnośnie... Na private wysłałem ci The Great Khaliego. Dobra, zaraz wrzucimy, że no, nie mogli się dogadać rzeczywiście z tym wokalistą. On grał, że tak powiem, tatę, można powiedzieć, Chappiego, tego, i było dosyć hardkorowo. Dobrze, ja zobaczę to zdjęcie, a tutaj jeszcze jest pytanie do ciebie. Jaki jest twój ranking filmów Star Wars? Star Wars nie ocenia się jako filmy, moim zdaniem ocenia się jako sagę, a saga została skompletowana. To jest moje zdanie. Krótko i na temat. Moim zdaniem nie powinno sag oceniać się pojedynczo, prawda? Pod kątem technicznym tak, ale sagi to jest jedna spójna fabuła. Pod kątem fabuły nie mogę ocenić tych filmów. Bo niestety, jakbym miał oceniać pod kątem technicznym, to nowa trylogia byłaby na pierwszym miejscu, bo tam są jedne z najbardziej nowoczesnych efektów specjalnych ever w tej chwili. Tam są efekty specjalne stosowane w Awatarze albo w innych filmach. Po prostu są świetne. Tego nie można ocenić niestety w ten sposób. Trzeba tutaj thinking out of the box, to jest tak jakby moje zdanie w ten sposób. Jako sagi niestety nie mogę ocenić. Saga była, o Boże, więcej takich. Oby więcej takich. Dobrze, zaraz wam pokażę właśnie zdjęcie The Great Khali. Ja myślałem, że on, jak najpierw przedstawiłeś, myślałem, że on występował w filmie z Adamem Sandlerem, ale okazało Możliwe, bo zapaśnicy amerykański tam robili niektóre rzeczy. Tak, ale akurat sprawdziłem, że powiem jego filmografię, akurat on się nie pojawia, inaczej, w tym filmie się nie pojawia, zagrał w kilku innych filmach, aczkolwiek w tym filmie go nie ma. Już wam, panie i panowie, pokazuję, żebyście wiedzieli, o kogo chodzi, a rzeczywiście kawał paskudy, kawał brzydala. To jest właśnie tenże gentleman. Także no to akurat takie jakieś ładne zdjęcie się udało. Chorujący na gigantyzm niestety. On żyje, ale miał operację na mózgu, który... On miał tam chyba jakiś typ chłoniaka, który naciskał mu na jakiś tam nerw, który produkował jakieś tam hormony, że on cały czas rósł. Ostatnio miał operację i Bogu dzięki udała się ta operacja i teraz przestał rosnąć w końcu, bo on cały czas rósł. W końcu no to jest rzeczywiście bardzo, bardzo problematyczne. Oczywiście, że tak. No, wystarczy popatrzeć tylko na zdjęcie. Właśnie miałem pisać, że Chappie takie krótkie spięcie. Short Circuit? Chodzi o film Short Circuit? Tak, domyślam się. No, chodzi pewnie o porównanie, o analogię. Oczywiście wiadomo, że jak jest tutaj stwierdzane jest, że Zemsta Sithów jest najlepszy, a Atak Klonów najlepszy. Śmiem się nie zgodzić. Pod kątem technicznym śmiem się nie zgodzić, a jako kontynuacja niektórych części to Atak Klonów był fajny, bo wytłumaczył niektóre rzeczy związane z klonami, które były po prostu świetne. Tam było ok, ale zgodzę się, że Zemsta Sithów znajduje się w moim top 2. Zemsta Sithów, tam jest najwięcej memów, zacznijmy od tego. Chociażby, no Boże, Marcin, odwzórójmy to. Hello there. Nie wiesz, co powiedzieć, prawda? No niespecjalnie, no. General Kenobi! To jest zbyt znane, żeby tego nie powiedzieć. Cały czas w różnych materiałach, nie tylko na samym YouTubie albo gdziekolwiek indziej, nie? Po prostu, jeżeli ktoś mówi hello there, to możecie się spodziewać, że ktoś odpowie właśnie General Kenobi! Ale przyznam szczerze, że akurat ta walka to jest jedna z ciekawszych, jakie widziałem, jak zobaczyłem, jak on wyciągnął... Zemście Sithów? 4 miecze świetlne. No to naprawdę według mnie wyglądało to dosyć bardzo. Grievous był właśnie
Jeden z ciekawszych postaci. Szkoda, że go bardziej nie rozwinęli. Kreskówka Wojny Klonów rozwinęła go bardziej i to było fajne. Chociaż jest jeden motyw, który mnie denerwuje cały czas w Grievousie. Jego cytuję go. Walki mieczem świetlnym nauczył mnie sam hrabia Dooku. I wyobraźcie sobie teraz hrabiego Dooku. Dobra, Grievous, wyciągasz 2 miecze świetlne, wyciągasz kolejne łapy i na kurwiesz kołowrotek. No, bardziej chodziło o ideologię, o to, jak używać tego, domyślam, no ale wiadomo. Wiem, tam jest wiele dróg tego. Ostatnio, nie wiem, czy widziałeś, udało się skonstruować działający miecz świetlny. Tak, widziałem, to jest już wiralowe. To jest wiralowe na YouTube. Kosmos, to jest coś niesamowitego, to naprawdę świetna sprawa. Prawda. Dobra, przejdźmy do miejsca 9, bo żebyśmy się akurat zrównali, żebyśmy się cyferkami. Czyli ja teraz miejsce 9. Tak, to u Ciebie na 9. Sylvester Stallone i Sędzia Dredd. Sędzia Dredd jest jednym z fajniejszych odwzorowań komiksów, które powstały. Nie mówię tutaj o pierwszym Dreddzie. Ja lubię Sędziego Dredda z jednego głównego względu. Najmniej dziur fabularnych. Jeżeli chodzi o Dredda tego nowego, on miał bardzo dużo rzeczy, które nie zostały wyjaśnione pod kątem fizycznym. A jeżeli chodzi o Sędzię Dredda z Sylwestrem Stallone, to on najlepiej... Zaczniemy od tego, że Sędzia Dredd zaczynał jako komiksy. To trzeba zaznaczyć. Tak. Jak najbardziej. AD 2000. Tak. I chodzi o to właśnie, że Sędzia Dredd z Sylwestrem Stallone najbardziej odzorowywał osobowość, jak i podejście do sprawy samego Dredda. Dlatego mnie tak bardziej urzekł niż nowy Dredd. Bo ten Dredd nowy jest taki trochę bezpłciowy. Po prostu mówię. Wyrok, śmierć. A tam z Sylwestrem Stallone ja jestem prawem, macie się mi podporządkować, inaczej was zabiję. Jest to uczucie, mimo wszystko, które Sędzia Dredd w komiksach miał. To trzeba zaznaczyć. No to jak mawia Piotr Bałtruczek, będziemy polimeryzować, gdyż ja mam właśnie odwrotnie. Sędzia Dredd na początku miał być kto inny, no ale Sylwester Stallone, jak już się, że tak powiem, podpiął pod film, no to pierwsze co zrobił, dla wszystkich, którzy nie znają Sędziego Dredda, Sędzia Dredd w komiksie nigdy, ale to nigdy nie jest pokazany bez hemofonu, powiedzmy, bez hemofonu, jakby to powiedzieli 4 pancerni, zawsze jest. A skoro pojawiał się Sylwek Stalowy, no to musiał być, ponieważ on jest gwiazdą, on chce, wiadomo, ten jego słynny już grymas twarzy, Adrian i w ogóle i tak dalej, więc pojawia się obsada jest świetna, bo oprócz Stallona, panie i panowie, pojawia się bardzo dobry aktor Armand Assant, albo Assante, znaczy jak się wymawia, prawda. Rewelacyjny, chyba na jeden z najlepszych, spokojnie, półka jeszcze wyżej niż Al Pacino, czyli Max von Sydow, naprawdę świetnie. No i pojawia się komik, którego możecie pewnie też kojarzyć z kilku gubawych filmów, między innymi z Adamem Sandlerem, czyli Rob Schneider. Jak dobrze pamiętam, Rob Schneider też miał chyba swój epizod w Pacific Rimie jako operator głosowy. Możliwe, ta osoba, która kierowała całym systemem komunikacji. Chyba tak, możliwe, przynajmniej, że nie pamiętam. Ale powiem ci szczerze, no... Ja wolę bardziej starego Dredda od nowego z jednego właśnie głównego względu. Ja jestem bardzo dużym fanem Sylwestra Stallone. Tutaj niestety to jest mój taki, można powiedzieć, guilty pleasure, nie? O, pozdrawiam przy okazji moją siostrę Halinę, ona uwielbia po prostu Stallona od zawsze. Po prostu zakochała się, jak zobaczyła jego nagi tyłek w Tango i Cash. O nie. Co się zobaczy, nie odzobaczy. Ale wracając. Ja bardzo lubię właśnie starego Dredda w podejściu do uczuć, które pokazuje Stallone jako Dredd. Prawda, tam było zachowane bardzo dużo rzeczy, które nie powinno być, czyli na przykład chociaż pokazanie twarzy. To mnie wkurzyło osobiście, jak oglądałem po raz pierwszy świadomie, bo oglądałem ten film wiele lat temu jako dzieciak i po prostu jak to dzieciak, bawiłem się. Słuchaj, ja jestem jednym pewnie z 2 osób na świecie, które widziały ten film w kinie. No właśnie. Ale wracając właśnie. Ten film właśnie urzekł mnie pod kątem tego, jak został ukierunkowany Dredd jako człowiek, bo mimo wszystko ta fabuła z Dredda, z Sędziego Dredda w filmie była pokazana w komiksach, ale jako, jak to się nazywało, Alternate Future Dredd, czy jakoś tak. I tam do tej pory też nie było pokazania twarzy Dredda. I po prostu to mi się tak spodobało, te nawiązanie, te uczucia, to wszystko, co było tam, że po prostu technologia na dodatek, która jest teraz obecna w chwili obecnej, masło maślane, ale chodzi o zmienną amunicję w pistoletach. To jest teraz możliwe i to bardzo jednym przełącznikiem. Obecny karabin M4A1S chociażby, nie? On ma jeden mały przełącznik, który po prostu pozwala zmienić tryb magazynka na przykład na zapalającą amunicję albo coś tego desy. To się dzieje teraz.
To jest świetna rzecz. Dlatego u mnie Sędzia Dredd, nie Dredd, Sędzia Dredd jest na 9. miejscu. Bardzo lubię film, ale to jest właśnie moja opinia. Taka ciekawostka dla was, dla wszystkich, którzy nie widzieli albo nie widzieli dwójki właśnie, czyli tej z Karlem Urbanem i z Liną Hedają, po raz wtóry wcielając się, tam przez cały film przebrzmiewa taka piosenka. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jest to piosenka pana, którego pewnie większość z nas nie lubi, albo nie zna, albo nie kocha, Justina Biebera. Tylko piosenka jest specjalnie zmutowana, zmiksowana, jest zwolniona 5000 razy, czy jakoś tak, że ona brzmi bardzo psychodelicznie i tak dalej. Jak dobrze pamiętam, to kiedy oni biorą ten narkotyk slow-mo, tak, to wtedy ta muzyczka gra. Piosenka wbija, tak. Także okazuje się, że popatrzcie, można obejrzeć cały film, dobry film i dokładnie mówisz, ale fajna piosenka, potem ktoś ci go przyspiesza 50 razy, mówisz, a tam jest, nie wiem... Baby! Jakoś tak, bo tak naprawdę chciałem piosenkę zaśpiewać, ale mi weszło do głowy Backstreet Boys z moich młodzieńczych lat. Vanilla Ice. Tak. O, to proszę bardzo. Skończy się live dzisiaj w minusie, jak Thanos ginie w Endgame. Spokojnie, no skończymy jak skończymy. Umawialiśmy się, że... spoilerować. Dokładnie, no nie wiadomo. Wiadomo jak jest. Dobra, powiem tak, ja znowuż polecę grubo. Wojna Światów z 1953 roku, tak, bo ta nowa wersja z Tomem Cruise'em Stevena Spielberga niespecjalnie mnie przekonuje, a ta pierwsza, ona nawiązywała dosyć konkretnie do tego, audycji radiowej pewnie, co Orson Welles, tak. Orson Welles, kiedy prowadził swoją audycję radiową i tak to robił bardzo dobrze, że ludzie nie wiedzieli, byli przekonani, że to nie jest audycja radiowa, tylko że to jest relacja, że on relacjonuje atak i wychodzili z domu, patrzyli w sufit, chciałem powiedzieć, patrzyli w gwiazdy, mówili, co się dzieje, o co chodzi. Się okazuje, że nie. Orson Welles, panie i panowie, to ten facet, który stworzył przez krytyków wielu uznawany za najlepszy film świata, czyli Obywatel Kane. I tak, rzeczywiście tamten film dla mnie jest najciekawszym, najlepszą wersją Wojny Światów, jaką do tej pory dostaliśmy. Ja osobiście lubię Spielbergowską wersję tylko jako młodzian, bo ja tej starszej wersji nie oglądałem niestety, nie miałem okazji, a ta nowsza wersja jest po prostu nie tylko, że tak powiem, tak jakby filmem, który oglądałem razem z moją dziewczyną, ale po prostu w naszej jednej z ulubionych serii filmów, czyli w Strasznym Filmie było nawiązanie do tego i w sumie jeszcze bardziej spotęgowało tak jakby tak, ta scena, kiedy ojciec zwał się i bawią się tymi guzikami, żeby otworzyć drzwi, tak no jak najbardziej. Dokładnie, tak, dokładnie. Wiadomo jak jest. Dobra. Przechodzimy do miejsca 8 u ciebie. Dzień Niepodległości, rok 1996. Pierwsza część, panie i panowie, pierwsza część. Tak, bo niestety Odrodzenie nie przekonało mnie aż tak bardzo, to był pierwszy sequel, który po prostu starszego filmu, którego po prostu nie urzekł mnie aż tak bardzo. Odrodzenie było fajne pod kątem efektów specjalnych i w ogóle, ale fabuła troszeczkę była dziurawa jak ser szwajcarski, tak a little bit. Ale jeżeli chodzi o pierwszy Dzień Niepodległości, to był bardzo fajny koncept ukazania, jak inwazja obcych może tak naprawdę w dzisiejszym świecie przebiec oraz fakt, jak możemy przeciw niej walczyć, bo obcy użyli tak jakby swojego, w cudzysłowie mówiąc, sygnału. I tam niektórzy ludzie po prostu ogarnęli, że ten sygnał tak naprawdę jest rytmiczny, on zanika. Co może oznaczać? O kurde, oni chcą nas zabić. Jak zniknie zasięg, nie? Po prostu Dzień Niepodległości jako film o inwazji obcych jest jednym z lepszych, moim zdaniem. Pomijając oczywiście filmy o inwazji obcych typu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. Bo to jest zupełnie inny gatunek, moim zdaniem. Bo filmy o inwazji obcych, a filmy o porwaniach o obcych. Jeżeli chodzi o właśnie Dzień Niepodległości, to film o inwazji obcych jeden z lepszych i mogę go z szczerego serca polecić. I w sumie, dajcie moment. No wiesz, to poczekamy chwilę, aż Lincoln wróci. Dobry film rzeczywiście, fajna obsada. Jest z nami tutaj obecny. Proszę bardzo. Will Smith, czyli Kapitan Hill, bo obsada rzeczywiście dobra, bo oprócz Willa Smitha pojawia się między innymi jeszcze Bill Pullman, którego możecie kojarzyć też z różnych dobrych filmów, bardzo dobry aktor Bill Pullman, o obsadzie mówię, a potem po raz wtóry akurat jest to film stworzony przez kolejnego klasyka gatunku, czyli Roland Emmerich. To jest ten facet między innymi odpowiedzialny za Gwiezdne Wrota, Stargate, z Kurtem Russellem oczywiście, za Uniwersalnego Żołnierza. Daj moment, te Gwiezdne Wrota, w których chyba grał Lawrence Fishburne?
Nie, tam nie było Lawrence'a Fishburna w tych Ale pamiętam właśnie, że był jeden Afroamerykanin, który wyglądał bardzo podobnie do niego. Tak, pojawił się. No niestety ostatnimi czasy Roland Emmerich zrobił 2012, pojutrze zrobił Godzillę, tą z Matthew Broderickiem, z Jeanem Reno. Tą nową? Nie tą nową, tą starszą, tą z lat 90. Jeanem Reno, Matthew Broderickiem. Tam, gdzie oni na samym końcu wchodzili do gniazda i były jaja Godzilli? Jakoś tak, chyba. Nie pamiętam, ja to widziałem pierdyliard lat temu, więc tak to było. I rzeczywiście dobre kino, fajnie zrobione. Też przyznam się szczerze, też widziałem w kinie, bo to rzeczywiście akurat było coś takiego. Tak jak właśnie mówiłeś, tak jak mówiłeś przy okazji tego, że to jest sci-fi i to jest sci-fi, tak mówię przy okazji Bliskiego Wschodu, tak samo jak na przykład tutaj na pewno się Galeria Horroru z nami zgodzi, że zarówno Obecność, jak i Freddy Krueger to są horrory, ale to są całkowicie inne gatunki. Jakkolwiek śmiesznie by to są podgatunki. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, jakkolwiek by to śmiesznie nie Obecność zabrzmiało. ja bym w sumie zaliczył do filmów o opętaniach, a Koszmar z ulicy Wiązów to slasher? Żeby nie skłamać? Slasher, zgadza się. Kali, jaki jest wasz ulubiony film sci-fi? O tym pewnie opowiemy za jakieś 8 godzin. Zacznijmy od tego, że ja już tutaj dam mały spoiler. Moje pierwsze miejsce jest ex aequo. Bardzo ładnie, tak. Bardzo ładnie. Także zobaczymy. Więc... Dobra. Co teraz mieliśmy 8 miejsce u ciebie. Zobacz, jakieś pytania są. Tak, Godzilla tutaj podpowiadają nam, że z 98 roku. Ta, która miała podobną czcionkę na plakacie jak Obcy w sumie. Obcy. Jak dobrze, panie tak, podobno. U mnie na miejscu 8 film, który sprawił, że po raz wtóry dostaliśmy przełomowe efekty specjalne, że animatronika wróciła do łask, mimo że tak naprawdę od wielu lat. Daj mi kilka zagadek na temat tego filmu, bo już chyba wiem, o czym mówisz. Lata 90. Bodajże 93 rok, bo byłem wtedy w 7 klasie podstawówki. Reżyser jest również klasykiem gatunku, jest wizjonerem. W jednej z ról występuje Matthew Vaughn. To jest ten facet, który wystąpił w tym filmie Polowania Druchny, Wedding Crashers bodajże. Nie lubię takich filmów, więc nie wiem. Nie wiesz w tym momencie. Co by ci można jeszcze powiedzieć, żebyś... Pojawia się w nim facet, którego możemy kojarzyć z filmu Mucha Cronenberga, czyli Jeff Goldblum. Pojawia się pani, którego możemy znać z filmów Davida Lyncha, czyli Laura Dern. Czy to jest Jurassic Park? Oczywiście, że tak. Jurassic Park Stephena Kinga. Steven Spielberga, ale walnąłem. Nabudowuję i w topa. Nie ma problemu, stary, serio. No spina. I słuchajcie, i rzeczywiście Steven Spielberg pokazał, że to można było zrobić. Dinozaury, ludzie zakochali się w tym momencie w dinozaurach. Dinozaury wróciły do łask, bo tak naprawdę od czasów, kiedy mieliśmy animacje poklatkowe, jakieś tam mniej lub bardziej udane, między innymi z King Konga, z 1935 roku, to nie było. A to nagle sprawił, że efekty specjalne, mimo że są ogromne luki w fabule, między innymi jak dinozaur otwiera sobie drzwi klamką i tak fajnie widać rękę bodajże jednego z operatorów, jak otwiera. Można? Oczywiście, że można. Tak. Wiadomo jak jest, to są błędy filmowe, to jest temat na osobny odcinek, ale tak, według mnie, zresztą na mojej liście dużo będzie filmów, które sprawiły, że technologicznie, technicznie gatunek oraz kinematografia ogólnie poszły do przodu. A u mnie sporo jest właśnie filmów, które wywarły na mnie jakiś wpływ w sumie. Ja bardziej na to patrzę. Ja lubię kinematografię ogólnie, ale wiesz o co chodzi. Bardziej te filmy, które wpłynęły na mnie jako człowieka. I w sumie moje 7. miejsce do tego nawiązuje. Proszę bardzo. Dobra, to... Zaraz jeszcze. Krzysztof Kubiak, Jurassic Park, wstyd się przyznać, ale jeszcze nie widziałem. Normalnie stary, dostajesz żółtą kartkę. Jak w piłce nożnej, jeszcze 5 żółtych kartek i wypad z boiska. A ja nie oceniam, bo ja tutaj przyznam się chyba do największego grzechu jako fan filmów science fiction. Nie widziałem nie oglądałem nigdy Odysei Kosmicznej. O, widzisz, proszę bardzo. Nie miałem okazji i nigdy nie miałem po prostu moodu, że tak się wyrażę. Nigdy nie miałem moodu na ten film. A wiem, że to jest poważne kino i trzeba je zgłębić bardziej. Nigdy po prostu nie miałem... To jest film, do którego ja ogólnie przypowiem ci tak, ja nie jestem w ogóle i to powtarzam po raz miliardowy, fanem Stanleya Kubricka, ale potrafię docenić dobre kino. To, że na przykład, że na przykład ja no nie wiem, jaki jest teraz wykonawca modny polski. Nie wiem,
Kupicha. A co on, no nieważne, no nie znam. Ja nie słucham polskiej muzyki. Nergal, on jest sławny na świat w sumie. O, proszę bardzo, to, że akurat Nergala znam jego muzykę, no ja bo tak kiedyś stwierdziłem, że jestem ogólnie fanem metalu, więc stwierdziłem, że mam takie dziwne założenie, taką dziwną zasadę, że... Marcin, zerknij na obrazek. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mam taką dziwną zasadę, że nie wypowiadam się na tematy, na które nie mam pojęcia, więc stwierdziłem, że akurat tam było wtedy, kiedy Nergal był chory i tak dalej, że przesłucham jego płytę, żeby wiedzieć, o czym chodzi, o co chodzi. Przesłuchałem, w ogóle mi się nie podobało, w ogóle mi nie zrobiło. Ja jestem bardziej człowiekiem z podznaku Ozzy'ego Osbourne'a, Iron Maiden i Rammsteina, ale w tym momencie mogę powiedzieć, słuchajcie, przesłuchałem i wiem o co chodzi. Witam Wampirzyce, cześć, fajnie, że jesteś. Myślałem, że Wampirzyca się ma. Oczywiście, że sok jabłkowy. Drogi algorytmie, my pijemy tylko i wyłącznie herbatkę oraz sok jabłkowy, wszystko dokładnie. Mocno bezalkoholowe. Dobra, to ja przejdę może do mojego 7. miejsca, bo ja mam tu kilka zagadek dla was, bo ja się założę, dam sobie odciąć rękę, że 80% osób tutaj oglądało tę serię seriali. Słuchajcie, jeszcze zanim coś powiesz, nie znamy swoich dziesiątek. Gadaliśmy wcześniej przed programem, ale nie ujawnialiśmy. Tak, nie znamy. Dokładnie, no. Dobra, jedziesz. Dobra. Więc tak, seria zaczęła się w roku 1993 i idzie do tej pory. Sezonów jest około 25. Mowa o serialu, panie i panowie. Serialu dla dzieci, jeszcze tutaj zaznaczę. Główną zaletą tego serialu, że serial uczy o tym, że współpraca buduje, a niezgoda rujnuje. Pierwszy sezon wpływał na fabułę w ten sposób, że z DNA dinozaurów zostały podjęte jakieś czynniki i dzięki temu powstały tak zwane morfery. Morfery, panie i panowie, morfery. Dobra, ktoś już wie? No, bo słowo klucz morfer, bo to w każdym sezonie jest. Morfer. Mhm. Ja akurat na jakiś czas temu się domyśliłem, ale poczekamy, no. Podpowiem wam, że były też filmy kinowe. Tak. Był raz, dwa, 3 filmy kinowe, w tym jeden był w 2017, jak dobrze pamiętam. I kolejny... Proszę zaznaczyć komentarz Martens. Nie no, moja dziewczyna mnie zna za dobrze. Dokładnie, mówię tu o Power Rangers. Bądźmy ze sobą szczerzy. To jest sci-fi. Tego nikt nie umie. Jak do chuja może zrobić coś, żeby lateksowy kostium pojawił się na tobie? No do tej pory nie można. Ale wracając, Power Rangers nie tylko uczą praktycznie jak współpracować, jak żyć w społeczeństwie, ale o tym, że po prostu zło jest złe. Po prostu pokazują. On robi coś takiego. Uważaj, on jest zły. To jest idealny serial dla dzieci, który po prostu pokazuje, że nie wiem jak nawet to ująć, po prostu uczy. To jest jeden z niewielu serialów akcji, który naprawdę może uczyć. Chociaż są, jak dobrze pamiętam, 2 sezony, które podchodzą pod fantasy i to są sezony jakby to jest Mistyczna Moc, Mystic Force oraz Lost Galaxy. Tam sci-fi jest tylko i wyłącznie temat podróży w czasie, a te wszystkie moce Power Rangersów są stricte mityczne. Więc wiecie. Power Rangers, jeżeli chodzi o to, wszystkie sezony są na Netflixie. Polecam wam je obejrzeć nie tylko z powodu tego, że fabuła jest dosyć fajna. Ona jest spójna, tam praktycznie zero plot holi. No shit. Ja oglądam Power Rangers praktycznie od samego początku. Jestem gigantycznym tardem tej serii. Ja po prostu znam każdy sezon na pamięć, znam każdą piosenkę na pamięć, każdy czynnik na pamięć. Tam nie ma plot holi. Ja tak mam z Dynastią. Tego nie da się opisać w żaden sposób. Tam nie ma plot holi, a to ma 25 sezonów po minimum 23 odcinki jeden. Jak to mogli zrobić? Jeszcze w ogóle jak to się nazywało? Odcinki wspólne, że Rangersi z poprzednich serii przychodzili do nowej części, żeby pomóc tym pierwszym, żeby zwalczyć zło z obu serii. Takie, super, świetna sprawa. Jest? Ja takie właśnie bardzo rzeczy kolaboracje lubię, są świetne tam. Kolaboracje są świetne. A na dodatek aktorzy. Obsady aktorskie są brane pod uwagę nie tylko pod kątem tego, że wiecie, wymogi co do koloru skóry, etc., etc. Zacznijmy od tego, że Power Rangersi powstali na samym początku w Japonii jako Super Sentai. I po prostu wszystko jest brane pod uwagę, jaki charakter miała postać z japońskiej wersji, żeby dać aktora do wersji angielskiej. Oni są tacy ogarnięci, mnie to po prostu przeraża. Ja sam nie umiałbym zrobić aż tak dobrego planu logicznego. Nawet sądzę, że Stephen King by tego nie umiał zrobić.
To jest moja opinia. Power Rangersi na 7. miejscu, cała seria, 25 sezonów, polecam obejrzeć. Tutaj świetnie. Jest komentarz od PWP, sędzia Dreda, teraz Power Rangers, masakra. Jak zauważyłeś, Lincoln podchodzi inaczej do sci-fi. On niekoniecznie na zasadzie sensu stricte tylko i wyłącznie filmu, akcji, tylko dosyć głębiej inaczej. Zresztą sci-fi to nie tylko akcja. Tak jak już mówiłem wielokrotnie na wiele tematów. Tyle opinii, ile ludzi. W Polsce jest 38 milionów selekcjonerów piłki nożnej, każdy się zna na polityce, każdy się zna na pogodzie, każdy się zna na wszystkim, także czemu nie? Ja akurat... ja się wypowiem jeszcze w ten sposób. Ja Power Rangersów oglądam praktycznie od 5 roku życia i do tej pory cały czas śledzę każdy sezon, jak idzie dalej. Do tej pory są tworzone. Ostatni sezon nazywa się Beast Morphers i rzeczywiście tam jest wzięte pod uwagę dużo problemów społecznych i to nie mówię o poprawności politycznej, tylko o różnych aspektach życia w społeczeństwie. Te seriale nie tylko są po to, żeby o kurde, jest fajny człowiek, ma fajną bransoletę, kostium. Uczą też. Ja, jako rodzic, jeżeli będę miał dziecko w tym popieprzonym kraju, za przeproszeniem, to będę jak mojemu dziecku na samym początku, zamiast dawać mu telefon do ręki, masz, obejrzyj sobie Freeza, który kąpie się w kulkach, puszczę mu na Netflixie Power Rangersów, żeby nauczył się, co to jest współpraca, co to jest po prostu zaangażowanie społeczne oraz to, że praktycznie właśnie zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. To każdemu rodzicowi bym polecił. Po prostu Power Rangers. Mój syn bardzo nagminnie ogląda Psi Patrol, a to akurat ta sama zasadność. Tak, to sama zasadność. Dobra, ja nie będę kłamał, ja też obejrzałem kilka odcinków Psiego Patrolu i w sumie mi się spodobało. To jest taka... ja z Wiktorem na Psim Patrolu byłem w kinie. To jest w sumie podobny efekt, jak osoby takie jak ja w moim wieku lubiły My Little Pony Friendship is Magic. Że po prostu to była odskocznia od strasznego świata, że można po prostu obejrzeć coś dobrego, że coś się dobrego dzieje w sumie. To można tak odebrać w sumie. Lincolnie, przerwę ci na chwilę, bo tutaj są dwa ważne komunikaty. Pierwszy jest od Wampirzycy. Dałam 100 subskrypcję satysfakcjonujące. Dziękuję bardzo. I tutaj jeszcze Marcin. Super po prostu, panie i panowie. Nie przygotowałem się, ale brawka dla was. Fajnie, że jesteście. Super, świetnie widać, że Gwiezdne Nawet Wojny też się cieszą. Będzie aktor z paradokumentu. Słuchajcie, powiem wam w tym momencie, już wam mogę. Zaprosiłem już aktora z paradokumentu, z takiego serialu telewizyjnego Szkoła. Nie będę mówił, jak się nazywa, bo na razie jesteśmy na etapie dogadywania detali. Są 3 osoby zaproszone w tym momencie przeze mnie do pojawienia się w odcinkach na żywo. Nie będę mówił kto, gdzie, co, jak i kiedy, bo wiadomo, nie wszystkim pasuje. Z Lincolnem też chyba umawialiśmy się już z 2 miesiące temu, bo rzeczywiście okazało się, że niespecjalnie nam się terminy zgrywają. No. Akurat ja w przyszłym tygodniu mam urlop, więc możemy sobie spokojnie... I w sumie na pytanie Filipa mogę odpowiedzieć. Dobre pytanie. Co to za serial opowiada o grupie kibiców Legii z warszawskiego osiedla? To jest zbyt łatwe, stary. Blok Ekipa. Dokładnie, mamy, lecimy dalej, panie i panowie. Tutaj zobaczcie, panie i panowie, nie będę tam tłumaczył. Słuchajcie, u mnie teraz miało być miejsce 7, więc ja już powiem o tytule, który już poruszałem wcześniej. Tym razem akurat będzie to właściwie nie 1, a 3 filmy, bo jak oczywiście myślę, jest to trylogia, która według mnie, co prawda zakończenie 1 było jajem i nie było planowane 2 i 3, ale jak to bardzo często się zdarza w tego typu sytuacjach, producenci przyszli: panie reżyserzu, panie Roberto reżyserzu, kasa. Czy jedną z głównych postaci jest mak latający? Mak latający? Oczywiście, że mak latający. Nie będziemy dłużej trzymać. Panie i panowie, powrót do przyszłości. Całym sercem wysyłam ci buziaki do Irlandii. Szanuję. Dziękuję bardzo. Ja za ciebie po odcinku wypiję bezalkoholowego Guinnessa. Świetne. W sumie wybacz, że przerwę, ale Guinnessa, przypomniałeś mi. Kingsman Secret Service. Pozwólcie, że dokończymy już szklaneczkę Guinnessa. Rzeczywiście tutaj Guinness to jest cała epopeja, tego nie pijesz. Jak kiedyś się spotkamy, kiedyś mnie nauczysz. Dobrze, to się samo piwo się nalewa 2,5 minuty. I słuchajcie, sytuacja jest taka, że film był przełomowy. Jak mówiłem wcześniej, Robert Zemeckis planował tylko i wyłącznie pierwszą część. Zakończenie 1 było po prostu zmienione na jajo, że może będzie fajnie. Potem się okazało, że super. Pomysłów było mnóstwo. Mówiłem o tym. Patrzcie, znowu się odwołuję do tego, co mówiłem, a to nie ten kanał był. Nie na tym kanale, ale w każdym razie pomysłów było dużo, mnóstwo różnych. Producenci mieli pomysł, żeby
DeLorean, czyli wehikuł czasu, był szafą, miał być lodówką, były różne pomysły. Pewnego dnia w ogóle przyszli i kiedy już napisali scenariusz, kiedy już wręczyli ekipie od product placement, czyli od lokowania produktów, no to przyszedł do Roberta Zemeckisa, producent, i mówi: słuchaj Robertu, jeżeli zamiast DeLoreana będziemy mieć Forda, chyba bodajże jakiegoś Mustanga, to General Motors nam da tam ileś tam aut i mnóstwo pieniądzurów dadzą. A co na to mówi Robert Zemeckis? Doc Brown nie jeździ jakimś pieprzonym Fordem. Dawać mi DeLoreana. Proszę bardzo, można. Film, w ogóle cała seria i rewelacyjna w każdym aspekcie, od efektów specjalnych przez postacie, czy to Michael J. Fox, czy to jest Doc Brown, czyli Christopher Lloyd oraz inne postacie, które się pojawiają w filmach. Świetnie, naprawdę świetnie. Biff Tannen, super rewelacja. To jest Billy Zane się pojawia bodajże i w drugiej części swoją karierę rozpoczął taki w tym momencie już bardzo znany, a wtedy jeszcze nie, aktor Elijah Wood. Także, czy Elijah się chyba bodajże mówi, no nieważne, wiadomo o co. Tak jak bardziej był taki film The Book of Eli, no to jest Eli. Tak, dokładnie. Był taki film z Denzelem Washingtonem. Także w każdym razie dla mnie rewelacyjna cała. Wybrali Dziki Zachód, miał być starożytny Rzym, taki był pomysł, ale skończyło się na tym. W sumie cieszę się, że był Dziki Zachód, bardzo się cieszę, że był Dziki Zachód. Lepiej, fajne brechy. Jako fan mitologii bardziej wolałbym właśnie starożytny Rzym, ale mimo wszystko cieszę się, żeby to był Dziki Zachód, bo wtedy był ten klimat. Emmett Brown mógł się upić i powiedzieć po prostu: POV, w przyszłości będziemy mieli automobile, nie będziemy potrzebowali koni. To jest POV, żeby nie było. Ale właśnie, jeżeli chodzi o Dziki Zachód, to zacznijmy od tego, że w tamtym okresie czasu westerny chyba miały swój peak, no nie, że tak, to po prostu były na szczycie popularności. Zdarza się, bo potem niedługo po tym i wtedy dostawaliśmy przecież bez przebaczenia, dostaliśmy Jeździec znikąd, były Tańczący z wilkami Kevina Costnera, oczywiście dwa wcześniejsze filmy to Clint'a rzeczywiście szalały. Dobry, zły i brzydki? Chyba też? Nie, Dobry, zły i brzydki były dużo wcześniej. To był dopiero początek kariery Clint'a Eastwooda, bo to było... Nie no, mi się przypominało właśnie zawsze Dobry, zły i brzydki, bo ostatnio grałem w grę, która nazywa się Red Dead Redemption 2, polecam, świetna gra. Ona jest właśnie o westernie i zawsze po prostu, jeżeli chodzi o westerny, to jest pierwsza myśl, która mi przychodzi w sumie. I od tamtej ery, kiedy rozpoczął się właśnie Dobry, zły i brzydki, to wtedy właśnie powoli wzrastał ten fan na westerny i do tej pory chyba trwa. Jak ktoś zrobi dobry western, to praktycznie sale są zapełnione. Chyba dobrym przykładem jest tutaj Tarantino, jak dobrze pamiętam. Nienawistna 8, Hateful Eight. Dokładnie. Tutaj piszecie. Teraz Marcin polewa coś mocniejszego. Mam cały dzbanek herbaty przygotowany. Bodajże chyba PWP mi kiedyś stwierdził, że byłoby dobrze, żebym nie musiał jechać. Dobra. Król westernów to Leone, a ja bym polimeryzował i chyba bym powiedział, że bardziej John Ford mi się wydaje jest królem westernów, ale to tak jak mówię, tyle opinii, ile osób, a Sergio Leone oczywiście jeden z guru filmów. W sumie ja się cieszę, że tutaj dyskusja jest w zajebiście mocnej kulturze pomiędzy osobami, że po prostu pogadamy troszeczkę, możemy wymienić się argumentami, ale zawsze na końcu stukniemy się szklankami. To jest świetne. Ja rzadko kiedy mam opcję pogadać tak z osobami i w sumie jest 23:30, mamy jeszcze 4,5 godziny. Mam zapas jeszcze 6 piw. Powiem szczerze, tak, akurat tak się rzeczywiście udaje i to zarówno ja, jak i moi moderatorzy, którym jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, pilnują za to. A żeby było śmiesznie, to na dobrą sprawę do tej pory nie przypominam sobie, żeby był nagle ktoś, komu dajemy bana czy coś, który by się po prostu nie wypowiadał beznadziejnie. Ludzie mają pojęcie na ten temat i to jest dobre, bo tak na dobrą sprawę ja bardzo chętnie porozmawiam z kimś, kto ma przeciwne zdanie, bo to o to z wszystkim chodzi. Ale w momencie no właśnie między innymi wymiana naszych... Ja panu nie przerywałem. Przepraszam. Między innymi chodzi o naszą wymianę zdań na temat Dreda, że ty masz podejście A, ja mam podejście B, ale mimo wszystko nie bijemy się na Stadionie Narodowym, tylko rozmawiamy i pijemy dobre herbatki, nie? Oczywiście, że tak. Wiadomo, panie i panowie, jak jest. Herbatka z prądem, pisze wampirzyca. Nie, ja wychodzę z takiego założenia, że herbata to jest najlepszy napój stworzony przez matkę natury i nie skalałbym jej nigdy. A poza tym chyba 10, może 12 lat temu próbowałem herbatkę chyba z rumem i chyba z łychą. I przyznam szczerze, że smakowało po prostu beznadziejnie i od tej pory już nie. Jest jeden przepis na dobrą herbatę.
Jeżeli chodzi o alkoholową, tutaj chodzi o dosyć drogą niestety, bo chyba litr kosztuje jakieś 350 zł, brandy. I tam do herbaty dosłownie daje się chyba 100 ml na pół litra, ale wtedy herbata smakuje nie to, że kopie, tylko po prostu powiem po angielsku, bo mam teraz zdanie po angielsku. Increasing the taste by the level of the god. O tak opowiem. Pięknie. Bardzo. Bardzo. Nie, Łukaszu, nie jest złychą. Naraz osobno było. Dobra. Poświetl zdanie Dawida M., bo on tutaj też walnął bardzo dobrym sci-fi w sumie. Kapitan Planeta po części jest sci-fi. 5 mocy, które łączą się w jedno i do tej pory nie zostało wyjaśnione przez naukę. To jest bardzo ładne podejście w sumie. Dawidzie, mam dobrą wiadomość dla ciebie. Będzie. Aprobata. Jest tak, jak najbardziej jest w trakcie prac preprodukcyjnych, więc Kapitan Planeta w końcu będzie Captain Planet, he's a hero i tak dalej, mogę mówić, wiadomo jak jest, bo wszyscy pamiętamy Gaję, Matkę Ziemię i tak dalej. Także, na dodatek jeszcze wyjaśnienie siły serca, pierścienia serca, to było fajne, że to siła woli osoby, która dzierży pierścień, może i tylko wyłącznie wezwać jego moc, to jest nawiązanie do Green Lantern, do komiksów. Do komiksu, nie mieli z tym rewelacyjnym filmem z Ryanem. Ty też się śmiałeś pewnie, jak był Deadpool 2 i Ryan, Deadpool cofnął się w czasie, żeby zabić Ryana Reynoldsa, który podpisywał skrypt do Zielonej Latarni, prawda? To będzie cudowne. Oczywiście. No dokładnie. Tak. Dobra, słuchaj, mamy, lecimy dalej. Miejsce numer 6. Ty już powiedziałeś swoje, więc ja teraz powiem i u mnie na 6 jest Terminator 1. Terminator 1, panie panowie. U mnie Terminator to bardziej 1 mimo wszystko. Ale jedynka. Ja ogarniam Terminatora jako uniwersum, ale jeżeli chodzi o Terminatora 1, to chciałem go dać na listę tylko ze względu na to, że to jest zajebisty punkt odniesienia, żeby rozpocząć przygodę z Terminatorem. Bo mimo wszystko, żeby zrozumieć cały kontekst Terminatora, trzeba obejrzeć jedynkę, dlatego ja w mojej liście dałem Terminatora 1, żeby powiedzieć wam troszeczkę o nim, żebyście, jeżeli nie znacie franczyzy, to możecie z nią właśnie zacząć troszeczkę przygodę z Terminatorem. A Terminator to jest bardzo, bardzo fajny temat, ponieważ on nie tylko wybiega za filmy, ale też za komiksy, za gry, a co jest najlepsze, za parki rozrywki. Jest kanoniczny park rozrywki w Disneylandzie, bo Disneyland to jest kompleks parków rozrywki, żebyście nie mieszali pojęć, nie? W Disneylandzie jest park rozrywki na temat Terminatora i tam po raz pierwszy pojawił się Terminator T-Million, który jest Skynetem, który potem jest pokazany w Terminator Genesis, który potem nie wiadomo. Ale wracając. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody z Terminatorem, to Terminator 1 jest świetnym miejscem, mimo że można obejrzeć Terminatora 2, nie znając Terminatora 1 i tak zrozumiecie koncept. Terminator 1 jest nie tylko dobrym punktem odniesienia, żeby rozpocząć przygodę z Terminatorem, ale też, jak już wspomniałem, jestem fanem obcego, gigantycznym fanem obcego i Terminator 1 jest to pole testowe, na którym były wykorzystywane efekty przed Obcym 2. Więc Terminator 1 szczególne miejsce w moim sercu. Mimo wszystko, że wolę 2, ale tutaj dałem 1. Jedynka rzeczywiście przełomowy, wiele rzeczy, które tak jak mówiłeś wcześniej, Cameron wykorzystał w drugiej części, wykorzystał w jedynce. Jest taka jedna scena, możecie kojarzyć, kiedy Sarah... W 2 czy 1? W jedynce, kiedy Sarah Connor wraz Linda Hamilton i Michael B. z Arnoldem, z Kylem Reesem i wchodzą do samochodu i wycofują. I nagle na maskę wskakuje Arnold, czyli no wiadomo T-800. I w tym momencie on rozbija pięścią szybę, no i tam próbuje ich złapać. Okazało się, że nie da się tego zrobić tak jakby chcieli, czyli żeby było. Więc co zrobił James Cameron? Zrobimy to od tyłu. Czyli Arnold rękę wyjmował, kręcili z boku. Obok była ściana, którą przesuwali, auto się w ogóle nie ruszało i w tym momencie to wyglądało po puszczeniu od przodu, jakby rzeczywiście ta ręka szła i ściana się przesuwała. I identyczną zasadność stworzył, kiedy w 2 Obcego macie scenę, kiedy Ripley jest zamknięta w tym laboratorium i jeden z obcych, czy ten facehugger jest uwolniony. I on w tym momencie ma, proszę bardzo, o to chodziło. I on w tym momencie ma skoczyć na stołek i potem ma skoczyć dalej w kolejnym ujęciu. I próbowali rzucić go i okazało się, że nie mogę. A James Cameron mówi co? Połóżcie go na stołku, przywiążcie mu do ogona żyłkę i pociągnijcie go. Potem puścimy taśmę od tyłu i będzie wyglądało, że on po prostu skacze. I dokładnie tak jak mówiłeś wcześniej, identyczna zasadność jak przy okazji Terminatora była w tym filmie. A kiedyś Michael Biehn zapytany,
mówi, jak ci się pracowało z Arnoldem? On mówi, no ja nie pracowałem z Arnoldem. Ja ciągle od niego uciekałem, bo jakby do mnie dogonił, byłby koniec filmu. Więc w momencie, kiedy ja spotkałem się z Arnoldem, no to Arnold już nie był Arnoldem, tylko to był endoszkieleton, który był operowany, animatronika, przez Stana Winstona i ekipę. Więc jak mi się pracowało z Arnoldem, ja Arnolda dopiero poznałem przy okazji drugiej części. Bo w wersji reżyserskiej oczywiście, bo wersja reżyserska drugiego Terminatora kończy się tak, że Skynet został zniszczony i Jameson został powstrzymany. Jest scena, kiedy Sarah Connor jest właśnie w tej swojej izolatce i w śnie przychodzi do niej Kyle Reese. On mówi, że nie, musi być mocna i tak dalej. I tam na planie się spotkali. Nie grali ze sobą, bo to akurat nie grali, ale spotkali się na planie. To był pierwszy, jedyny raz. Można? Oczywiście, że można, jak najbardziej. Ale rzeczywiście, zgodzę się, Terminator 1, piękna sprawa, naprawdę. Pomyślcie, facet, który robił bodajże chyba Piranie 3 albo Piranie 4, jakoś tak. James Cameron jako reżyser. Piraniokonda. Pozdrowienia, Rafał. Montował ją w Rzymie, miał gorączkę 40 stopni. Przyśniło mu się tam gdzieś właśnie ta scena, kiedy nie tylko Arnold, sam endoszkieleton wznosi się po wybuchu tej cysterny i na podstawie tego zbudował film i facet robi coś takiego, po prostu rewelacja. Ile tam było jaj, to po prostu, że nie ten kanał, Skruch, zapominasz się, nie ten kanał. Może na ten kanał też kiedyś wbije recenzja wszystkich części Terminatora. Zobaczymy. Także jak na razie oczywiście jak najbardziej Terminator. Zachęcam się jako osobę współprowadzącą. Proszę bardzo, wiadomo jak to jest. Marcin zrobi live dłuższy niż od Hobbita. Oczywiście nie od Hobbita wersji reżyserskiej albo coś. Ponoć jest wersja reżyserska 4, gdzie jest 3 minuty dłużej. Nie wiem, możliwe. Powiem ci tak, jako fan Terminatora, nie jestem gigantycznym fanem, ale jako po prostu entuzjasta Terminatora z chęcią bym obejrzał mimo tych 4 minut. Ja obejrzałem wersję reżyserską Obcego 2, mimo że to było tylko i wyłącznie chyba tam na tamte standardy tylko 15 minut. Pragnę przypomnieć, że wersje reżyserskie starszych filmów miały po 20-30. To jest zabawne, przyznam ci szczerze, że odnośnie Obcego. Ja widziałem wszystkie 4 pierwsze części Obcego, wersję zwykłej reżyserskiej. Oryginalnej kwadrologii, nazywajmy to tak, oryginalna kwadrologia. A to nie będę się chwalił, wiadomo, że mam jak każdy porządny fan. No i w każdym razie obejrzałem... A co masz, bo nie powiedziałeś do końca. A sekundkę, już pokażę. A z chęcią. Ja pokazałem swoje, to pokaż swoje w sumie. Książka idzie, wiem co. Ja też to mam, tylko do tej pory nie zdążyłem się wypakować, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, że tak się wyrażę, bo moja dziewczyna niedawno się do mnie wprowadziła i mieliśmy po prostu remanent, że tak się wyrażę, w pokoju. To jest nowe. To jest zupełnie nowe. Zresztą zachowaj ten kadr, jeżeli możesz. Mogę pochwalić się mini kolekcją. Obcy, chwilę. O tak o. Obcy z gry Arcade, Obcy kontra Predator, Neomorph z Covenanta, Xenomorph na 40-lecie franczyzy, Ripley na 40-lecie franczyzy z małym Neomorfem oraz Xenomorph Pikachu. Do tego proszę idzie bardzo. Jeszcze z AliExpress oryginalna, i tu zaznaczam oryginalna, na AliExpress są oryginalne rzeczy, figurka Królowej Obcy. Mam obydwa te Xenomorpha, który właśnie pokazujesz, też sobie u mnie stoją na półce, ale akurat stoją pomiędzy Królową a tak, Predatorem. Ja jeszcze dodatkowo zaznaczyć chcę, że idzie do mnie i mojej dziewczyny paczka z Australii na właśnie Funko Popy i zamówiłem dodatkowo pikselowego Xenomorfa w oryginalnym kolorystyce z pierwszego filmu, czyli z Alien, i dodatkowo idzie Obcy z Dnia Niepodległości. Więc wiecie, przymierze to jest nieporozumienie, zgadzam się, nie lubię. Bardzo nie lubię. Bardzo zgadzam się. Dobra, do Obcych. W każdym razie, krótko reasumując, trzeciego Obcego Davida Finchera, uznawanego za jednego z najgorszych, obejrzałem wersję reżyserską i stwierdziłem, to jest rzeczywiście dobry film. To jest film, który ma ręce na nim. Wersja reżyserska, rzeczywiście dużo jest fajniejsza. On wrócił do oryginału w sumie, można powiedzieć, że wrócił do oryginalnego konceptu. Poza tym mi się podobało zmiana kolorystyki w każdej części oczywiście. I nie tylko. Dodatkowo można powiedzieć, że innym nosicielem embriona Obcego był w trójce, bo to był pies. I ten typ Xenomorfa ma swoją nazwę, on nazywa się Runner. Proszę bardzo. Świetna rzecz. Nie tylko ciekawe rzeczy, ale i uczymy cały czas. U mnie na miejscu 6 kolejny film ikoniczny tak na dobrą sprawę, bo też rzeczywiście wniósł mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Film Chrisa Nolana, czyli Incepcja. O, bardzo fajna rzecz. Wydaje mi się, że no nie będę mówił oczywiście o obsadzie, no wiadomo, że Leo DiCaprio. Ja się zastanawiam, dlaczego właśnie Leo nie dostał za to Oscara. To była jego genialna rola w sumie. Wiesz co, można się zastanawiać, czemu Leo się dostał Oscara za Revenant, tak? Chyba Zjawa polska. Chyba z litości.
Słuchaj, Martin Scorsese dostał Oscara za, w tym momencie oczywiście mi wypadło z głowy, ale Martin Scorsese nie dostał Oscara za Taksówkarza, nie dostał Oscara za Wściekłego byka, a dostał za Infiltrację chyba, za Infiltrację chyba dostał. Dostał Oscara za Infiltrację, który jest nową wersją koreańskiego filmu bodajże? Jakoś tak. No jak można mu nie dać za... Rafał z Galerii Horroru lubi azjatyckie kino, więc może chyba potwierdzić. Jak można mu nie dać Oscara za Przylądek strachu, za Ulicę nędzy, za Taksówkarza, za Wściekłego byka, za mnóstwo innych genialnych filmów, które zrobił, a dać mu za coś takiego? No to tak jak mu powiedzieć, słuchaj, zrobiłeś Irlandczyka dla Netflixa, masz Oscara, bo się zasłużyłeś, może rzeczywiście więcej... Niestety to chyba były właśnie Oscary z litości i to mnie boli w sumie. Zasadzie, że ale może mimo już, wszystko może za całokształt Scorsese oraz DiCaprio dostali te Oscary w końcu i ja jestem szczęśliwy, dostali te Oscary. Może nie powinni dostać za film, ale za całokształt niestety. Dzięki Krzysiek Kubek, że wpadłeś, zapraszamy jeszcze ponownie, było w porządku. Ja zapamiętam, że ty lubisz azjatyckie kino ogółem, bo mówiłeś chyba na jednym live'ie, może się przyjęzyczyłeeś, przyjacielu. O, tutaj jest rozmowa. Dobra. Słuchajcie, moja jest Incepcja, bardzo dobre kino, nie mówmy się. Według mnie prawie wszystkie filmy Nolana coś wnoszą dobrego, są bardzo dobre albo dobre, no nie wszystkie, bo jest rzeczywiście kilka, które niespecjalnie przypadły mi do gustu, ale w Incepcji pokazał, że śmiem powiedzieć tak, gdyby nie było Incepcji, nie byłoby tej oprawy graficznej w Doktoru Strange, bo to rzeczywiście jakieś tam podwaliny były po raz wtóry. Tutaj często mówimy o tym, co dany film wniósł do gatunku, co dany film wniósł do kinematografii. Wiele z tych filmów, o których mówimy, jak na przykład Terminator 2, który dostał Oscara za efekty specjalne i tak dalej, posunęło, sprawiło, że filmy, o których będziemy mówić, że sprawiło, że gatunek, całe kino, wszystko poszło. Patrzcie, brechamy się odnośnie Awatara, a co zrobił Awatar dla 3D? Wymyślił 3D od nowa i sprawił, że to rzeczywiście w tym momencie już było jest jako ciekawostka technologiczna, która tak naprawdę umarła, mimo że ostatnio firma wypuściła telewizor 3D, gdzie można oglądać bez okularów i jest 3D, no ale to jest... To są technologie przyszłości mimo wszystko, to jest dobry kierunek moim zdaniem. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o komentarz tutaj Stixa, jeżeli mogę się wypowiedzieć. Widzę, że Lincoln wali z grubej rury. Ja nie wiem, czy ty chcesz powiedzieć tutaj o tym, że piję dużo herbaty, czy po prostu, że mówię różne kontrowersyjne rzeczy. A jeżeli chodzi o moją głowę, to mogę przyznać się, jestem z Podlasia i po prostu wiem, ile mogę sobie pozwolić. Także spokojnie, dokładnie wiemy, o co chodzi. Tutaj było, że Oscary są przereklamowane. Oczywiście, że tak jak już mówiłem wiele razy, od kiedy Miramax weszło do kina od lat, mniej więcej połowy lat 90. Oscary są przyznawane nie dla najlepszych, a dla najlepiej rozreklamowanych filmów w branży. Dobra, lecimy dalej. Chociaż ja szanuję bardzo Miramax, jak dobrze pamiętam, to studio nakręciło bajkę, zaznaczam bajkę, o jednej z najlepszych robotycznych franczyz na świecie, czytaj Bionicle. Bionicle i Maska Światła. Miramax chyba był producentem, jak dobrze pamiętam. Jak dobrze pamiętam. Jeżeli możesz, to sprawdźmy, co. Będę sprawdzał, a ty przedstaw nam swoje miejsce 5. Miejsce 5. I tutaj moje komiksowe serduszko się raduje, ponieważ to był jeden z najlepiej nakręconych komiksowych interpretacji ever. Avengers koniec gry. Proszę bardzo. Pytaliście i jest rzeczywiście Avengers jest. koniec gry. Avengers Ten film Game. zasłużył na swoje pieniądze. Fabuła genialna. Efekty specjalne genialne. Montaż genialny. Wszystko. Ten film rozwalił mi tak głowę. Ja nie będę kłamał. Płakałem po Avengers Infinity War. Kiedy zobaczyłem scenę po napisach Infinity War, gdzie było pokazane, że Kapitan Marvel ma się pojawić, ja tylko po prostu stałem i wrzeszczałem. Moja dziewczyna Marta mi świadkiem. Byliśmy razem na premierze. I potem obejrzałem Kapitan Marvel niestety na DVD po raz pierwszy, bo nie miałem okazji obejrzeć w kinie, ale potem Avengers koniec gry to płakałem na samym końcu jak bubr. To było najlepsze zwieńczenie sagi, jakie kiedykolwiek mogło powstać, pomijając Gwiezdne Wojny. To jest jeden z tych przypadków, kiedy kontynuacja niekoniecznie jest gorsza od oryginału. I tutaj Filip mówi, jaki jest najlepszy film MCU. O panie, to jakbyś spytał onanistę, czy Sasha Grey, czy Jessica Camber. O Jezu.
O Jezus Chrystus. Znamy już twoje mroczne pragnienia. Dobra, ale wracając. Jeżeli chodzi o najlepszy film MCU, który mi się spodobał, ja tutaj dałem Avengers koniec gry, ponieważ on wywarł na mnie największe wrażenie i wyciągnął ze mnie najwięcej emocji, ale jeżeli chodzi o najlepszy film Marvel Cinematic Universe ogólnie, Iron Man 3. Iron Man 3 koniecznie, z jednego głównego względu. Miłość, poświęcenie, okazanie tego wszystkiego, co tak naprawdę w ludziach jest piękne, nawet bogaci ludzie mogą pokazać. Po prostu, jeżeli chcecie być kimkolwiek, to bądźcie Tonym Starkiem z trzeciej części Ironmana. Ponieważ wszyscy jesteśmy w środku Ironmanami. Tylko musimy to znaleźć. Dokładnie. Wszystkich was kochamy 3000. Wszystkich kochamy 3000. Iron Man 3 jest świetny. Naprawdę. Po raz pierwszy możemy... Ja powiem tak. Naoglądałem się dużo seriali animowanych, o tak powiem, kreskówek o Iron Manie. Naczytałem się za dużo komiksów i po prostu przed Iron Manem 3 przeczytałem komiks o Iron Manie, który pokazuje go jako tego złego. On po prostu po pokonaniu Mandaryna zgarnął wirus, że tak się wypowiem w cudzysłowie, bo w komiksie to był wirus, z którego potem zrobił zbroję, że nie musiał jej przydziewać, ona po prostu wydzielała się jego kanałami potowymi i w ogóle takie wszystko. To jest dziwne, bardzo dziwne, nie będę tego tłumaczył, bo sam nawet tego do końca nie rozumiem. Po prostu Tony Stark zrobił monopol na Extremis, czyli ten wirus, pamiętam nazwę, Extremis, i zrobił po prostu z siebie monopolistę. To jest chyba właśnie ten komiks. Jeżeli nie jest... Najbardziej to jest ten komiks. Tak, to jest ten komiks, Extremis. I wracając, po prostu zrobił z siebie monopolistę na narkotyk, który potem po prostu wszyscy Avengersi próbowali chyba go zdetronizować jako dyktatora. To był po prostu kolejny Adolf H., za przeproszeniem. I po prostu jak przeczytałem ten komiks, a potem obejrzałem Iron Mana 3, ja mówię o starszej wersji tego komiksu, bo to jest chyba nowa rekonstrukcja, to po prostu potem, nie wiem, mi się zrobiło ciepło na sercu i wtedy jak obejrzałem Iron Mana 3 w kinie, to po prostu zakochałem się w tym filmie. W szczególności o plot twist. Powiem tak, oni dodatkowo zrobione po tym właśnie, jak się okazało, panie i panowie, będę zdradzał fabułę teraz Ironmana 3, jak się okazało, że Mandaryn to nie Mandaryn, to rzeczywiście fani byli bardzo oburzeni i nakręcili krótki metraż, taki jak właśnie Marvel ma w swoim zwyczaju i był to film, w którym wytłumaczono naprawdę, o co chodzi z Benem Kingsleyem jako Mandarynem i nie. I przyznam szczerze, ja sam byłem bardzo zniesmaczony tym, jak potraktowano Mandaryna. Wiadomo, że Mandaryn teraz pojawi się między innymi w Shang-Chi, więc będzie rzeczywiście dobrze, będzie się grubo, mam nadzieję, działo. Ja przyznam szczerze, że obejrzałem Shane Black, który wyreżyserował Ironmana 3, właśnie dzięki temu, że wyreżyserował Ironmana 3 i zarobił mnóstwo kasy, bo bodajże to była pierwszy albo jeden z pierwszych filmów Marvela, który zrobił ponad 1 miliard, dostał do reżyserowania nowego Predatora. Tak. I na dodatek w Ironmanie 3 jest jeden z najbardziej utalentowanych, zajebiście wybitnych, a jeszcze nie ukoronowanych twórców muzycznych, czyli Brian Taylor. Brian Taylor jako twórca muzyczny jest... Nie tylko napisał świetne motywy muzyczne do filmów Marvela. Heck! On napisał theme song, że tak się powiem, film song do Formuły 1, który jest do tej pory używany od już chyba 3 lat. A to jest bardzo długo, uwierzcie mi. O Jezu, Brian Taylor to jest jedna z najbardziej wybitnych osób, jeżeli chodzi o muzykę w obecnym kinematografii ogólnie, też po prostu ogółem. On jest świetny i żałuję, że nie dostał żadnej fajnej nagrody za to wszystko. Ale... Tutaj Chris podpowiada, że ta krótkometrażówka właśnie nosiła tytuł All Hail the King. Rzeczywiście dobry. Tak. I wracając, bo tam Chris jeszcze powiedział troszeczkę wyżej, jest, że była na bazie symbiota. Nie. W tym komiksie była na bazie Extremisu, jak dobrze pamiętam. I ona nie była niebieska, ona była srebrno-błękitowa. Ona była srebrno-błękitowa i wtedy Tony Stark był dyktatorem, jak dobrze pamiętam. No, przyznam szczerze, że akurat to musiało być w tej starszej wersji, bo tutaj chyba raczej się pojawia nowa. Aczkolwiek... Zresztą mogę się mylić, ja nie jestem pewien wszystkiego, ja jestem człowiekiem, mogę się mylić. Zresztą moment, daj mi sprawdzę. Dobrze, ja powiem ci szczerze, że akurat wydaje mi się, według mnie Iron Man 3
to jest jedna z najsłabszych produkcji Marvela, bo o ile uwielbiam Shana Blacka, co zrobił między innymi dla Kiss Kiss Bang Bang, czy dla kilku innych filmów, to rzeczywiście dobrze, to tutaj mi się wydaje nie popisał się. Wydaje mi się, że Iron Man 3 wizualnie świetnie, rewelacyjnie, dużo jest bzdur i rzeczy, jak na przykład Tony Stark jest pojmany przez tych więźniów i pyta się jednego z nich, jak daleko jest stąd do tego, a ten mu nagle mówi, co masz w głowie GPS? Prawda, jest takie rzeczy. Mnóstwo takich rzeczy jest po prostu, które są niedobre. Wiadomo, mamy kilka rzeczy, które się pojawiają świetnie, jak Gwyneth Paltrow, która rzeczywiście staje się po zażyciu ekstremisu jest rewelacyjna. Pojawia się nasz antagonista, no co tu dużo mówić, też bardzo, bardzo dobry aktor, więc ja osobiście przyznam, że Marcin, Iron Man 3 nie jest rewelacyjny. Po prostu zacznijmy od tego, że każda osoba, która ogląda pierwszy film, pierwszy tak jakby to ująć, jak ktoś ogląda film po raz pierwszy, jest fanem franczyzy, to prawdopodobnie jeżeli będą rzeczy związane z tą osobą, to może przez przypadek nawet zakochać się w filmie, więc to może być moja linia obrony w sumie, ale Iron Man 3 dla mnie po prostu jest filmem, który nie tylko uczy, ale po prostu daje zajebisty entertainment, w szczególności, że jest Slate Clean Protocol, że kurwa jebany narcyz Tony Stark rozwala wszystkie swoje zbroje tylko po to, żeby... Ta scena rzeczywiście robi wrażenie, tak. To jest rzeczywiście coś pięknego, jak te wszystkie marki, że tam się rozwalają. Tak, marki. Slate Clean Protocol to się nazywało. I dobra, jeżeli tutaj chcę odpowiedzieć na Chrisa, oboje mieliśmy rację, bo ten armor to jest Mark 50 Endosyn Armor, który jest połączeniem endoszkieletu symbiotopodobnego razem z wirusem Extremis, który jest kompletnie połączony z tego, co, wybaczcie, tłumaczę na bieżąco, jest połączony genotyp symbiota razem z kodem pseudogenetycznym? Nie, to jest po prostu pod genotypem wirusa Extremis. O. Czyli grubo technicznie i wiadomo, co jest. Słuchaj, takie są rzeczy. Sprawdziłem Wikipedię. Ciocia Wikipedia wbije Google. To jest model 50, z tego co widzę. Dobrze. Cześć Adasiu, widzimy się następnym razem. Sprawdź sobie jutro z odtworzenia. Dymy? Niekoniecznie dymy. Słuchaj, tu jest cały czas kulturalnie. Właśnie, jeżeli chodzi o Iron Man 3, to jeszcze jedną rzecz lubię na temat tego filmu. Iron Man 3 pokazuje Tonego Starka jako człowieka, bardziej niż osobę, która dzierży zbroję. Praktycznie, jak dobrze przeliczyłem, to 52 czy nawet 56% filmu jest bez zbroi. Tam aktorem jest Tony Starka, nie zbroja Ironmana. Wiesz, to jest taka zasadność, ja tak właśnie kiedyś koledzy tłumaczyłem, o co chodzi z tym, że Tony Stark jest taki zdołowany po tym całym wydarzeniu w Nowym Jorku. Ja mówię, to jest tak, pomyśl sobie, że załóżmy, jesteś powołany do kadry Polski i grasz mecz na przykład na Narodowym z Niemcami. 56 000 ludzi, pełne trybuny, a potem wygrywasz mecz i po meczu musisz na przykład wrócić do klubu Ociupinki FC, który gra w 5. lidze. Jakby się czuł. Ale to jest taka zasadność, że on po prostu jest taki zdołowany całkowicie, kompletnie. To nie jest nawet dołek, tylko on po prostu, po angielsku to brzmi PTSD, jak dobrze pamiętam, on ma ataki paniki z powodu wydarzeń... Post-traumatic stress disorder. Tak. Dokładnie. On ma po prostu ataki paniki związane z tym, co się działo w pierwszych Avengersach, że on po prostu poleciał w kosmos, zobaczył tą całą flotyllę, o kurczę, co się dzieje? I takie potem wraca na ziemię i bo Hulk na niego zionął, nie? Więc w sumie nie dziwię mu się. No tak to jest, zjadł jakiegoś burgera, odbiło mu się i wiadomo jak poszło. O Boże. Dobra, przejdźmy dalej. No. To teraz ja, tak? Znaczy nie, ty teraz. Teraz ja miejsce 5, u mnie miejsce 5. Kolejny znowuż film przełomowy i powiem tylko tyle i chyba każdy będzie wiedział, nakręcili go bracia, dziś bracia są siostrami. Oj, to będziemy się kłócić, przyjacielu, ponieważ to jest opozycja wyżej ode mnie. Możemy się kłócić. Według mnie na miejscu 5 pojawia się na mojej liście Matrix, wtedy braci Wachowskich, teraz siostry Wachowskie. Film przełomowy z wielu, mowa tylko oczywiście o pierwszej części. Dla mnie druga i trzecia nie istnieją, bo podobnie jak przy okazji Powrotu do przyszłości, Matrix był planowany jako 1. A już wtedy rzeczywiście mieli nie jako reżyserzy, dobrze, tak, można mówić, ja ciągle będę nawiązał do formy poprzedniej, mieli już dokonania rzeczywiście jako scenarzyści. Dosyć dobre, świetna sprawa, ten
bullet time, jak to nazywają, ta kamera, tak, kiedy przemieszcza się, zrobiona z 32 ujęć, to już było parodiowane, kopiowane przez Shreka, straszne filmy, sci-fi i tak dalej, na wszelkie chyba możliwe sposoby. Chyba tylko jeszcze Patryk Wega tego nie użył u siebie, ale naprawdę... Ale używał chyba slow-mo u siebie. Możliwe, ale to co można było powiedzieć, można naciągnąć. Obsada świetna, bo i no wiadomo, Keanu Reeves, który teraz chyba przeżywa swoją 28 młodość, Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne, aż zapomniałem jak się nazywał, Joe Pantoliano? Nie Joe Pantoliano. No, kogo grał? Postać? Jednego z ekipy właśnie Morfeusza, który przeszedł na złą stronę. O Boże, to był Kane. Zaraz to przypadkiem właśnie nie był Joe Pantoliano? No właśnie nie, bo akurat chyba zasugerowałem się tym, że przedtem mówiłem o Deathshocie, albo nazwisko jest porządne. No jeden miałem rację, Joe Pantoliano, dokładnie. No widzicie, jednak nie jest tak źle, co było, nie było. Jednak masła niekoniecznie dużo. Rzeczywiście, bardzo, bardzo dobry film. Dużo wniósł. Nie mówię tylko jedynka, bo Joel Silver, który no, był producentem tego, powiedział, że, bo oczywiście Matrix dostał wszelkie rodzaju możliwe nagrody, no i podczas rozdania nagród MTV powiedział, podobała wam się jedynka? Poczekajcie na 2 kolejne części. A 2 kolejne części, jak wyglądały pod względem technicznym, wszyscy wiemy, nie było to dobre kino. Ale mimo wszystko szanuję za Matrixa. U mnie Matrix w liście figuruje jako trylogia mimo wszystko. No to jest dobra, lecimy od razu. Dobra, miejsce 4. Robocop. Robocop. Po raz wtóry Paul Verhoeven. I ja tutaj będę się bił ze wszystkimi, którzy mówią, że nowy Robocop jest zły. I tutaj mówię dlaczego. Nowy Robocop jest zły. Nie jest zły aż tak. Nie no, wiesz o co mi chodzi. Ja oczywiście daję tutaj starego Robocopa, bo zostałem dosłownie na nim wychowany. To był pierwszy film, który mój ojciec mi pokazał, a mojego ojca szanuję zajebiście, jeżeli chodzi o podejście do VHS-y, panie i panowie, VHS-y. Do tej pory mam tego VHS-a nagranego na jebanym tym nagrywaczu VHS recorder od Philipsa. Magnetowid, tak. Dokładnie, magnetowid. I powiem tak, Robocop, ja kocham Robocopa jako franczyzę. Nie jako poszczególne filmy, nie jako komiksy czy coś. Ja kocham go jako franczyzę i już tłumaczę dlaczego. Robocop pierwszy wywarł wrażenie po prostu, bo to jest Robocop. Kurde, kto by pomyślał, że wsadzi człowieka do maszyny? To było innowacyjne. A nowy Robocop lubię go z kilku względów i tutaj tłumaczę dlaczego. W czasach, kiedy pierwszy Robocop wychodził, to w Ameryce, jak i praktycznie na całym świecie kultem był kult męskości, po prostu wszystko balki. Jesteś mięsiakiem? Kurde. Jesteś aktorem już w takim razie. I dlaczego tutaj bronię nowego Robocopa, moi drodzy? To wygląda w ten sposób. Jak wygląda nowy Robocop? Jest czarny, jest cieńszy. Innymi słowy, jest taktyczny. O co chodzi teraz w współczesnej robotyce? Tutaj nie chodzi o to, żeby robot był silny. Chodzi o to, żeby robot był szybki, zwinny i mógł zrobić to, czego nie może zrobić człowiek. Czyli ewentualnie podnieść coś cięższego i po prostu mógł przejść jak cień. Nowy Robocop jest jak cień. Praktycznie czarny. Jest cieńszy praktycznie. Praktycznie, może rzecz ujmując, to jest komandos idealny, czyli to, co teraz w współczesnej militarystyce jest potrzebne, czyli o co mi chodzi? Pierwszy Robocop, spoko, był balki, ponieważ wtedy robotyka tak wyglądała. Wszystkie roboty wyglądały po prostu na masywne. Popatrzcie Terminator. Ale teraz, jak wyglądają roboty? Mają być coraz lżejsze, coraz szybsze, coraz zwinniejsze. I taki jest nowy Robocop. I dlatego po prostu moim zdaniem niektórzy ludzie podchodzą do tego Robocopa troszeczkę zbyt dużym dystansem mimo wszystko i oceniają go przez pryzmat starego Robocopa. Prawda, przez pryzmat starego Robocopa ten film jest denny, ale jakby nie patrzeć, nowy Robocop, nie patrzeć go przez pryzmat jako reboot, bo to jest chyba reboot, prawda? Bo to był reset kompletnej historii. Tam Louis jest Afroamerykaninem. Praktycznie nie patrząc przez pryzmat starego Robocopa, nowy Robocop, nowy robot, kurczę, to może mieć sens, to w przyszłości może mieć sens. To jest przyszła technologia, która ewentualnie może ratować życia. Dla mnie to nie był zbytnio film, to była dla mnie taki marketing, pseudo-marketing, który po prostu mógł pokazać to, co tak naprawdę może się w przyszłości stać. I bardzo mi się to podobało w nowym Robocopie, ale mimo wszystko u mnie na liście figuruje stary Robocop, ponieważ stary, dobry Robocop, Dead or Alive, You're Coming With Me.
Motyw jest taki, czym on jest taki... Znowuż masę myślę, motyw jest taki, czym on jest taki. Kurde, skruch, ale ty pieprzysz głupoty. Spokojnie. Nie no wiesz, luzik. No. Motyw był taki, ponieważ oryginalnie Robocopem nie miał być Peter Weller. Oryginalnie prawda. Robocopem, panie i panowie, miał być Michael Ironside. Na pewno go kojarzycie z innych filmów Paula Verhoevena. Ale okazało się, że co? Że jest za gruby. Tak jak właśnie tutaj mówił Lincoln, too bulky, czyli jest dokładnie, nie mieścił się w kostium, bo rzeczywiście sam kostium, no to jest sprawa konkretna. Nigdy na przykład nie zobaczycie, przyjrzyjcie się dokładnie, obejrzyjcie to 500 000 razy. Robocopa w aucie, kiedy prowadzi auto, więcej niż tylko klatkę piersiową. Czemu? Ponieważ Peter Weller zawsze chodził w gaciach. Nie szło to spasować, bo ten kostium był bardzo... Jeżeli chodzi, ja dam szybko ciekawostkę. Jeżeli chodzi o kostium, to on nie mógł się zgiąć bardziej niż 90 stopni. On musi prowadzić dosłownie w ten sposób. Kiedy jest scena na początku jak się pojawia Robocop, kiedy on idzie, sierżant rzuca mu kluczyki, on łapie. 45 minuta filmu. Powtarzali to kilkadziesiąt razy, ponieważ tu jest guma i to się odbijało, nie mógł, dopiero za którymś tam kilkadziesiątym razem udało się powtórzyć, więc to było w ten sposób. Więcej powiem, kiedy stwierdzili, kiedy już był, oczywiście jak to w filmie w Hollywood jest, kręcimy Robocopa, dobra, data premiery jest wtedy ma być gotowy, bo marketing i tak dalej. Kiedy przyszli na plan kręcić, okazało się, że Peter Weller nie może się poruszać w stroju Robocopa, bo to, co miał zaplanowane, to, co było wytrenowane, okazuje się, że nie. Więc co? Więc najął faceta, który był mimem. I był mimem i okazało się, że on miał go uczyć, te wszystkie. Dodatkowo zaczął jeszcze obserwować ptaki, jak ptaki się poruszają. Na przykład zauważcie, że on jak idzie, to nie zwraca się tak jak my, tylko on na przykład ma skręcić w lewo, to jest najpierw głowa, dopiero potem ciało i tak dalej. Te wszystkie przeruchy to jest na podstawie ptaków, obserwacji ptaków, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że on nieraz jest, że powiedzmy nie widzi tam kogoś, tylko on nieraz patrzy się w lewo, strzela w prawo i tak dalej. To wszystko było wyćwiczone. Okazało się, że trzeba było zatrzymać zdjęcia na kilka tygodni, ponieważ okazało się, ja nie mogę grać, nie mogę się poruszać, jest beznadzieja, jest porażka, nie wymyśliliśmy tak jak my. To jest raz. A dwa, wersję, którą dostaliśmy, czyli kinową, Paul Verhoeven wymyślił sobie, że Robocop będzie 18, czyli hardkorowo lecimy grubo na maksa, ponieważ wtedy było dosyć konkretnie, jeżeli chodzi o bezrobocie, wiadomo, deprecha i tak dalej. Więc aby to wszystko było troszkę przerysowane, będzie graficznie, będzie dużo mocy, dużo przemocy, dużo krwi, to będzie przerysowane, więc będzie aż nieprawdziwe. Więc wysłał taką wersję do to się nazywa MPAA, czyli krótko mówiąc do biura cenzorów, żeby powiedzieli oni powiedzieli, nie, to jest aż za bardzo, nie może, masz wyciąć tutaj, ale mówi, ale jak wytnę, to będzie wyglądało bardziej prawdziwie, bardziej naturalnie, a to nie o to chodzi, w tym momencie ludzie nie kupią tego, tak ma być. No i zrobili tak jak zrobili, wiadomo, a scena, kiedy, jak sam Paul Verhoeven powiedział w jednym z wywiadów, kiedy Robocop jest nowym Jezusem, końcówka w tej walcowni, kiedy Robocop idzie po wodzie, to miało być takie odzwierciedlenie Jezusa, który idzie, oczywiście, że nikt go nie piękne, po prostu mnóstwo nawiązań. Paul Verhoeven, tak samo jak Cameron, jak Stanley Kubrick, to jest po prostu jeden z, jak stare filmy Ronalda Emmericha, to jest po prostu guru kino sci-fi. Ewentualnie na sam koniec, jeżeli chodzi o Robocopa, końcówka filmu, ten główny przewodniczący OCP, to się nazywa Omni Consumer Products. Dick Jones. Tak, Dick Jones. Mówił, what's your name, son? Mówił do maszyny, do cyborga. A nie, do tego ci chodziło, to nie był Dick Jones. Dick Jones był tym złym. No. Nie, siwy. Tak, ale on nie umarł na sam koniec. Nie. Dick Jones nie umarł. I on właśnie powiedział te słowa do Murphy'ego. What's your name, son? Dick Jones umarł. Dick Jones to był ten facet. Dick Jones to był ten facet, który wynajął. Nie. Dick Jones to był ten facet, który wynajął Clarence'a Bodykera. On miał jeszcze szefa i to właśnie mówisz o tym szefie, mi się po prostu pomyliło. Daj moment, ponieważ ja pamiętam jednego siwego typa. Było dwóch. Dick Jones to był ten szef, który nadzorował cały program. Ja ostatnio oglądałem Robocopa 2 i właśnie on mi się przypomina, że Dick Jones w 2 jest. Ale widzę właśnie kadr jak umiera. Ale to nie jest Dick Jones, panie kolego. To nie pamiętam, kto to jest, ale chodzi o tego drugiego siwego, nie? Tak. Właśnie, what's your name, son? Murphy. I to jest po prostu, możecie zauważyć w sumie w mojej liście, że ale to bardzo lubię filmy o cyborgach, androidach. Lubię po prostu motyw wolności. W filmach, jak ktoś jest ograniczony nie tylko
mentalnie, ale bardziej właśnie software'owo, a potem ogarnia, aha, mogę zrobić to tak. Chodzi o aktora, nazywa się Dan O'Herlihy i on w filmie po prostu występuje jako The Old Man, czyli stary. The Old Man, aha. A Ronny Cox rzeczywiście wcielił się. A racja, bo potem, bo pamiętam, że właśnie Dick Jones gadał z nim w kiblu, jak dobrze pamiętam. Była scena w kiblu. Tam była w kiblu i tam... Tak. I cały czas nazywali go The Old Man. Tak. W oryginalnej wersji. Zobaczymy, tutaj widzę, że jest. I tutaj ja szczerze, że tak... Mów. A dobra, dziękuję. Zbyt kulturalnie jak na siebie jesteśmy, szczerze powiedziawszy. Wracając, Styx, czarny Robocop, no bo sorry, ale Robocop ma być czarny, ponieważ zazwyczaj wszystkie akcje taktyczne... Chodzi o kolor zbroi. Dokładnie. Chodzi tutaj o to, że zazwyczaj jeżeli chodzi o wszystkie akcje taktyczne, to one dzieją się zazwyczaj w nocy, więc ja tutaj pragnę przytoczyć fragment dosyć znanego filmu dla nas Polaków Ogniem i Mieczem. Cytat Bohuna. Dziekciu! Czarny jak matyra noc. O to właśnie chodzi. Sam Bohun ubrał się w czarny płaszcz dziekciu, żeby w ciemnościach przebrnąć przez enemy territory i ogarnąć wszystko. I tutaj właśnie między innymi rozumiem, dlaczego dali czarnego Robocopa. Ponieważ to jest współczesny czas. Tam nie ma roku 1990, jak dobrze pamiętam, 7, bo chyba wtedy działa się akcja Robocopa pierwszego. Nie mogę skłamać, więc tutaj nie mówię 100%. Tam były lata współczesne, nasze lata współczesne, więc dajmy go czarnego, żeby po prostu się wtapiał. To jest logika. To taktycznie, logicznie miało jak najbardziej sens oczywiście. Dokładnie. Peter Weller potem oczywiście wrócił w drugiej części. Zapytany, czemu wróciłeś do drugiej części, bo wtedy już akurat nie wrócił Paul Verhoeven, aczkolwiek wrócił jako reżyser, nie wrócił, pojawił się Irving Kershner, którego, że tak powiem, później napomnę, bo film, który wyreżyserował Irving Kershner, u mnie znalazł się na miejscu 4. Ale właśnie powiedział, chciałem się sprawdzić, chciałem potwierdzić, że rzeczywiście ja to mam. A w trójce czemu cię nie było? Bo trójka miała beznadziejny scenariusz, była beznadziejna, była słaba, była... Nie będę kłamał, to jest prawda, trójka Robocop, upgrade Robocopa w ogóle, na chuj mu czepia na ramię albo jetpack. Mnóstwo, jeszcze nie wiem, to tak tylko gwoli formalności był serial też Robocop, pamiętam go na Polsacie lata 90. Bardzo dobre wrażenie. Pamiętam, on nazywał się Robocop Dyrektywy. Nie, jak dobrze pamiętam. Nie. Ty myślisz o mini serialu Robocop Dyrektywy, 4 części były. Możliwe. Mi chodzi o serial Robocop. Te mini seriale Dyrektywy to po prostu było beznadzieja. To po prostu szkoda gadać, ale rzeczywiście mogę się mylić, bo ja nie pamiętam właśnie innego serialu niż Dyrektywy. I poza filmami animowanymi, bo był też jeden fajny serial animowany Robocop, którego polecam obejrzeć. On był bardzo, ale to bardzo uczący. Tyle powiem. Ja nauczyłem się... Z wieku, że tak powiem, młodego pamiętam taką grę na fliperach. Tak, panie i panowie, nie było jeszcze konsol, wtedy się chodziło na flipery Robocop kontra Terminator i się chodziło... Widziałem ją, I chodził taki Alex Murphy 2D i strzelał. Tak. Ja do tej pory pamiętam, że była kiedyś sieć jak to się kurde nazywało, sieć placów zabaw Ficoland. I tam był ten flipper, pamiętam go dokładnie. I tam też była arkadówka Robocop 2. Proszę bardzo. Ja tam właśnie ogarnąłem Robocopa. Ja uwielbiałem grać na automatach. I do tej pory pamiętam gry takie jak Metal Slug. Pamiętam oczywiście. No. Robocop 2. Donkey Kong. Świetne rzeczy. Donkey Kong też. I jeszcze Daytona Racing. Ja jestem fanem wyścigów. Daytona wbiła to w mnie w głowę. Jak widzicie, mamy jeden temat, ale poruszamy mnóstwo innych, więc jeżeli podoba wam się to, kochacie to po pierwsze łapka w górę, wiadomo, sub, dzwoneczek, opcja wszystko, wiadomo jest. Jeżeli jest na czacie, to teraz Galerię Horroru, to z naszego odcinka, który tam kiedyś poczyniliśmy. Dobra, to było twoje miejsce. To było miejsce czwarte miejsce. Tak, jak już mówiłem wcześniej, moim miejscem 4 jest film w reżyserii Irvina Kershnera, klasyk sci-fi i według mnie możemy polemizować, nie mam problemu z tym, najlepsza część 9-odcinkowej sagi. Let me guess. Słucham. Is that Empire Strike Back? Piąta część. Najlepszy sequel, który kiedykolwiek powstał. Po nakręceniu 4, tak to umówmy się, koledzy George'a Lucasa, czyli Steven Spielberg, między innymi John Landis, powiedzieli mu, słuchaj, rzeczywiście dobry film, ale ty nie jesteś reżyserem. Jak chcesz się skupić, on w tym momencie chciał się bardziej skupić na warstwie marketingowej, tym, żeby koszulki i tak dalej, ponieważ nikt nie chciał
Gwiezdnych Wojen wyprodukować. Nikt nie wierzył w ten film do tego stopnia, że kiedy już znalazł w końcu wytwórnię, czyli 20th Century Fox, powiedział, dobra, ale ja chcę mieć zachować wszelkie prawa marketingowe. A masz, człowieku, bierz to w cholerę, my tego nie chcemy, wsadź sobie to w buty, będziesz wyższy. Dokładnie. I w tym momencie zaproponowali mu, słuchaj, pracowaliśmy z takim fajnym reżyserem, Irving Kershner, i żeby zrobił świetna, mówię dwójka, ale wiadomo o co chodzi, świetny, mroczny, rozwija. Naprawdę rozwija to, wizualnie też bardzo dobry. A poza tym, co się stało? No, Harrison Ford, panie i panowie, tak, jest, no jest. A tu nagle się okazuje, że co? Wzięli go i zamrozili. Czemu? Bo Harrison Ford, on nie był przekonany, on miał w ogóle w piątce nie wystąpić. Mówi, nie, ja nie chcę ten taki Han Solo, taki w ogóle jakiś badziewny, tutaj jakiś podśmiechujki i tak dalej, więc czemu go zamrozili? Ponieważ nie było wiadomo, czy Han Solo wróci w 6. części. Więc to była taka deska koło ratunkowe. Zamrozili go i powiedzieli, ok, jeżeli będziesz, to będziesz, a jeżeli nie będziesz, to nie będziesz. Ale to było głębokie. To 1000 IQ. To było głębokie jak skurczybyk. No i mnóstwo tych rzeczy, oczywiście rozwinięte uniwersum dosyć bardziej, a George Lucas jako producent i scenarzysta mógł się w tym momencie skupić głównie na sprzedawaniu koszulek, kubków, płatków śniadaniowych i tak dalej. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale tak było. Dobrze, oczywiście bardzo dobrze zgadujecie, Imperium kontratakuje. Dobra, to ja szybko powiem tylko moją trójeczkę, jeżeli pozwolisz, i pójdę szybciorem do toalety, bo ty wyczerpałeś już w sumie temat na ten temat, bo u mnie na 3. miejscu jest trylogia Matrix. Niestety. U mnie 3. miejsce, dla mnie to jest świetne. Cała trylogia, nawet pomijając fakt, że 2 i 3 były troszeczkę słabsze niż 1. To jest 100% prawda, ale mimo wszystko cała trylogia tworzy tak fajną, spójną całość. Te wszystkie nawiązania sióstr Wachowskich, po prostu jak ja oglądam całość, to ja po prostu się rozpływam. Mi się to podoba, w szczególności, że wtedy, kiedy były kręcone Matrixy, to jeszcze ludzie nawet nie myśleli o czymś takim jak VR, a teraz co? Mamy gry w VR-ze, czyli w wirtualnej rzeczywistości, jaką był Matrix. Tutaj ty wyczerpałeś temat, ja dodałem swoje 5 groszy i ja szybko pójdę do toalety. Ja z 3. miejscem poczekam na ciebie. Super, ja z 3. miejscem poczekam na Lincolna. Dobra, się wyłączył. Poczekam na Lincolna, gdyż jest ono nierozerwalnie związane z tym co mówił. W 5. części Luke poszedł w ślady ojca, bo stracił rękę i zrobił nieudany high ground. No coś oczywiście w tym jest jak najbardziej. 2 jeszcze nawet, ale 3 to szmira. Chyba mówicie o Matrixie, wydaje mi się, że rzeczywiście, że nie jest. Marsz imperialny to naprawdę coś pięknego. Jak mówiłem, dopiero co jakiś czas temu słuchałem właściwie Johna Williamsa z wiedeńskimi filharmonikami, wiadomo co, jedni z najlepszych na świecie, to było coś pięknego, to było coś, co rzeczywiście robiło wrażenie. To jest marsz imperialny, a wszyscy mówią marsz Vadera, nie wiadomo czemu, no ale wiadomo jaki jest. Co tutaj mam? Czy mam wam jeszcze coś do przekazania, jakieś relacje? Ja mówię, jutro powinien pojawić się Borat, aczkolwiek pora późna, więc możliwe, że nawet nie zdążę obejrzeć, ale pewnie pojawi się, jeżeli nie jutro, to w przyszłym tygodniu. Najlepszy utwór Star Wars to Duel of the Fates. Możliwe, że nawet nie kojarzę, który to jest. Bo tak ciężko tak naprawdę. No, patrz, jest 9 filmów z nurtu, z kanonu głównego. Są 2 poboczne, czyli Solo oraz Łotr 1, więc tak naprawdę ciężko teraz przypomnieć sobie. A poza tym Gwiezdne Wojny to jest saga, to jest w ogóle uniwersum rozbudowane do granic niemożliwości. Już abstrahuję od filmów, ale jeszcze jak najbardziej pojawiają się i gry, i animacje, i książki, i komiksy, i wszystko, co tylko może na ten temat być związane, więc tak, rzeczywiście George Lucas jako marketingowiec pokazał, że jest niesamowity. Wrócił Lincoln, więc zaraz powiem wam o moim miejscu 3. I pewnie, no nie mogę się nie zgodzić, nie to miałem kliknąć, nie mogę się nie zgodzić, gdzie tutaj miało być. Star Wars ma świetną ścieżkę muzyczną, oczywiście, że tak. Back. I'll be back. To jest w ogóle śmieszna sprawa. W 3, jak dobrze pamiętam, to Arnold powiedział I'm back. Tak, jest. W ogóle taka trecha była bodajże przy okazji jego filmu pod tytułem, chyba Niezniszczalni, polski tytuł jest, kiedy tam właśnie Stallone i jak Bruce Willis i Arnold są koło siebie i kończyła im się amunicja i Arnold mówi I'll be back, a Bruce Willis do tego you've been back enough i ten uciekł. Dobra,
wstrzymałem się, nie mówiłem o swoim drugim miejscu, gdyż moje drugie miejsce jest nierozerwalnie związane z tym, co mówiłeś masz. O swoim trzecim? Teraz właśnie powiem o swoim trzecim, przepraszam, o swoim trzecim. Jest nierozerwalnie związane z tym, co dzierżysz na piersi. Oj ty, wiem już o co chodzi. U mnie na miejscu trzecim jest Hicks, jest Hudson, jest oczywiście Ripley i mała, maluteńka, ale dająca radę Newt, czyli obcy decydujące starcie. Czemu? Który James Cameron, facet wie, jak to się je, jakkolwiek by to tandetnie nie zabrzmiało, sprawił, że seria, która tak na dobrą sprawę była horrorem, bo jedynka to był horror, miała świetną obsadę. Przy okazji pierwszej części nie było wiadomo, czy Ripley to facet, czy kobieta, bo tak był napisany scenariusz, że było napisane wchodzi Ripley, a w języku angielskim to jest bezokolicznik. I tak naprawdę mógł zagrać, mógł to być Arnold Schwarzenegger, a mogła to być Sigourney Weaver. I w tym momencie sprawił, że film poniósł o szczebel wyżej, bo to było po raz pierwszy, zdarzyło się w dziejach kinematografii, żeby kobieta za film akcji, za film sci-fi dostała nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową. A tak właśnie się stało w przypadku Sigourney Weaver. Widziałem wersję normalną oraz wersję rozszerzoną, reżyserską. Ja tak samo. Jest bodajże chyba o pół godziny, czyli dosyć konkretnie i dużo oczywiście ciekawych rzeczy. Pamiętam, to przypadkiem nie 15 minut wersja reżyserska Obcego 2? Nie pamiętam. 20 minut? 15-20 minut, to coś takiego. Na pewno nie pół godziny, przyjacielu. Pozdrawiam, ale dużo, w każdym razie dużo. Pozdrawiam przy okazji jednego z widzów Galerii Horroru LV426, LV426. Oj, ja już szanuję. Pozdrawiam tego pana, nawet dla fanów Obcego jest taka sytuacja, że ponieważ jest Dzień Gwiezdnych Wojen, May the 4th, czyli maj 4, więc stwierdzili Fox, żeby zrobić również Dzień Obcego i ponieważ jak tutaj 4.26, ale w Ameryce nie pisze się 26 kwietnia, tylko kwiecień 26, jest 26 kwietnia, jest oficjalnym dniem Obcego. I za to ja w sumie herbatki. Proszę bardzo, ja też napiję herbatki, ale mi się akurat skończyło, więc muszę sobie nalać z banku. To nalej sobie i zrobimy wirtualny stuk, bo w sumie jest COVID, więc w sumie musimy się jakoś odzorowywać, ale możemy zrobić stuka wirtualnego. Nigdy tego z kimś nie robiłem w sumie. Wiesz co, ja mam taką sytuację, że jak mówię, mieszkam w Irlandii i mi się zdarzyło kilka razy na przykład spotkać z kolegami i pić przez Skype'a. Bo ja tak samo mam. Sytuacji nie było tak, że twoje zdrowie, herbatka, pyk. Poszło. Wasze zdrowie również, cokolwiek tam byście tam pili. Czy herbatka, czy mleczko, czy coś mocniejszego sobie ciachnąć. Zaraz podpowiadamy na trochę pytań, bo tutaj rzeczywiście nie było chwilę gadanych. Kto oglądał Running Man? Oczywiście, że nie oglądałem niestety. Nie oglądałeś, a to już jest klasyk. Czekaj, nie, z Arnoldem? To oglądałem, okej, to jest ten teleturniej podobny do Igrzysk Śmierci, że oni tam uciekają więźniowie i jeżeli wygrają, to zyskują wolność, tak? To oglądałem. To jest fajne połączenie pomiędzy Predatorem a Predatorem 2 a Arnoldem, że tak powiem, ponieważ aktorka, która się pojawia, teraz nie chcę poczekać, Liza Conchita, pojawia się w Running Manie, pojawia się również w drugim Predatorze, oczywiście. W sumie możesz podświetlić teraz cytat Chrisa o większej ilości ksenomorfów, bo tutaj w sumie walnę ciekawostką, jaką dawałem dla Galerii Horroru i w sumie, jak dobrze pamiętam, to w Obcy decydujące starcie było tylko i wyłącznie 6 albo 8 kostiumów obcych, tych ksenomorfów, typowych robotnic. A w samym filmie naliczono ich chyba troszeczkę mniej niż 100, a w książce, która jest skryptem do filmu, były ich setki, więc pomyśl, jaki to jest kurwa mózg, żeby zrobić film tylko i wyłącznie z tak małą ilością kostiumów, ale zrobić go tak, żeby było ich mnogo. To jest tak... Jest taka jedna scena w tym filmie, kiedy stoją w laboratorium nasi bohaterowie. I wchodzą pewnie do szybu, tak? Tak, wchodzą do szybu i w tym momencie widzimy obcych, którzy idą po suficie. Jak to zrobić? A James Cameron prosto, weź debilu i odwróć kamerę do góry nogami. Tak to zrobili, że obcy sobie szli po podłodze, a operator kamerę przekręcił i dało się. Proszę, można? Oczywiście, że można. Wszystko się da zrobić, nawet mi się tutaj jakoś dziwnie Właśnie, Marcin, ja muszę tutaj przerwać ci, ale chcę cię pochwalić bardzo za twój krótki metraż na temat Predatora. Podobał mi się, bo oglądałem. Bardzo fajny był. Bardzo fajny był. Nie jest rewelacyjny, ale w porządku.
nie jest rewelacyjne, ale mimo wszystko to była zmiana klimatu, która mnie urzekła, bo ja jestem samym wielkim fanem mitologii jakiejkolwiek, a mitologia nordycka to oczywiście cały czas bije w serduszku Thor, Loki oraz to Odyn, prawda? A jeżeli chodzi o Celtów, to ja do tej pory gdzieś miałam tutaj wywieszony chyba krzyż celtycki i po prostu ja bardzo lubię ten temat, więc po prostu Celtic Days było... Dziękuję bardzo. Wiele rzeczy poszło nie tak, jak powinno, dużo jeszcze więcej rzeczy poszło tak, jak powinno. Wiadomo, jak to jest, człowiek się uczy na błędach i tak to jest, jak się ma takie bardzo dziwne oraz bardzo kosztowne hobby, jak robienie filmów. Ale wiecie, prawda, ale sam koncept był bardzo fajny, spodobał mi się bardzo, więc tutaj zajebista pochwała. Od dawien jako dawna gigantycznemu fanu obu franczyz. Bo według mnie Predator 2 jest lepszy niż 1. Tutaj już spalam, jeżeli masz je na liście. Nie, ja tutaj nie oceniam. Pamiętaj, ja nie oceniam. Sytuacja była taka, że od dawien dawna intrygowało mnie, czemu nie poruszono tematu tego właśnie pistoletu, który tam Danny Glover postać nosi, czyli Harrigan dostał od Predatora, a okazało się, że dowiedziałem się o tym już po tym, jak już zacząłem kręcić, że zrobili komiks, przeczytałem ten komiks świetny i w latach 90. Robert Rodriguez, ten od Desperado między innymi, chciał nakręcić film na ten temat. To miał być po prostu Piraci z Karaibów, Predator, na takiej zasadzie, takie miało być wizualnie, ale chciał wtedy budżet $200 milionów. Dzisiaj ten budżet to się wydaje nic, ale wtedy to po prostu było koszmarne pieniądze, więc studio powiedziało super, fajnie, ale nie. I właśnie postanowiłem nakręcić film o tym, jak Predator dostał tenże... Bardzo fajny, krótki metraż. To jest idealna recenzja tego w sumie. Dziękuję bardzo. Patrzymy dalej, tutaj pisze. I w sumie sam zastanawiałem się, skąd wziąłeś pomysł na ten pistolet, a właśnie przypomniałem sobie, że w Predatorze 2 było to ujęcie na, cudzysłowie mówiąc, trofea tego Predatora jednego w swoim statku kosmicznym i pamiętam, że tam był właśnie ten pistolet i w sumie, kurwa, to się robi jedną spójną, logiczną całość, to nie ma plot holi. To może być spoko. Danny Glover dostaje na końcu Predator mu go rzuca i wiadomo jak jest. Tak, dokładnie, to było piękne. Dobra, tak w ogóle to Arnold jest w szpitalu po udanej operacji, przebronto z zastawki tak. Widziałem na Instagramie, pozdrawiamy Arnold. Ja tak samo. Jesteśmy z tobą. Ja na Twitterze widziałem akurat, ale Arnoldzik zawsze w serduszku. Zanim jeszcze przejdziemy do miejsca w tym momencie już daj momencik. Kitku, podasz mi Arnoldika? Kitku, to chyba by było do mnie, ależ pięknie do mnie mówisz. Sorry, do mojej ukochanej, wybacz. A już tak się miałem taką nadzieję normalnie. Wybacz. Ale ja i moja dziewczyna jesteśmy też wielkimi fanami Arnolda, mimo że film jest denny, ale musieliśmy mieć tą figurkę. Możecie rozpoznać, kto to jest. 4. część, panie i panowie, w reżyserii Joela Schumachera. Mr. Freeze. Jedna ze śmieszniejszych ról Arnolda Schwarzeneggera mimo wszystko. To jest tak. W ogóle powiem ci w ten sposób, że jak już sobie to przy Predatorze i przy, że tak powiem, przy Terminatorze, jest taka teoria fanowska, ponieważ że Predator oraz Terminator są połączone, mogą być połączone. Nawet taki był kiedyś koncept na film. O co chodzi? Otóż dla tych, którzy nie wiedzą, w 1 Arnold zabija Predatora i oczywiście ten eksploduje, no i Arnold jedzie do szpitalu, ma oznaki choroby promienne. To jest połączenie konceptu, komiksu i tak dalej. Później oczywiście rząd postanawia na nim przeprowadzić eksperyment, ale jego brat, który tak samo jest najemnikiem, uciekają razem i zaczynają śledzić i tropić predatory. Tam w Ameryce Południowej rozwalają ich mnóstwo. No i w pewnym momencie, bo okazało się, że w 1 tego, którego on zabił, to nie był ten, który wykończył jego ekipę. On zabił predatora, który był wysłany, żeby zabić tego predatora, który tam wykańczał. No ale dowiedział, masakra. Wygulał po prostu przez Intel, CIA, FBI, PKP, ZUS, nieważne jakaś tam literówka, że ten predator jest tam właśnie w Ameryce Południowej, no i on go dorwał. Kiedy to się stało, odezwał się po raz wtóry do niego rząd, na zasadzie, że ty jesteś super żołnierzem, jesteś rewelacyjny, mamy taki program żołnierza przyszłości i chcemy ciebie, że tak powiem, zeskanować, ażebyś był tym żołnierzem przyszłości. I tym żołnierzem przyszłości właśnie był T-800. Takie nawiązanie. To jest zbyt logiczne. Że tak naprawdę T-800 jest wzorowany na Daczu, panie i panowie, na Daczu Arnoldzie. Wow, to jest zbyt logiczne aż. Jezu Chryste na krzyżu. Ała. Kali, dobranoc, ale teraz mam mózg rozjebany, wybaczcie. Dobranoc, dziękuję, fajnie, że byłaś z nami. To się robi zbyt logiczne. Widzisz, tak to jest, tak to niestety... Ten Arnold wcześniej, który pokazywał, to był niestety kuźwa Batman i Robin.
Batman i Robin może być dobrym filmem guilty pleasure. Nie oceniaj. Tylko i wyłącznie. Dokładnie. Dobrze, panie i panowie, lecimy dalej. W tym momencie Lincoln ma drugie. A my lecimy do miejsca drugiego. Tutaj pewnie nikt się nie zdziwi, że tutaj u mnie jest saga Gwiezdne Wojny. Saga. Fabularnie 11 części. Ja zaliczam pierwszą 9 do sagi, a reszta to są midquele moim zdaniem, które nie powinny być wliczane zbytnio do opisu oryginalnej sagi. To są po prostu rzeczy dopełniające, tak jak stare legendy były dopełnieniem pierwszych 6 części. One zostały wyrzucone do kosza i powstała nowa trylogia, prawda? Moim zdaniem midquele nie powinny być liczone do oceny sagi, ponieważ one tylko dodają pewnego smaczku, czyli na przykład jak Han Solo został najemnikiem, prawda, fajna rzecz, ale to nie daje zbytnio dużo do myślenia, jeżeli chodzi o oryginalną sagę, czyli 9 części. Tak samo jeżeli chodzi o budowę Gwiazdy Śmierci, czyli fabułę Rogue One, prawda, na samym końcu pojawił się Darth Vader, to było fajne, ale było, no wiecie, o co mi chodzi. Kończy się, to było coś pięknego, to jak się kończy i tak dalej, no. Ale wracając, jeżeli chodzi o sagę Gwiezdne Wojny, czyli 9 części, to tworzy fajną, spójną, logiczną całość. To jest po pierwsze, a to rzadko się zdarza. Rzadko pojawiają się plot hole, a jeżeli są plot hole, to są wytłumaczone książkami. Warto czytać książki, tak od razu mówię. Wiesz, największym błędem, największą dziurą, to fani mówili od mówi, co za debil buduje Gwiazdę Śmierci, w której zostawia taką ogromną dziurę, gdzie można wziąć i strzelić i ją rozwalić. Rogue One to wyjaśnił. Oczywiście, że tak, bo to jest tajemnica Poliszynela, że zasadność Rogue One czy Watch 1 to było po prostu spełnienie fanowskiej marzeń. Znaczy oni wiedzieli... Na polski tłumaczy się to jest Łotr 1, to jest nazwa jednostki. Tak samo jak w Dniu Niepodległości, jak żołnierze w samolotach odpalali swoje rakiety, no nie, to wpierw nazwa jednostki, Eagle 1, Fox 1 na przykład, nie? Czyli Orzeł 1 wypuszcza Lisa 1, czyli pierwszy samolot w brygadzie wypuszcza pierwszą rakietę z serii. To jest coś ten deseń. Styx, tutaj tylko ci odpowiem, że czekałem, aż zrobię film o Jar Jarze. Jest taka koncepcja, taki jeden pomysł. Ja do tej pory wierzę, że Jar Jar Binks jest Sithem. Jar Jar jest Sithem, tak. Ja do tej pory w to wierzę i ja chcę w to wierzyć. Cytując sławny cytat z Archiwum X, ja chcę wierzyć. Ja chcę w to wierzyć. A ja zacytuję słynny cytat z kosmicznego meczu I believe I can fly. O, więc niech szanuję. Ej, no shit, kosmiczny mecz Space Jam to jest film dzieciństwa. Mimo wszystko, to jest fajne. Również, też byłem w kinie na tym. Kiedyś były takie czasy, że się do kina można było wybrać na film. A ja żałuję, że ja nie mogłem pójść na to do kina, bo chyba wtedy byłem jeszcze 3-latkiem. Słuchaj, ja jestem taki stary, że ja Kevin Sam w Nowym Jorku w kinie widziałem. Dobra, to robimy teraz quiz o Lincolnie. Powiedz mi, przyjacielu, ile ja mam lat? Lincoln, ty będziesz miał 20 kilka, ale 20 kilka w sensie koło 26-28. Dzięki za odmłodzenie. Ja jestem rocznik 9-6. 24. Czyli za postarzenie. Wiem. Brodę. Znaczy za postarzenie, no. Ale w sumie lubię wyglądać staro. Bardzo lubię wyglądać staro, bo ja powiem ci tak, że mojego wyglądu twarzy nie zmieniłem od studiów. Czyli w sumie 6 lat wstecz. No i pięknie. Ja swojego wyglądu nie zmieniałem od 17 lat. No i szanuje się to. Jest. Dobra, czyli masz... Mówisz o Powiem ostatnią ciekawostkę o mnie, bo o Gwiezdnych Wojnach nie trzeba mówić, one bronią same siebie. Zacznijmy od tego. Moja data urodzenia jest dosyć specjalna. I w sumie wszyscy mówią, że jestem głupi, że mam taką datę urodzenia, ale możesz się już sobie chyba domyślić, jaka to jest data. May the 4th be with you. Jeszcze lepiej. Najbardziej pojebana data urodzin co 4 lata. 29 luty, tak. Dokładnie. No. Niestety jestem takim szczęściarzem, nie? Jesteś inny niż inni. Mhm. Ale w sumie to, że jestem inny, nie znaczy, że nie jestem normalny. To znaczy, że jesteś inny. Dokładnie, jak najbardziej. No. Jestem tylko inny, ale no, you know. Wiadomo jak jest. Słuchajcie, ale na temat Gwiezdnej Sagi nie ma nawet co mówić, bo to chyba każdy fan, no nie tylko sci-fi, ale każdy fan kina zna, dokładnie wie o co chodzi. Więc pozwolę sobie nie skomentować i ja przejdę do mojego miejsca drugiego. Dokładnie.
na którym się znajduje twórca, którego, jak już mówiłem wiele razy, niespecjalnie lubię, ale szanuję. Nie chodzi o Patryka Wegę, spokojnie. To nie tym razem. Ty nie szanujesz Wegi. 2001, Odyseja Kosmiczna, oczywiście film Stanleya Kubricka, który sprawił, no, że rzeczywiście ludzie po raz wtóry inaczej popatrzyli troszeczkę na sci-fi. Sprawił, że pojawił się w końcu po raz można powiedzieć pierwszy w takim wymiarze zły robot, który rzeczywiście robił. Potem oczywiście wiadomo, w Obcym, tak niemalże już w każdym kolejnym ten robot był zły, chociaż on niekoniecznie Bishop akurat w dwójce nie był. Bishop był miły. On uratował miły, ale w jedynce Ian Holm. Chociaż do tej pory jest teoria spiskowa, która mówi, jakim cudem znalazło się jajo na statku. I niektórzy myślą właśnie, że Bishop je przyniósł. No. Jeżeli pamiętasz fabułę Trójki. Pamiętam fabułę Trójki bardzo dobrze. Tylko jest jeden mały problem właśnie w tej teorii spiskowej, bo tutaj dam kolejny własną ciekawostkę, wybacz, że ci przerywam, ale ten facehugger, którego mamy w Trójce, to nie jest zwykły facehugger. Możecie zobaczyć, że jak on ma te swoje paluchy, no nie, to on ma jeszcze takie jakby błony, jakby ryba pomiędzy nimi, tak jakby mógł latać. To jest facehugger typu królewski. I tutaj nie możemy się nic dziwić, bo Ripley miała urodzić z siebie królową. I właśnie nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj praktycznie rzecz ujmując, były dwa jaja na 100%. Jedno zapłodniło psa, a jedno zapłodniło Ripley. Ewentualnie jest jeszcze teoria, która mówi, że królewski facehugger może zapłodzić wiele osobników. I do tej pory nie zostało to wyjaśnione, w jaki sposób te królewskie jajo znalazło się w samolocie, w statku kosmicznym. Przy okazji właśnie takich filmów, które mają już wiele części tych rzeczy, tych teorii spiskowych, pojawia się mnóstwo. To właśnie wiele z nich po latach twórcy stwierdzają, ok, to może ustosunkujemy się do tego i zrobimy Rogue One i powiemy, czemu taka wielka dziura była w Gwieździe Śmierci. Czasami tak jest, panie i panowie, czasami wiadomo jak jest. 3 godziny, no i super, no i w porządku, elegancko, gadamy dalej, kolejne 50 godzin. W sumie jak znajdą się dwie osoby, które znają się na rzeczy, to debata może trwać nawet do 12 godzin, co zostało potwierdzone naukowo. Dokładnie, 11:55 będzie zapis na żywo na YouTubie, panie i panowie. Gdyby nie fakt, że musiałbym odwieźć Martę do pracy, to mógłbym tak rozmawiać z tobą. No shit, ja się czuję świetnie. Ja również widzę, że osoby na czacie też, bo cały czas mamy wierną grupę. Proszę bardzo, legendy kina pisze Łukasz Stanisławowski, tutaj odliczanie jest, no, przebiliśmy 4 minuty rekord Endgame przebity, panie i panowie, ale ciągle nam bardzo długo do najdłuższego filmu w dziejach kinematografii. Film, który nosi zabawny tytuł Lekarstwo na bezsenność, ma 85 godzin, więc sobie troszeczkę jeszcze poczekamy i nie dobijemy do tego na razie, także spokojnie, dobrze jest. Aczkolwiek ostatnio patrzyłem w ten weekend, zarówno Galeria Horroru, jak i Kocham Kino mieli swoje 12-godzinne odcinki, także... Niezwykle nie mam czasu, żeby zrobić 12-godzinnego live'a. Jak Marta weźmie urlop, to dopiero wtedy. No niestety tak jest, ja tak samo mam dzieciaki i w ogóle moja pani też się pewnie się wkurwia na mnie, że tutaj siedzę, ale no wiadomo. Teraz nie dam rady, ale... Robota później... jest ważna, prawda? Są takie rzeczy. Dobrze, poszliśmy już 2. Czy mówiłeś, że masz filmy, które tak naprawdę nie trafiły na 1? Warte są polecenia. Znaczy nie trafiły na listę, ale są warte polecenia. I mam tych pozycji z tego, co widzę, 11. Więc tak, nie będę ich streszczał, tylko po prostu powiem tytuły i po prostu musicie mnie zrozumieć. Te filmy mi się po prostu podobają. Dokładnie. Więc tak, Ready Player One. Film Easter Egg. Świetna rzecz. Mi się podobał. Steven Spielberg po raz wtóry. Dokładnie. Netflixowa anihilacja. Ukazanie inwazji obcych w zupełnie innym sensie. Bardzo fajne. Zagłada. Kolejny film o androidach, które, wiecie, mi się podobają. Androidy, po prostu każdy koncept androidów mi się podoba. Trylogia Igrzysk Śmierci. To jest po prostu wholesome. Bardzo mi się podoba i można do tego odpocząć. Oglądając Igrzyska Śmierci można odpocząć. 5. element. To jest klasyka. Są oczywiście, że tak. 5. element to jest klasyka. Kolejny film Upgrade. To jest stosunkowo nowy film, ale bardzo mi się spodobał. To jest kolejna sztuczna... Australijskie, tak. To jest kolejna sztuczna inteligencja, która po prostu przejmuje kontrolę. To jest spoko. A poza tym zwrot akcji jest tyle, że to po prostu nieporozumienie. Świetna sprawa. No. I tutaj znowu Sylwester Stallone, Człowiek Demolka. Bardzo fajny film. Polecam. Bardzo polecam, jeżeli chcecie się odmurzyć. Bierzcie piwo i oglądajcie sobie Człowieka Demolkę. To jest bardzo... W szczególności jak upiecie się troszeczkę bardziej, to Człowiek Demolka jest fajny. Bardzo fajny.
dalszą część, reszta Marvel Cinematic Universe, po prostu nie chciałem tego listować, reszta Marvel Cinematic Universe poza Avengers Endgame. Oczywiście mamy Awatara i tutaj film mojego dzieciństwa, Stalowy Gigant. Stalowy Gigant. I am Superman. Do tej pory wyciskacz łez, a zarazem nauka. Dalej mamy Marsjanina oczywiście. To jest jeden z fajniejszych filmów science fiction, mimo wszystko, bo to jest science fiction, bo do tej pory nie możemy udowodnić, że można wyhodować w ten sposób, jaki tam jest pokazane, po prostu życie na Marsie. Nie można tego uwzględnić, ponieważ nie znamy dokładnego składu strukturalnego piachu marsjańskiego. To jest tylko jedyny szczegół. Jeżeli to udowodnią, to wtedy film nie jest science fiction, tylko dokumental. Dosłownie. Ponieważ Chińczycy wysłali ostatnio najnowszą misję łazika na Marsa. Pamiętam. I ma dotrzeć za kilka miesięcy, bo ostatnio nawet podesłali zdjęcia, więc jest szansa, że mają być pobrane próbki gleby, bo tam już jest teoria w tym momencie, że więcej niż teoria, że jest ziemia, że są jeziora lodowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Chris już mnie wyprzedził. Ex Machina, kolejny film o androidzie, który jest świetny. Ale pomijając, tak. I tutaj dosyć stare kino, 12 małp. 12 małp. Terry Gilliam, czyli Bruce Willis i między innymi Brad Pitt. Bardzo fajne. Oczywiście trylogia Powrót do przyszłości i tutaj, moi drodzy fani japońskiej animacji się ucieszą, Neon Genesis Evangelion. Świetna seria na temat ataku pseudoistot o dużych mechanoidach. Jeżeli chcecie, nie będę wam tego tłumaczył, bo do tej pory wszyscy nie rozumieją, o co chodzi. Musicie sami obejrzeć i sami zinterpretować, wtedy zrozumiecie, o co chodzi. Musicie to obejrzeć, żeby zrozumieć. Neon Genesis Evangelion. To jest japońska animacja, bardzo fajna, dużo fajnych plot twistów jest. Ogółem polecam, nie będę spoilerował, po prostu zobaczcie. Nie lubię spoilerowania. Neon Genesis Evangelion. No i to u mnie tyle, zostały same gry. Tylko Łukaszowi jeszcze opowiem, czy widziałeś bajkę Był sobie kosmos? Jeżeli mi się nie myli, to jest taka seria bodajże, było sobie był ciało, ten typ z brodą, tak. Oczywiście, że pamiętam krwinki białe, czerwone i tak dalej. Tam było też bodajże, byli sobie odkrywcy i tak dalej, jak najbardziej. Tak, wszyscy. Jak najbardziej pamiętam. Dobra, gospodarz ma pierwszeństwo, twoje pierwsze miejsce, przyjacielu. Bo na temat mojego trzeba troszeczkę się wypowiedzieć dłużej, bo u mnie jest ex aequo pierwsze miejsce mimo wszystko. Wiesz, ja powiem tylko w ten sposób. Zaraz wrócę. Panie i panowie, jak najbardziej. Terminator 2. Według mnie... Tutaj się nie dziwię. Naprawdę, jak już mówiłem wcześniej, Cameron zrobił mnóstwo. Kojarzycie scenę, kiedy na ciekłego Terminatora jest wylany ciekły azot. Ciekły. W tym momencie on zamarza, Arnold do niego strzela, rozwala się. Jest ciepło, ten zaczyna się topić. To jest scena robione ręcznie, nie komputery, to jest ręcznie. Panowie z grupy Stana Winstona mieli metr na metr mniej więcej taką płytę pilśniową i na to było wylane od cholery rtęci. I oni w tym momencie tak to sterowali i nagrywali, żeby ta rtęć się łączyła w całość. To jest jeden z przykładów, jak to zrobili. Scena, kiedy jest sen Sarah Connor, gdzie jest Los Angeles wybucha. Kultowa scena po prostu Dnia Sądu Sarah Connor. Winston powiedział, że to był najgorszy film do zrobienia jego, bo musiał stworzyć spalone, zwęglone ciała, a potem je przy pomocy tak naprawdę sprężonego powietrza rozsadzić. Mówi, że to było najgorsze. Wyglądało rewelacyjnie, zrobione w prosty sposób. Zwykły kompresor powietrza, świetnie. Te wszystkie autobusy, te wszystko, co się podpalało, to jest zrobione na miniaturach. Po prostu jest ścianka i ogień idzie od dołu, wszystko jest zrobione świetnie. Pomysłów było mnóstwo. Film praktyczne efekty specjalne. Oczywiście, że tak. Rewelacyjnie połączenie animatroniki i efektów specjalnych, to jak Arnold wygląda na początku i później dodawane te czasowe motywy, nawet sceny proste, no 1, 2 również. W sumie najprostsza scena z 2, odcięcie części ręki i zdjęcie jej przed tym przed tą czarnoskórą rodziną, nie? Żeby udowodnić, że Dzień Sądu istnieje, nie? To w sumie zajęło dużo czasu. Scena, kiedy Arnold
kąpie się w tej surowce, a tak naprawdę to jest zwykła woda podświetlona od dołu i rzucone, że tak powiem, kilka liści na to, ale w tym momencie jest to zrobione w ten sposób, że my kupujemy to, my to wierzymy, my robimy. Dodatkowo oczywiście widziałem wersję również, jak każdy pewnie kinomaniak, reżyserską, gdzie jest więcej pokazane, jak po tym zamrożeniu się i rozmrożeniu płynny się zmienia, zaczęło się to wszystko sypać, nie jest tak dobry, jak że nagle idzie po podłodze i nagle nogi mu się przyklejają do podłogi i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście świetny. Film pod względem technicznym, pod względem tego, co dał kinematografii, przełomowy. Dokładnie. Jedyne, co można zrobić. Dziękuję. I pójść w dół lawy. Dziękuję bardzo. Muzyka Guns N' Roses, Harley, Salon Flipperów, widzę, to było mocne, ta piosenka właśnie, ona później się pojawia w czwartym Terminator Salvation. Zresztą nawet taki teledysk był, Arnold właśnie miał nagrany z Gunsesami specjalnie na potrzeby promocyjne tego filmu. To była rzeczywiście sprawa, a potem Brad Fiedel jak to zrobił. Ja czasami lubię sobie po prostu wziąć i włączyć sam ten motyw muzyczny, czy to na przykład pościgu z jedynki, który był na syntezatorze, czy to po prostu tylko włączyć tą muzykę, wiadomo, włączyć. Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Rewelacja, panie i panowie. Szanuję, bardzo mocno szanuję. No nigdy się nie zastarzeje. Ten film jest przełomowy do tego stopnia, że on praktycznie nigdy nie zostanie odepchnięty przez inne franczyzy. Terminator jest jedną z niewielu franczyz, o tak się wyrażę, które praktycznie rzecz ujmując nigdy nie umrą, moim zdaniem. Z nich dalej będzie ciągnięty hajs, a jeżeli znajdzie się twórca, który rzeczywiście ogarnia, to może je wskrzesić. Ten twórca może być defibrylatorem franczyzy. O tak się wyrażę. Tak się właśnie zastanawiałem, bo wiadomo, ostatni film, czyli 6. część Dark Fate był reżyserowany przez Millera, który robił tak samo Deadpoola między innymi. No to słaby był, krótko mówiąc. I któryś z tych filmów, albo Deadpool, albo Terminator 6 jest po prostu błędem w druku, jest przypadkiem. Chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że błędem w druku był Deadpool. Niestety. W sumie ja nie będę się wypowiadał, bo nie chcę zapeszyć. Deadpool się udał po prostu, bo się okazało, że rzeczywiście fajna sprawa. Mam nadzieję, że będzie. Ale rzeczywiście Terminator w tym momencie nie można kontynuować. Lobotomię trzeba zrobić i od nowa wskrzesić, bo inaczej się tego nie... Ja mam dziwne wrażenie, że oni mogą pójść w takim samym kierunku, jak zrobili to Avengers Endgame. I o czym tu mówię? Mówię tutaj o kontinuum, o teorii podróży w czasie. Bo widzicie, jest wiele teorii na podróże w czasie, ale jedną z najbardziej logicznych jest taka. Dosłownie kreując przeszłość, nie? Mamy linię czasu, prawda? I jeżeli cofniemy się z tej linii do tyłu i zrobimy coś w tej linii, to nie pójdziemy znowu tutaj, tylko zrobimy kolejne odgałęzienie w linii czasu. I to może być właśnie punkt, który chcieli ogarnąć twórcy Dark Fate, że przez fakty dokonane w Terminator Genesis, przez przypadek Sarah Connor i znowu zapomniałem jego imienia, a pamiętałem na samym początku live'a. Kyle Reese, dokładnie. Oni byli wpierw w oryginalnej fabule, potem przeniesie się do roku 2017, ale przez przypadek, przez to, że inny Terminator jeszcze zdążył przejść w czasie do tyłu i uratować Sarah Connor, przez to stworzyła się kolejna linia czasu i od tej linii czasu zrobiła się kolejna linia czasu. To jest jak najbardziej logiczne, niestety, ale takie są naukowe fakty. Naukowcy właśnie polemizują, że linia czasu, znaczy sama zasadność podróży w czasie, która na przykład była przedstawiona między innymi w Powrocie do przyszłości, jest beznadziejna, a tylko taka, tak jak mówisz, która jest przedstawiona właśnie w Endgame, jest jak najbardziej logiczna. Ponieważ innymi słowy, paradoks dziadka nie jest paradoksem. Ja widziałem kiedyś taki fajny film, w tym momencie oczywiście tytułu nie pamiętam, ale sytuacja jest taka, główny bohater wymyśla maszynę czasu. Nie. Maszynę czasu, nie jest związany nawet. Cofa się do początku XX wieku, jedzie w austriackie Alpy na narty. Nie umie jeździć na nartach w ogóle, ale gdzieś tam coś się dzieje, popycha jakiegoś chłopczyka, ten chłopczyk spada z góry, ginie. Tylko słychać matkę, która woła za tym chłopczykiem: Adolfie, Adolfie. To się okazało. On zabił chyba 7-letniego Adolfa H. W tym momencie super fajna sprawa, ocaliłem miliony istnień. Co się okazało? Zabijając Adolfa H,
jego dziadek nie poszedł na wojnę. Nie poszedł na wojnę, więc nie zginął. Więc jego babka drugi raz nie wyszła za mąż, więc nie urodził się jego tata. Nie urodził się jego tata, więc on się nie urodził. I teraz jest takie pytanie logiczne, czy lepiej, żebyś ty się nie urodził, czy wolisz ocalić miliony istnień? To jest powalone. Niestety. Tego nie da się wytłumaczyć. Ale w sumie jest teoria na temat tego, że po prostu podróże w czasie nie istnieją i nie są możliwe z jednego głównego względu. Świętej pamięci Stephen Hawking zrobił kiedyś imprezę, ale ogłosił ją dopiero dzień po imprezie i dopiero podróżnicy w czasie mogli przyjść na tę imprezę, bo była dzień wcześniej niż została zapowiedziana. Nie pojawił się nikt. Albo podróżnicy w czasie bardzo mocno się kamuflują, albo po prostu to jest niemożliwe i tyle. Widzicie, cały czas mówię, nie tylko zabawiamy, ale i uczymy. Tak to jest. Przy okazji, jeżeli pozwolisz, grając w jedną z gier, usłyszałem pewną frazę, jaką jest promieniowanie Hawkinga. Sprawdziłem, co to jest. To jest związane z białą i czarną dziurą, prawda? Czyli portale międzygalaktyczne, mniej więcej. I chodzi bardziej o to, że po prostu grając w tą grę ogarnąłem jeden termin fizyczny, który okazał się być prawdziwy, a potem na koniec 3. klasy liceum zrobiłem na ten temat obszerną prezentację i dzięki temu zaliczyłem przedmiot na 6. Proszę bardzo. Więc powiem wam tak, oglądajcie filmy, grajcie w gry, jeżeli znajdziecie, co was zaciekawi, poszukajcie na ten temat informacji, dzięki temu możecie zaliczyć przedmiot. A byłem trójkowiczem, a zaliczyłem ostatni rok na 6. Proszę bardzo. A propos tych czarnych dziur, to jest, no oczywiście teraz będę bardzo naginał rzeczywistość, aczkolwiek wiele osób twierdzi, że jedna szansa, ażeby Mikołaj przemieszczał się pomiędzy domami w tę jedną noc, jest właśnie, że on potrafi przemieszczać się przez dziury, czarne dziury czasoprzestrzenne, bo inaczej fizycznie nie ma takiej możliwości. Białe i czarne dziury to jest zajebisty temat i polecam go przeczytać, nawet dla samej ciekawości. Proszę bardzo. To jest rzecz. Ja ostatnio za sprawą mojego syna, który uwielbia właśnie kosmos, planety, zacząłem się właśnie bardziej interesować tym, co się dzieje, NASA, teleskopy Hubble'a i tak dalej i powiem, że między innymi stąd dowiedziałem o tym, że Chińczycy wysłali kolejną misję, jeżeli jeszcze twój syn nie oglądał, to polecam, żeby obejrzał film Teoria Wszystkiego. Bardzo świetny film. Mimo wszystko, moim zdaniem, jeżeli on ogarnia coś takiego jak teleskop Hubble'a, to on ogarnie ten film. W szczególności, że tam, przypomnę sobie tylko nazwisko, pozwolisz? Bo to jest najbardziej miła twarz w całym Hollywood, moim zdaniem. To jest najbardziej miła twarz, która kiedykolwiek po prostu była na globie ziemskim, pomijając oczywiście moją kobietę, bo ona jest najlepsza. Nie, ona jest najlepsza. Każda jest najlepsza. Pasi? O Boże, zapomniałem wyłączyć tego gówniaka. Moment. F5. I główną rolę tutaj mój przyjacielu grał... Kurde, przez przypadek kliknąłem w zdjęcia. Eddie Redmayne. Jedna z najmilszych. No. Nie, ja wolałem sam powiedzieć, więc wiesz, jestem osobą, która czasami woli się pomylić raz, potem sprawdzić i powiedzieć drugiej osobie dobrze. No, w sumie był taki film Efekt Podaj Dalej, czy jakoś tak, czy nazywał się Podaj Dalej, że jeżeli zrobisz coś dobrego dla 2 osób, te 2 osoby zrobią coś dobrego dla 2 osób, to już jest razem 12 osób i tak dalej, i tak dalej. To chyba nazywało się Podaj Dalej, że tam na samym końcu dzieciak ginął od, że tak się wyrażę, ukąszenia nożem, od pchnięcia nożem. Bardzo polecam. Z Eddiem Redmaynem ostatnio widziałem film Proces 7 z Chicago, robiłem recenzję w zeszłym tygodniu. Nie oglądałem jeszcze. Pojawi się bodajże w piątek. No. Ale pamiętam właśnie, że też grał tego Newta Scamandera w Fantastycznych Bestiach. To był... Moje dziewczyny uwielbiają wszystko, co jest związane z Harrym Potterem, więc... To możemy się zrelatować w sumie. Powiem ci tak, nasze kobiety zostawimy sobie, my pójdziemy pozwiedzać irlandzkie bary. Pasi? Pewnie, że tak, jak najbardziej. Zawsze chciałem to zrobić, bo słyszałem właśnie, że w Irlandii bary są najlepsze. Tylko otworzą, to nie ma problemów. Chwilowo są Jestem za. Wiem, u nas też. Więc super. W sumie możemy się umówić. Dobra, to co? Nasze numer 1 chyba, nie? Ty masz jakieś rzeczy, które chciałeś wspomnieć? Nie. Moim numerem 1 był Terminator 2, więc to jest ja już swój podałem. To w sumie zostałem ja i mówiłem tutaj...
I mówiłem tutaj w sumie, że u mnie jest ex aequo, ponieważ to jest całe pieprzone uniwersum. Tego nie da się oddzielić. To są franczyzy, dwie największe franczyzy, które dokonały fuzji, tworząc... No to w sumie zabierzemy też twoją żonę, Pasi? Pewnie, wtedy wszyscy złożymy się na opiekunkę dla twojego babyborna. Nie ma problemu. Ogarniemy temat. Jesteśmy, da. Jedne z największych franczyz, które połączyły siły i stworzyły zajebiście wielkie uniwersum, które dokopało dla ludzkości nie tylko bardzo fajnymi informacjami, ale też fajną kinematografią, komiksami, książkami, grami. Wszystkim, dosłownie wszystkim. Franczyzy Obcy i Predator. Obcy kontra Predator, Obcy Predator, wszystko związane z tym. Filmy, 1, zajebisty horror monster movie, 2, świetny horror film akcji, 3, no troszeczkę słabsza, bo w sumie nie lubię, jak jest duży obszar i jest tylko jeden wyłącznie potwór, to tak troszeczkę mi nie pasi, nie? 4 jako tako, obsada aktorska ratuje, no bo Perlman, Sigourney, tak, Winona Ryder, Michael Wincott. Winona Ryder. W sumie, jak dobrze pamiętam, to ulubioną aktorką mojej dziewczyny jest Winona Ryder właśnie. Więc też lubimy to oglądać. A jeżeli chodzi o Predatora, to kurde, Schwarzenegger. No, kto nie lubi Schwarzeneggera? Potem powiem, że oglądałem 1, 2, potem oglądałem Predators, to się po angielsku tak nazywa, Predatorzy. Film nie był zły. Był dosyć przyjazny do oglądania, nie był aż tak zły. The Predator. Zbyt dużo błędów, ale powiem ci, o co chodzi za chwilę. Tak. Było dużo błędów, ale wiesz, a potem dochodzimy do The Predator. I ja do tej pory nie wiem, co ja mam myśleć o tym filmie, pomijając fakt, że oni ściągają niektóre fakty od Marvela, ale to możliwe, że był to, w cudzysłowie mówiąc, easter egg, fakt, że już Fox został sprzedany dla Disneya, ale bądźmy ze sobą szczerzy, pewnie oglądałeś film The Predator. Predator Killer Armor. To jest jebany Iron Man. To jest głupie, strasznie głupie. Iron Man 3 oraz The Predator mają tego samego reżysera oraz scenarzystę, czyli Shane'a Blacka. Dokładnie. I ten Predator Killer Armor jest dla mnie głupi. Strasznie głupi. Moglibyśmy myśleć inną wersję. Czemu w mordę jeża jej nie użyli? Znaczy wtedy nie mieli jeszcze informacji, dopiero pewnie użyją tej zbroi później. Czemu Predator jej nie użył na przykład, nie? Znaczy możliwe, że kod genetyczny nie pozwolił, czy coś. Tutaj za dużo podcholi, żeby polemizować w ten sposób. No właśnie, niestety. Za dużo podcholi, nawet komiksy tego nie wyjaśniają, mimo wszystko, że w komiksach pojawia się Predator Armor Killer. Znaczy Predator Killer Armor pojawia się w komiksach, ale to było wyjaśnione w normalny sposób, ale jeżeli chodzi o przedstawienie zbroi w filmie obecnym, to jest za dużo niewiadomych. Nie można nic powiedzieć. To jest dosłownie efekt taki, jakby Thanos po prostu stryknął i nie mamy nic, nie? I wychodzimy z kina z smutną minką, ponieważ ten zły wygrał. Dosłownie, a mimo wszystko, że dobrze wygrali. Mnóstwo tych rzeczy. Powiem tak, 1, świetne kino. To jest świetne, to jest w ogóle, to jest tak jak mówiliśmy wcześniej, obecność Freddy Krueger. Inny film. Dokładnie. 1 to jest film tak naprawdę w dżungli, wojskowy, gdzie, może nie wiecie, ale taka ciekawostka, czemu nie, pojawia się 3 gubernatorów. Oczywiście, że tak, bo zarówno Arnold Schwarzenegger, Sonny Landham, jak i Jesse Ventura postali się później, Sonny Landham świętej pamięci, bo zmarł jakiś czas temu, stali się gubernatorami. Tu mamy świetne kino. 2, dużo bardziej sobie cenię 2 niż 1, bo rozwija to uniwersum. Bardzo po przodu wszystko, jest świetne. The Predators. Nie leży mi w nim fakt, że Arnold Schwarzenegger, że tak powiem, nie był w stanie, no bo nie był w stanie, gdyby nie ten fart, że Predator stanął pod tym klocem, nie był w stanie pokonać Predatora zwykłego, a Adrien Brody, facet, który mniej więcej jest wzrostowo tak jak ja, czyli 176 i tak samo podobnie zbudowany, tylko że on ma dużo mniej mięśni niż ja, pokonał super Predatora, czyli Predatora, który jest o pół metra. Predator, który jest hybrydą wszystkich znanych gatunków predatorów. To znaczy wszystkich znanych gatunków dla predatorów i to wszystkie efekty genetyczne są wszczepione w tego predatora. I ci predatorzy... Mając patyczek w ręku i to jest w tym momencie największy zarzut. Dokładnie. Po jaką cholerę pojawił się w tym filmie Lawrence Fishburne? Tak się zastanawiałem,
Może on komuś po prostu przyjeżdżał, miał vana i komuś przewiózł meble i powiedział, dobra, przewieziesz mi biurko, ale wiesz co, będę w Predatorze, to wystąpię. Może po to, bo inaczej innego uzasadnienia, wytłumaczenia, czemu w Predatorach on się pojawia, nie widzę. Mimo że uwielbiam ten film za to, że pojawił się jeden z moich ulubionych twardzieli, czyli Danny Trejo, panie i panowie, normalnie Danny Trejo to jest, danego Trejo to ja bym widział wszędzie, tak jak Kevin Smith mówi, że Ben Affleck powinien grać wszystko, jak będzie film o Świętym Mikołaju, niech zagra go Danny Trejo. Jak będzie film o zabójstwie Świętego Mikołaja, niech zagra go Danny Trejo. W mordę, jak będą kręcić Szczęki 5, niech Danny Trejo zagra rekina. On jest rewelacyjny we wszystkim, przyznam szczerze. Największy zarzut. Jeżeli chodzi o Predator nowy, obejrzałem go, powiem szczerze i byłem taki, ale to wygląda fajnie, jak to jest w ogóle i tak dalej. Bo to jest fajne. Potem zrobiłem recenzję, powiedziałem, że 8/10, super fajny. Potem przespałem się z tym filmem, mówię, zaraz, skruch, co ty pieprzysz, jakie 8/10? Przecież to się nie zgadza, to nie ma sensu, tutaj wiadomo, że Arnold w jedynce mówi, go to the chopper, co my zrobimy w Predatorze? Let's go to the choppers, nie? I tak dalej. Mnóstwo takich odnośników, ale to jest wszystko na żart, na humor, nie miało prawa istnienia. Oczywiście, gdyby Predator zarobił swoje, no to Shane Black już miał zagwarantowaną kolejną część, no ale niestety, stety. Dobra, to od razu odpowiem na pytanie Stixa, ile jest podgatunków Predatorów. Mój drogi kolego, Predatorzy nie dzielą się na podgatunki, dzielą się na kasty. To jest zbiór organizmów, które nie dzielą się na podgatunki. Prawda, są genetycznie modyfikowane predatory, tak jak mamy przykład właśnie w The Predator. Mamy tam genetycznie zmodyfikowanego predatora, który ma najlepsze cechy wszystkich gatunków do tej pory zebranych przez predatorów. To jest prawda. Ale jeżeli chodzi o kasty predatorów, to zacznijmy od tego, że kobiety rządzą. Predatorzy mają króla, ale to królowa rządzi wszystkim. Kobiety predatorzy są po prostu uberkoksami. Faceci są spoko, ale jak spotkasz kobietę predatora z najmniejszej kasty, to kurwa spierdalaj. To jest dosłowny cytat. I wracając, mamy robotników, tak samo jak bezpośrednio w Roju Obcym, nie? Mamy zwykłych robotników, którzy po prostu są za słabi. Najlepszym porównaniem do tego wszystkiego jest chyba Sparta, że tak się wyrażę. Jeżeli chodzi o predatorów, to jeżeli ktoś urodził się za słaby, to umierał. Jeżeli ktoś był to był robotnikiem. Jeżeli ktoś był jeszcze lepszy, to był wojownikiem, ale jeżeli ktoś był uber, to mógł walczyć o tron. Coś mniej więcej w tym stylu. Predatorzy byli wzorowani na starożytnej Sparcie. Jak dobrze pamiętam, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o dodatkowe kasty, to jeszcze byli tak zwani berserkerowie. Berserkerowie to jest jeden z najbardziej powalonych tematów, jeżeli chodzi o uniwersum Predatora, bo jeszcze do tej pory nie została żadna skonstruowana statystyka, żeby ich odzwierciedlić, pomijając mięśnie. Ale były mniejsze predatory, które były odwzorowane berserkerami. One miały specyficzne maski z dodatkowymi ornamentami, które, jak mamy normalnego predatora, to jest taka zwykła, prosta maska, nie? Są jeszcze predatorzy, którzy mają fajne ornamenty na tej masce, dodatkowe znaki runiczne, dodatkowe zęby nawet, nie? W Obcy kontra Predator to się pojawia bardzo dobrze. Dokładnie. I chodzi o to, że berserker predatorem może mówię chyba, bo do tej pory nie wiem. Ja sam nie wiem, a jestem tardem franczyzy, mogę powiedzieć fanatykiem franczyzy Obcy i Predator. Witam w klubie. Do tej pory nie wiadomo, jak kastuje się predatory z normalnego na berserkera. A berserkerów i zwykłych różnica jest w mięśniach oraz prawdopodobnie w tym, co ukazali w walce, pomijając walkę z obcymi, która jest rytualnym przyjęciem do, jakby to ująć, do dorosłości. Do klanu? Do dorosłości. Klan dorosłość, o tako. Przejście z bycia chłopczykiem do bycia mężczyzną. Dokładnie, jak u Indian. Rytuał przejścia. To jest najlepsze określenie. Ja powiem wam taką ciekawostkę, kiedy właśnie miałem kręcić swój film, czyli Predator Czas Celtów, no i oczywiście zacząłem rozeznanie, chciałem sprawdzić. Pojechałem na Comic-Con do Dublina, no bo tam akurat się okazało, że mają mieć swoją wystawę Predatory. Więc mieli swoją, że tak powiem, miejsce, dżunglę i tak dalej, no i wchodzi kilka predatorów, podchodzę do jednego z nich, mówię, słuchaj, chcę nakręcić krótki metraż i tak dalej. Słuchaj, pogadaj z Brianem, on się zna. Brian oczywiście to jest facet, który tak jak my, ale on jeszcze 10 razy więcej wie na temat predatorów. Mówię, dobra, słuchaj, potrzebuję predatora.
Mówi, dobra, którego chcesz Predatora? Ja mówię, kojarzysz tego Predatora, który w drugiej części daje danemu Gloverowi pistolet? No mówię, to tego potrzebuję. Aha, czyli potrzebujesz starszego, The Elder One. Ja mówię, dobrze, w porządku. No to spotkasz się z tym kolesiem i tak dalej. Dobra, no i spotkałem się, pogadaliśmy, idę do Briana, mówię, Brian, słuchaj, ma taki fajny motyw, wiesz, w ogóle, bo potrzebuję kostium tego Predatora. Mówi, to nie jest kostium, to jest strój. Ja mówię, dobra, strój. Predatora potrzebuję, ale którego Predatora? Ja mówię, no Predatora, nie? Ale który? Masz Predatora, masz Super Predatora, masz Sokolnika, masz Berserkera, masz Łowcę. Ja mówię, dobra, stary, tutaj, tego, który w drugiej właśnie części daje danemu Gloverowi ten pistolet. No to w porządku, elegancko mówiliśmy się. Ja mówię sobie, mam taką wizję. Jest tam scena, że ludzie gadają przed domem, Predator stoi z daleka i ma taką wizję, że tutaj z ramienia mu się odczepi taki sokół, będzie leciał, oczywiście nie zakamuflowany i to będzie wszystkie takie z drona nakręcimy taki fajny rzut, to będzie pod czerwienią, taki właśnie widok i tak dalej. On mówi, nie, stary, ty myślisz o tym nowym Predatorze, o Superpredatorze, o Sokolniku. Zwykły Predator starszy tego nie ma. Mówię, okej, co nie można tego zrobić? Nie ma. Mówię, dobra, to zrobimy taką scenę, jak tam wiesz, on ma taką maskę. Mówię, nie, to jest starszy Predator, on nie nosi maski. Ja mówię, kurde, czy jest jakieś ujęcie, które ja mogę zrobić, które chcę nakręcić, a którego ty mnie storpedujesz? Mówi, no widzisz, on nie może mieć tego. Także nawet mimo, że zdaje nam się, że wiemy dużo, słuchajcie, Predator to jest temat, to nie jest rzeka, to jest ocean, to jest po prostu naprawdę wspomniany wcześniej, to jest rów mariański wiedzy, bo pomiędzy, tak jak mówił Lincoln, pomiędzy filmami, pamiętajcie, są 4 filmy o Predatorach, są 4 filmy o Obcym, mamy 2 wspólne, mamy 2 kolejne filmy, czyli Prometeusz i Obcy, chyba Przymierze bodajże. Tak, Covenant. Tak, komiksy, komiksy wspólne, gry wspólne, książki, animacje i tak dalej. Batman kontra Predator i tak dalej. Mnóstwo. Batman kontra Predator nie są kanoniczne. Nie są kanoniczne. No, ale w takim razie mnóstwo tych rzeczy, które się dowiaduje. Także panie i panowie, mnóstwo. Berserker to nazwa jednego Predatora. Tak, to była jednego z tych Predatorów, którzy w Predators polowali na te osoby. On był taki masywny, on miał taką bardzo dosyć, że tak się wyrażę, wyrafinowaną maskę. Tak, w Obcy kontra Predator 2 pojawił się Predator, który nazywał się Wolf, czyli łowca, tak. Można by tak tłumaczyć. W jedynce mieliśmy Celtic, czyli Celtic, mieliśmy Scar, ponieważ został naznaczony przez to i tak dalej. Tego jest mnóstwo, tego można byłoby gadać i tak dalej. Czy przypadkiem najsilniejszym Predatorem nie był Wolf? Nie był najsilniejszym, aczkolwiek według mnie, i to jest moje prywatne zdanie, jest to najlepiej stworzony kostium, wzór Predatora, jaki mógł być. Po prostu świetny styl, świetne detale. Naprawdę wygląda wilk, czyli Wolf, jak to woli, wygląda dla mnie najlepiej, najciekawiej, najfajniej to wszystko wygląda. Nazywajmy go łowczym. Łowczym, jego bronie i tak dalej, to wszystko. Dlatego ja uwielbiam 2 Predatora, ponieważ ona dużo bardziej mówi nam o uniwersum. Arnold miał się pojawić w 2. Miał Arnold, zamiast agenta Kiss, którego wcielił się Gary Busey, miał się pojawić Arnold. Miał być właśnie Arnold, bo po tym, co właśnie wam mówiłem, że przeżył, że skaptowało go CIA, ale się okazało, że Arnoldowi się Predator od zawsze był filmem z małym budżetem. Kiedy, tak samo jak Terminator, kiedy kręcili pierwszego Terminatora Cameron, musiał czekać na Arnolda, ponieważ kręcił drugą część Conana, czyli Conan Niszczyciel. Kiedy w tym momencie mieli robić 2, okazało się, że Arnold nie może, ponieważ bodajże chyba też z Jamesem Cameronem chyba kręcił Prawdziwe kłamstwa bodajże. Więc to był zawsze film o małym budżecie, o małym znaczeniu, ale ikoniczny dla całej kinematografii. Prawda. Ale mimo wszystko Obcy Predator to jest jedno i to samo uniwersum. Do tego prawdopodobnie dojdzie Marvel. To jeszcze bardziej się rozwija. Ja jestem fanem Marvela. Wiesz co, Disney kupił Foxa. Niedawno Ridley Scott powiedział, że Predator oraz Obcy to jest to samo uniwersum, co Łowca Androidów. I on widzi film, który w przyszłości byliby połączenie te 3 uniwersa. Chciałbym to zobaczyć mimo wszystko. Nie w wykonaniu Ridleya Scotta, bo to, co on ostatnio pokazał przy okazji Obcy Covenant, to po prostu była o pomstę do nieba. Mimo wszystko, ja chciałbym po prostu zobaczyć cały koncept, nie? Nawet nie chodzi tutaj o reżysera. Wybierzcie kogokolwiek na reżysera, pokażcie mi koncept. Pokażcie mi trailer, pokażcie mi scenariusz, a ocenię film. Tak opowiem. Bo do Covenanta miałem bardzo złe myśli, patrząc na to, jak sam ksenomorf wyglądał. Zacznijmy od tego. Bo to co jest w Covenancie, to jest odrębny gatunek ksenomorfa. To nie jest ksenomorf, tylko to jest neonumorf.
To się tak nazywa mniej więcej. Jest fajne pytanie od Stixa. Jak Predator przyleciał do dżungli, to co się po jego śmierci stało z jego statkiem, którym dostał się na Ziemię? W komiksach jest pokazane, że jeżeli każdy statek jest przypisany kodem DNA do właściciela, jeżeli kod DNA właściciela w zasięgu skanera odleci, znaczy zniknie, no nie? Tak jakby heartbeat, rytm serca zaniknie w skanerze statku, to wtedy statek od razu odlatuje na planetę matkę, ewentualnie na statek matkę. Do tej pory w pierwszej części filmu nie zostało wyjaśnione, co było w zasięgu bardziej planeta matka czy statek matka, ale wszyscy sceptycy podchodzą bardziej do statku matki, ponieważ teoretycznie rzecz ujmując, planeta Predatorów jest jakieś 750 milionów lat świetlnych od Ziemi. Teoretycznie. Ale jeżeli pamięć mnie nie myli, to na początku jedynki ze statku matki odłącza się statek i on leci na Ziemię, prawda? Ja do tej pory nie pamiętam. Ja nie pamiętam wszystkich szczegółów. Tak mi się wydaje, że jakoś tak jest. W każdym razie, no to w tym momencie się wyjaśniło między nimi przynajmniej troszeczkę, ale to mówię, to jest temat rzeka. Ja nie pamiętam właśnie szczegółów. Ja mam pamięć do szczegółów zbędnych, czyli na przykład jak nazywa się karabin w drugiej części Obcego, to jest M42A3. Proszę bardzo. Ja to pamiętam, nie? Ale nie pamiętam właśnie takich bardziej konkretnych szczegółów, które wdrążają coś do fabuły. Ja jestem osobą, która pamięta takie głupowate szczegóły, a nie pamiętam właśnie... Łukasz potwierdza. No to Łukasz potwierdza, że się odłącza. No to macie odpowiedź. Nie? Stary statek, którym się posługiwał Predator, wróciłby do tego statku. No to macie potwierdzenie. No ale ja pamiętam właśnie szczegóły, które są głupkowate, na przykład jakby to ująć, mamy drugą część Obcego, no nie? To ile trwał poród Ripley tego Obcego? To trwało dosłownie 56 sekund całego filmu. Poród Ripley, czyli po tym, jak ona ma sen, ona podczas tego snu rodzi Obcego i kot na nią syczy, no nie? Mhm. To chyba trwało około 56 sekund, jak dobrze pamiętam, od czasu, kiedy została pierwszych konwulsji. Ja nie pamiętam rzeczy ważnych, to jest najgorsze. Z tym miałem problem w szkole. Ja mogłem dla babki od historii na przykład pierdolić na temat tego, jakie życie seksualne miał Kościuszko, ale nigdy nie pamiętałem, kiedy było powstanie kościuszkowskie. A przy okazji, to tutaj wybacz za product placement, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś fajnego o historii, to historia bez cenzury. Szczerze polecam, dzięki temu zdałem historię. Ja akurat mi w historii pomogło, jeżeli mi pamięć nie myli, Traperzy z nad Wisły i te ich rymowanki na temat tego dat i tak dalej. Świetna sprawa. Mieszko, mój koleżko. O Jezu, nie przypominaj mi grupy operacyjnej. Ja się na tym wychowałem. Ja do tej pory na pamięć, no shit, pamiętam na pamięć cały tekst piosenki. W kościele dziś znów obgryzam paznokcie, gdy ksiądz podpatrzy, brat trąca mnie łokciem. Często myślami jestem gdzie indziej, w dowolnym miejscu, byle nie w windzie, bo winda nie jest moim ulubionym miejscem i trudno coś o niej powiedzieć sensem i nigdy nie wiesz, kogo w środku spotkasz, więc lepiej może nie zaglądać do środka. W markecie można bawić lepiej, skakuję do wózka, lecimy po sklepie, nakurwiam między półkami z proszkami, jadę jak kubica z coś tam. Nie pamiętam ostatniego tekstu w sumie. No ale dobrze jest. No. Taki easter egg. To jest świetna piosenka. Predator pojawia się maska i ten blaster oryginalnego Predatora z jedynki, dzida z ogonem Obcego i włócznia Predatora z AVP. To jest prawda. Mnóstwo z tych smaczków oni tam powrzucali, bo to akurat było celowe. O ile na przykład jak w drugiej części pojawia się głowa Obcego, to jest zrobione na jajo. To nie był taki w ogóle przemyślany, bo kiedy tworzyli tą scenografię, Stan Winston mówi, czekajcie, przecież wy macie prawa do Obcego Predatora, a wrzućmy na jajo tutaj głowę. To nie było przemyślane, tak się stało. Potem nagle okazało się, że zaczęły się fanowskie teorie. To jest to samo uniwersytet, ale wtedy powstał komiks Obcy kontra rebele. Ale tutaj już było z premedytacją, także dokładnie wiecie, jak to panowie... A chcesz fajną ciekawostkę na temat twojego ulubionego filmu Tima Burtona, czyli Batmana? Dajesz. Jeżeli chodzi o scenografię do pierwszej części, tam gdzie mamy fabrykę chemikaliów Acme, tam gdzie Jack Nicholson po raz pierwszy przemienił się w Jokera, prawda? Czy wiesz, że została ona użyta ponownie, ale w innym filmie? I mówię tutaj o Obcym 2 jako fabryka, w której było Gniazdo Obcych.
Zobaczcie, nie wiedziałem. No to teraz już wiesz. Właśnie wykorzystali ponownie tą scenografię. Po raz pierwszy została użyta w Batmanie, ale potem została ona wykorzystana jako scenografia do Obcego 2, gdzie miało miejsce starcie pomiędzy Ripley z Królową Obcych, takie pierwsze, takie wiecie, takie tycanko, no nie mówię tutaj o walce na statku oczywiście. Tam, gdzie uratowano Newt. O Rebekę. Bardzo. Widzicie, to są cały czas się uczycie. Ja na przykład raz widziałem i do końca życia będę pamiętał, że polski akcent w drugiej części Obcego to jest szeregowy, to się bardzo ładnie nazywał Wierzbowski. I tak, bardzo Wierzbowski był. Michael Biehn, czyli Kyle Reese, jakby to nie zabrzmiało, Wierzbowski, wiadomo jak jest. To znak czasu. Kiedyś było tak, że musiał być Polak, potem musiał być Irlandczyk, teraz musi być Afroamerykanin. Pozdrawiam algorytm. I tak dalej, cały czas się zmienia, jak to popatrzycie. To nie dlatego, że nagle, że oni mówią, a popatrzcie, nie, tylko dlatego, że powiedzmy jest tylu Irlandczyków, tylu Polaków i tak dalej, więc pójdą do kina. No oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie, temat filmów mamy chyba wyczerpany. Zostały gierki. Gry. Lecimy z grami 11 osób. Lecimy, co, a jak? No to zostało 10 gier i każda w sumie, nie każda, ale w sumie większość przypisuje do jednego gatunku, pomijając sci-fi, nie? Dobra, więc jeżeli chodzi o gry sci-fi fabularne, Detroit Become Human, czyli fakt o tym, jak androidy zyskują własną świadomość i chcą stworzyć własne społeczeństwo niezależne od ludzi. To jest gra wyborów i ty decydujesz, jak gra się potoczy, czyli na przykład jeżeli chcesz zniszczyć ludzkość, możesz ją zniszczyć, jeżeli chcesz być peaceful, to będziesz peaceful. To jest twój wybór. Mamy 3 różne postaci, wy decydujecie, jakich losy się toczą. Dobra, jeżeli chodzi o horrory, trylogia Dead Space. Trylogia Dead Space to jest widok z trzeciej osoby. Bardzo fajna gra nawiązująca do nekromorfów, czyli po prostu mamy musicie zagrać, żeby zrozumieć. Szanuję. Mam nadzieję, że słyszysz to przez słuchawki. Mam. Bardzo szanuję. Dead Space'y są bardzo fajne. Bardzo fajne. Tylko 2 części mam, że tak powiem. Ale to jest trylogia. 3 jest fajna, ale EA zjebało, bo prawdziwą końcówkę 3 trzeba kupić. To jest DLC. To jest niestety smutne. Stream do 5. Nie no, ja już kończę, nie? Za dużo herbaty. I drugi horror z science fiction to jest Obcy Izolacja. Bardzo fajny, klaustrofobiczny horror survival adventure game z widoku pierwszej osoby, który po prostu potrafi przestraszyć. Jeżeli chcecie, obejrzyjcie sobie u Galerii Horroru, chyba ma do tej pory zapisy z live'ów z tej gry, to możecie sami się przekonać. Bardzo fajna gierka, polecam. Dobra, jeżeli chodzi o gry akcji z gatunku first person shooter, czyli strzelanka z widoku pierwszej osoby, Kwadrologia Crysis. Kwadrologia zaznaczam, ponieważ Crysis Warhead jest mimo wszystko midquel, to jest spójna część całej historii, to jest kwadrologia. Chris, było fajnie, dowiedzimy się za czas Chris, jakiś. Trzymaj się. I wracając, kwadrologia Crysis mimo wszystko, bo jakby to ująć, Crysis Warhead jest mimo wszystko midquelem, to jest midquel, który dzieje się wewnątrz pierwszej części, to jest zupełnie incepcja, bo mamy Crysis 1, Crysis 2, Crysis 3, mamy Crysis Warhead, który jest midquelem, który dzieje się pomiędzy 2 misjami w Crysisie 1. Czyli coś na zasadzie Piły chyba 3 albo 4, ktoś taka była jedna, że działa się w trakcie drugiej części, no? W jednej części fajnie to było. Dokładnie, to jest powalone. Ale bardzo polecam, to jest ogółem o inwazji obcych, first person shooter, jesteśmy komandosem, który ma specjalny kombinezon, który daje specjalne moce i w ogóle to jest po prostu takie typowe do odreagowania stresu, ale fabuła też jest bardzo fajna, więc polecam. Dalej mamy gry z serii Alien vs Predator. Tych gier było od groma. 1, 2, 3 z lat 90. i lat 00 XXI wieku. Mamy też grę z lat 10. XXI wieku. Ta gra
ta seria gier jest świetna i warto przegrać każdą z nich, jeżeli chce się po prostu odstresować i dodatkowo dorzucić co nieco do swojego leksykonu na temat Obcy kontra Predator, bo tam jest kilka fajnych smaczków, które dorzucają informacji, więc to też polecam. Jeżeli chodzi o... Czekajcie, Marcin. Do Biedronki masz daleko. W sumie. Ja mam blisko stosunkowo. Dobra, już kończymy i tak chyba. Jeżeli chodzi o gry postapokaliptyczne science fiction, przygodowe, to seria Fallout. 1, 2, 3, 4, 76. Mimo wszystko, mimo że 76 była pobugowana, to mimo wszystko jest fajną gierką, bo pograłem sobie z kolegą i w sumie jeżeli gra się z kimś, to jest bardzo fajna gra. Nie mogę odmówić temu, że po prostu było przyjemnie. I dalej, mamy jeszcze jedną grę z serii First Person Shooter, to jest Terminator Ruch Oporu, czytaj Resistance. Ona jest dostępna na Steamie, to jest polska produkcja. Pragnę zaznaczyć, to jest polska produkcja na temat tego, co się dzieje w roku 2020, jak dobrze pamiętam, w czasach, kiedy jeszcze poprawną linią czasową było to, co się stało z roku 1971 Terminatora, czyli czas akcji pierwszy Terminator. Jak dobrze pamiętam, mogę się mylić. Bardzo fajna strzelanka, nie można na nią narzekać, ponieważ cały czas dodaje czegoś nowego i nie można się nudzić. Po prostu bardzo fajna rzecz. Dalej mamy Hack and Slash. Tutaj Perfumella musimy wybaczyć, bo pewnie będzie to oglądać i pewnie w Hack and Slashach myślała, że dam coś z serii Nier 0.1 albo Nier Automata. Nie, dla mnie bardziej spodobał się Metal Gear Rising Revengeance. To jest po prostu nawiązanie do Metal Gear Solid i w skrócie mówiąc, mamy po prostu cybernetycznego ninja, który swoim mieczem rozszarpuje wszystko na swojej drodze. I po prostu mamy przejść przez poziomy. Taki typowy arcade'owy hack and slash, który po prostu nie potrzebuje monet. Bardzo polecam, bardzo fajna, odstresowująca gierka. Kolejna gra z serii First Person. To nie jest ani shooter, ani cokolwiek. To jest po prostu Overwatcho-podobne coś. Tutaj osoby zrozumią. Overwatcho-podobne coś, czyli Space Hulk Deathwing. To jest nawiązanie do serii gier RPG Warhammer 40 000 i tam jesteśmy jednym z wielu Space Marine, które po prostu mają wytępić wszelkie plugactwo z różnych planet. Pięknie. Bardzo polecam. W innym klimacie. Bardzo polecam. Bardzo polecam, ponieważ to jest po prostu odstresowujące. Każda z tych gier mnie odstresowuje i to jest mój najlepszy argument. Po co mają być gry? Żeby dawać radość. A jaka jest większa radość niż brak stresu? W sumie. I na sam koniec mamy taktyczną grę science fiction i tutaj daję całą serię XCOM. XCOM, UFO Encounters XCOM, XCOM Enemy Unknown i XCOM 2, coś tam, nie pamiętam dokładnie. To jest gra turowa, która po prostu pozwala nam na kontrolowanie własnego oddziału komandosów w walce z obcymi, którzy pragną zawładnąć nad ziemią. W pierwszej części walczymy z nimi, a drugiej części nie będę spoilerował, bo musicie sami ogarnąć. Zagrajcie wpierw jedynkę, potem w dwójkę, ale naprawdę polecam. Turowa taktyka to są po prostu science fiction heroes, można tak powiedzieć. Heroesy w wersji science fiction. O. Proszę bardzo, panie. I macie kompendium wiedzy, zarówno o filmach, jak i o grach. To jest coś, czego nie widzicie codziennie, naprawdę, żeby macie tak wszystko. I patrzcie, prawie 4 godziny, no ale widzicie, czemu nie? Jak najbardziej dobre tematy, to można pogadać. Nie no, science fiction to jest po prostu temat rzeka. Każdy temat można rozwijać na różne sposoby. Obcego można rozwijać na sposoby, jak do tego doszło, nie wiem, że tak zacytuję Zenka Martyniuka. Niektóre filmy można zacytować po prostu, znaczy interpretować w sposoby dosłownie merytoryczne, na przykład Marsjanin, prawda? Starbound. W sumie muszę sprawdzić. Wybacz, bo ja nie pamiętam wszystkich tytułów. Zminimalizowało mi się okno. Oj, spokojnie, nie ma problemu. Dobrze, dzisiaj. Wiem, co to za gra, ale mnie ona aż tak bardzo nie urzekła. Wiem, co to za gra, ale aż tak bardzo mnie urzekła. W sumie jako science fiction można też dać Among Us, ale nie jestem aż takim tardem, żeby to zrobić. To byłoby hardkorowo. No to byłoby zbyt chamskie. No trochę pewnie tak. Za mało merytoryczne.
Dobra. Słuchaj, Krzychu, pewnie będziemy powoli kończyć, bo w Polsce już po pierwsze jest, więc nie będziemy zbliżać. Powiedz mi, bo mam jeszcze takie 2 pytania do ciebie. Słucham. Film z gatunku sci-fi, który ludzie uwielbiają, ludzie kochają, ludzie stwierdzili, że jest świetny, a ty jednak niekoniecznie tobie to robi. Czy jest coś takiego, jest jakiś taki film, który by rzeczywiście niekoniecznie tobie podszedł? Kiedy koniec, Filipie? Jak skończymy? Nie wiem. No właśnie, jak skończymy. W sumie muszę chwilę pomyśleć, pozwól. Jak tak patrzę, to ludzie bardzo dobre oceny dali dla filmów z serii Beyond i chyba Skyline. Jest Skyline i Beyond Skyline. Mi się aż tak bardzo te filmy nie podobały, bo były zbyt przepakowane akcją, moim zdaniem. To był przerost formy nad treścią. Czy Skyline to nie jest ten sam film twórców Predatora? Obcy kontra Predator? To oczywiście tak. Bracia Strauss, oni robili Obcy kontra Predator 2. No. Ale mimo wszystko właśnie to był delikatny przerost formy nad treścią. To było nawet jeszcze gorsze niż pierwszy Obcy kontra Predator. Bo nie będę kłamał, ja uwielbiam serię Obcy kontra Predator, ale Obcy kontra Predator nie był aż tak dobrym filmem. Był fajnym filmem, ale nie był aż tak dobrym. Nie, Styx, w Irlandii teraz jest 21 minut po północy, także spokojnie, jeszcze jest trochę czasu. A patrz, teraz lecimy z top 10 sci-fi z serialami. Tak, potem przejdziemy na krótkometrażowe, na reality show i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy. Mam za mało piwa, żeby to zrobić. Zostało mi ostatnie piwo, a wypiłem już 6. Nie, sorry, 7. Oczywiście bezalkoholowe, drogie algorytmie. Dobra, no to skoro mamy to, powiedz mi, czy jest jakiś film, nieważne, czy to kontynuacja, czy dzieło oryginalne, może serial, może jakaś animacja sci-fi, na które rzeczywiście czekasz, na które mówisz, to jest ten film tego roku, to jest kino, które muszę obejrzeć, które zobaczyć, na to czekam, to mnie jara, to mnie kręci. Miałem taką fazę ja jestem też dużym fanem gier, wiesz o tym. Jest ta seria gier, którą poleciłem, nazywa się Crysis. Ostatnio był Crysis Remastered. Pierwsza część została kompletnie zremasterowana, z nową grafiką, z nowym wszystkim i na to czekałem i w sumie nie będę kłamał, zawiodłem się, ale jeżeli chodzi o film, to ja szczerze czekałem na 9. część Gwiezdnych Wojen, żeby po prostu oni zrobili coś. Nie będę kłamał, to nie było aż tak dobre, ale czekałem, aż oni coś zrobią po prostu. Takie po prostu wywalcie mnie z butów chociaż raz, nie? I w sumie wtedy się zawiodłem troszeczkę. Mimo wszystko, że był ten Palpatine i w ogóle, ale nie pykło. Panie i panowie, moim zdaniem nie pykło. Taka sytuacja, że wszyscy narzekają, że trzecia trylogia jest najgorsza. Trzecia trylogia jest identyczna jak trylogia pierwsza i jak trylogia druga. Ponieważ mówią ludzie, jak Luke Skywalker mógł uciec na wyspę i w ogóle nie być. A przypomnijcie sobie, co zrobił Yoda, co zrobił Obi-Wan Kenobi i tak dalej, i tak dalej. W 4 atakujemy Gwiazdę Śmierci, w 6 atakujemy Gwiazdę Śmierci, w 7 atakujemy inną, ale Gwiazdę Śmierci i tak dalej, i tak dalej. My cały czas dostajemy to samo. Cały czas dają to samo, tylko zmieniają się takie malutkie detale. A że my jesteśmy na przykład przyzwyczajeni do tego, że powiedzmy tutaj postacią główną był Luke Skywalker, czyli Mark Hamill, a teraz już w tym momencie na przykład jest John Boyega. Za przeproszeniem, najlepszy Joker. Mark Hamill. Jak najbardziej, jeden z najlepszych, nie powiem, że najlepszy, ale pewno najlepszy dubbingowy Joker, tak to powiem. Ja wychowałem się na Batman The Animated Series, więc tutaj dla mnie nie ma najlepszego Jokera, wybacz, tylko Mark Hamill. Ostatnio mieliśmy polemikę, chyba tydzień czy 2 tygodnie temu, który jest lepszy, czy jest lepszy Joaquin Phoenix, czy Heath Ledger. Ja mówię, tego się nie da porównać, nie ma takiej szansy, bo są inne formaty. Ale my, wracając do Gwiezdnych Wojen, my cały czas dostajemy to samo. I jeżeli na przykład ktoś mi mówi, że to jest takie, popatrzcie, prześledźcie archetypy postaci, jakie mamy tutaj w pierwszej, drugiej, trzeciej drogi, to jest cały czas to samo. Tutaj był, już tak powiedzmy, tak po łatwiźniej, patrząc co masz tam, tutaj był R2D2, tu jest BB-8. I tak dalej. R2D2 w sobie też. R2D2 w tej nowej trylogii ma taką drugoplanową, że tak powiem, rolę. Więc to wszystko, bo oczywiście trzeba sprzedać nowe koszulki, nowe kubki i tak dalej. Więc taka polemika tak naprawdę nie ma sensu, bo Disney powiedzieli, jak często będziecie wypuszczali filmy, dopóki ludzie będą chcieli oglądać.
Co 2 lata będzie wypuszczany nowy odcinek z nurtu głównego i będą się przeplatały co 2 lata z odcinkami z nurtu pobocznego, typu Han Solo, typu Water 1 i tak dalej, i tak dalej. To w sumie zastanawiam się, co ma się stać z dodatkową trylogią, bo w sumie Disney zapowiedział, że nie będzie już chyba nowych rzeczy do sagi Gwiezdnych Wojen, pomijając midquela. Zobaczymy, no będzie kontynuacja, powiem Ci tak, oni za Gwiezdne Wojny, inaczej za Lucasfilm, który miał prawa między innymi do Gwiezdnych Wojen, do Indiana Jonesa i tak dalej, zapłacili 4,3 miliarda dolarów, jeśli mnie pamięć nie myli. Tylko pierwsza część, czyli 9. część, nie, czyli 7. część, zarobiła w kinie bodajże 1,5 miliarda. Domyślam się, że na koszulkach, kubkach, gadżetach, dzwonkach do telefonu i tak dalej zarobili pewnie kolejne kilkaset milionów, więc obstawiam, że druga część już spłaciła im to, co zapłacili. Więc to popatrz, teraz mamy Mandaloriana, już za kilka dni będzie premiera 2. sezonu, a już jest zapowiedziany 3. Wiemy, że już będzie tak samo produkcja odnośnie typu Obi-Wan Kenobi Origins. Będzie powiedziane, co się działo. I ja czekam na Obi-Wana w sumie. I Obi-Wan to jest jedna z najfajniejszych postaci w uniwersum Gwiezdnych Wojen, najbardziej ciekawa. W szczególności, jeżeli film o Obi-Wanie będzie umieszczony między 3. a 4. częścią. A tak ma być właśnie, ma być, no tak mówią, że tak będzie. Tego na pewno, skoro zrobili, panie i panowie, dla fanów Rogue One, czyli Water 1, odpowiedzieli na zagadkę, co za debil wymyślił tak wielką dziurę w Gwieździe Śmierci, może w końcu odpowiedzą również fanom, czy Jar Jar Binks był Sithem. Jest Sithem. Może, ja mam dziwne wrażenie, że Disney zrobi z tego mema i zrobią z Jar Jara Sitha. To jest bardzo często, to jest możliwe, bo przecież popatrz, to jest możliwe. Ryan Reynolds miał parcie, żeby zrobić Deadpoola. Okazało się, że nie, bo 20th Century Fox mówi, jak Deadpoola, porąbało was, film komiksowy dla dorosłych, więc nakręcili zwiastun, że tak powiem, jedną scenę. Ryan Reynolds, jak sam się przyznał, wyciekł go do YouTube'a i szału dostał. Oni dostali szału dupska i nagle się okazało, że można. Tak. I poszło. To jest prawda. Styx pisze jak najbardziej, że też czeka na Jar Jara i na Bena Solo. Oczywiście, my wszyscy chcemy I tutaj zobaczyć. też Krzysiu pyta mnie, co sądzę o Mandalorianie. Przyjacielu mój drogi, ja nie wypowiem się na temat Mandaloriana, ponieważ ja nie mam Disney Plusa. Ja jestem z Polski, nie mam dostępu do Disney Plusa, a piractwo dla mnie jest po prostu troszeczkę nie halo. Ja jestem z wykształcenia informatykiem. Ja programuję, tworzę programy. Czasami oczywiście. Ja bardziej wolę montować, prawda? Ale po prostu ja nie chciałbym, żeby ktoś moje dzieło kopiował, więc ja nie robię tego dla drugiej osoby. Nie czyli drugiemu, co tobie mi niemiłe. No nie. Ja się tym kieruję i staram się tym iść. Mimo wszystko, że czasem jak ktoś mnie wkurwi, to powiem niektóre niemiłe słowa, prawda? Ale to każdy człowiek tak robi, ale jeżeli chodzi o takie coś, to tylko legalne źródła i dla wszystkich tych, którzy zarabiają na tym pieniądze, miejcie te pieniądze ode mnie. Powiem wam tak, to naprawdę czasami jest deprymujące, żeby nie powiedzieć wkurwiające, kiedy wpisujesz Predator Celtic Days i nagle wyskakuje ci jakaś ruska strona, ruski torrent, gdzie ktoś, słuchajcie, ja na ten film nie wydałem milionów. To jest moja pasja, to jest moje hobby i Predator Czas Keltów miał budżet 40 000 złotych. To wszystko poszło z moich prywatnych pieniędzy i to nie jest zrobione po to, żeby nagle zarobić, bo ja nie mam praw do Predatora i w ogóle, ale chodzi o to, że skoro ja to robię, to po to, żeby ktoś to obejrzał, zobaczył i potem na przykład mi napisał w komentarzu, słuchaj stary, podobało mi się to, słuchaj stary, nie podobało mi się to, a nie, żeby nagle się na jakichś ruskich torrentach film był reklamowany jako Predator 3. I nagle patrzę, a film ma ileś tam tysięcy ściągnięć i tylko słyszę, widzę pod plikiem same wulgary, że stary, co to jest za syf w ogóle i tak dalej wrzucasz i w tym momencie facet zamiast sobie wyrobić zdanie na temat mojej krótkometrażówki, która jest krótkometrażówka, ściąga Predatora 4, tam 3, wkurza się, że dostaje nie to i po prostu nawet nie ogląda dalej, tylko także jak najbardziej tylko legalne źródło. Stix, co ty masz na myśli? Podaj mi kody na gry. O co chodzi? Bo teraz nie zrozumiałem. Ja nie robię gier, ja robię proste systemy. Chyba, że jesteś właśnie informatykiem i potrafisz... Nie, informatyka na tym nie polega. Na tym polega bardziej hacking i szukanie źródeł. Ja jestem osobą, która po prostu, nie wiem, może ci zanimować coś małego, na przykład w Vegasie albo coś ten deseń, ale
Ja nie jestem osobą, która oszukuje systemy. Ja tworzę systemy. Ja wolę tworzyć niż dzielić. To jest już moje podejście takie, no nie? Właśnie, Marcin, teraz ja mam pytanie do ciebie, bo ja oglądałem tego twojego Predatora, prawda? Powiedz mi, w jakim programie on był montowany? Predator był montowany w Premierze, Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Bo widzisz, ja tu cały czas, nie o to chodzi, że mam wojnę, ale po prostu ja jestem bardziej zaawansowanym użytkownikiem Vegasa i w sumie staram się ogarnąć mniej więcej niektóre efekty z niektórych innych programów, żeby je odtworzyć w Vegasie na przykład, nie? I w sumie dałoby radę. Powiem ci tak, ja Premiera używam od roku 99, kiedy to zapisałem się do AKF-u, do Amatorskiego Klubowego Filmowego Szwęk w Tarnowie. Pozdrawiam AKF, bo oczywiście wszyscy oglądają, ale zacząłem właśnie wtedy, znaczy nie, bo wtedy się wiadomo, uczyłem tego. No i metodą prób się nauczyłem i w ten sposób tak samo mój najnowszy film, czyli Dzieciak, ten krótkometrażowy horror również był montowany. Nie zajmuję się korekcją kolorów, bo na tym się nie znam. Ja się nie znam, ale w Vegasie tylko i wyłącznie, bo ja ci powiem tak, ja używam teraz kupnej wersji, bo nie lubię piracić, ja piraciłem z dawnych czasów i w sumie jak byłem dzieciakiem, to obiecałem sobie po prostu taką rzecz. Są niektóre fajne gry, prawda, ale jeżeli po prostu teraz jest piracja, to w przyszłości je kupię i do tej pory kupuję gry, które spiraciłem w przeszłości, więc wiecie, tak ja po prostu jestem człowiekiem swojego słowa, nie? I tak samo zrobiłem Vegasem, wydałem dosłownie $299 na bezstratną licencję na Vegasa Pro 17. No i do tej pory... Ponieważ jak dobrze wiesz, używam Premiera, a Premier jest licencją subskrypcyjną. Tak, jest na subskrypcję. I dlatego wolę w sobie Vegasa, bo jedyne co w sumie jak patrzę, to Vegas ma wszystko to, co ma Adobe Premiere oraz After Effects, a brakuje mu tylko jednej i wyłącznie rzeczy, którą jest format, jak dobrze pamiętam, to było H265 oraz WebM. Tego tylko brakuje dla Vegasa, a tak naprawdę Vegas jest bardzo fajny, pomijając fakt, że do Vegasa trzeba naprawdę potężnej maszyny. To jest jedyny fakt. Premiere jest bardzo kompaktowy, on pójdzie na każdym MacBooku Air czy jakoś tam. Nie lubię Apple'a. Ale ja teraz mam zbudowaną maszynę RTX 2080 Ti, 32 GB RAMu i oraz jeden z najnowszych i9, jeżeli chodzi o Intele. A do tej pory potrafi mi się Vegas skraszować. Tak sobie, po prostu, bo ma taki kaprys. Więc ja po prostu jeden... No. Mój komputer to naprawdę ma chyba bodajże rok czasu, czy 2 lata, jakoś tak. W każdym razie był budowany specjalnie pod edycję wideo. Do tej pory, na przykład powiem szczerze, jak składałem komputer, nie sądziłem, że jest różnica pomiędzy edycją wideo a edycją grafiki. Okazuje się, że jest duża, konkretna. Jest bardzo duża. Bo jeżeli chodzi o edycję grafiki, to chyba potrzebne są słabsze parametry, a jeżeli chodzi o edycję wideo, to potrzeba naprawdę zajebistych podzespołów, żeby programy renderujące mogły to wszystko sklecić razem. Tu jest potrzebny lepszy procesor, tu jest potrzebna lepsza grafika. Że na przykład, kiedy facet mi powiedział, że dostaje osobne 2 dyski SSD, jeden do systemu, drugi do programu, to mówię, okej, super fajnie, ty się znasz, ja niekoniecznie. Bo tak jest mój budżet. To jest prawda niestety, jeżeli chodzi o to ja mam na przykład wbudowane teraz 3 dyski. Jeden jest SSD M2, to jest zupełnie inna klasa, on jest tylko i wyłącznie system operacyjny, żeby jak najszybciej pracował. Drugi mam system, dysk SSD HDD, SSD, nie HDMI, tylko SATA, SATA. I on jest po prostu na wolniejszym interfejsie niż M2. On po prostu służy tylko i wyłącznie do programów, które potrzebują naprawdę bardzo dużej mocy obliczeniowej pod kątem dysku. Czyli na przykład właśnie Vegas, niektóre gry i tego typu rzeczy. I mam jeden dysk HDD 2 terabajty, który po prostu daje mi możliwość zapisywania bardzo dużych plików na wolniejszym dysku, żeby potem móc je ewentualnie wysłać czy coś. Dobra, cześć Filipie. To jest Filip Zmyka. To jest, powiem szczerze, dla mnie jest hardkorowa, aczkolwiek ja stwierdziłem, że mam taki, jak mam komputer, ogarniacz, edycję na Premierze i to mi wystarcza jak najbardziej. Nie mam Marcin, ja ci powiem tak,
Ja mam wykształcenie jako technik informatyk, ty wyślij mi, kurde, na Facebooku, ty masz moje dane, wyślij mi na Facebooku z normalnego konta zaproszenie, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, to ja z chęcią pomogę. Ja dla Rafała z Galerii Horroru pomagam praktycznie cały czas, ja coś tworzę. Jeżeli będziesz po prostu potrzebował pomocy, pisz śmiało, ja doradzę, tak z trzeciej ręki, że tak się wyrażę, nie? Jak to powiedział Lechu, jestem za, a nawet przeciw, także dziękuję bardzo, na pewno skorzystam. Słuchaj, tak już podsumowując, bo widzę 4 godziny i już piknęło, to wydaje mi się, że już jest zdecydowanie pora, żeby kończyć. Odpocząć. Tak, powiedz mi, sci-fi, no to, że to się nigdy nie skończy, bo nie ma szans, bo... Nigdy się nie skończy, ponieważ wszystko ewoluuje, zacznijmy od tego. Czy, tak powiedzmy, czy jest jakaś nowinka technologiczna albo strona, w którą to pójdzie i która, że to powiem, według ciebie jest przyszłością? Czy będą to firmy holograficzne, czy coś? To może takim być? Holografia już istnieje, tylko w zupełnie innym wymiarze niż my się to spodziewaliśmy, bo jest aplikacja taka na telefony, można na jakiejś stronie internetowej, pamiętam, można kupić nie jestem zmęczony, ja mogę dalej grać w Valoranta. Wracając. Jest aplikacja na telefony, która pozwala emitować pseudo-hologram, ale do tego trzeba z odrębnej strony dokupić zestaw 4 szkiełek, no nie? I jak mamy, wybaczcie, muszę znaleźć mój telefon, gdzie ja go mam. Kitku, masz gdzieś mój telefon? A dobra, za puszkami jest, nevermind. Jak już wspomniałem, ja tutaj mam 8 puszek po herbacie, nie? Dobra, ale wyobraźcie sobie, mamy ekran smartfona, prawda? I na ten ekran rozmiejscowione są 4 specjalne plastikowe nakładki, które stworzą tak jakby pryzmat, prawda? I z tego ekranu jest rozprowadzane światło oraz obraz i te wszystkie pryzmaty łączą się tak jakby w jeden i tworzą trójwymiarowy obraz, który można obracać i w tym pryzmacie znajduje się praktycznie obraz trójwymiarowy, czytaj hologram, tego, co znajduje się na telefonie. Jest już dostępny hologram praktycznie w chwili obecnej, ale nie jest jeszcze aż tak bardzo rozpowszechniony. Jeżeli chodzi o technologie, które ja chciałbym widzieć w przyszłości, to do tej pory, jak już wspomniałem na temat mojego miejsca 11, czyli Pacific Rim, ja chciałbym znaleźć zastosowanie 50 dieslowych silników napędzanych reaktorem jądrowym, jak stworzyć włókno mięśniowe w pierdolonym ciele robota. Ja do tej pory tego nie rozumiem. Słuchaj, zapytaj kiedyś, może będzie jakiś tam czat, jakiś odcinek, jakiś Zoom z Guillermo del Toro. On akurat jest, z tego co wiem, bardzo konkretnym szczególarzem, więc pewnie takie rzeczy wie. Nie sądzę, żeby wiedział, bo do tej pory nawet najwięksi fizycy nie mogli tego ogarnąć. To jest czyste sci-fi. Aha, chyba, że tak. Ja bardzo dużo szukałem na ten temat i do tej pory nie można znaleźć tego. Myślałem, że to może było coś, co on właśnie wymyślił, wiesz, co on tam może gdzieś skądś wykombinował. No ale właśnie jak obejrzycie sobie Pacific Rim, to właśnie jak wszystkie postacie są w tak zwanej kopule wstrząsów, The Shatter Dome, to jest tam właśnie, cytuję, 50 diesel engines per muscle vine combined with the, jak dobrze pamiętam, combined with the nuclear reactor of power 2500 kilowatts, coś ten desen, nie? Czyli mogę się mylić. To jest grube, bardzo grube. Może jak będzie rzeczywiście za kilkanaście lat dowiemy się. W szczególności, że obecne silniki diesla są napędzane olejem napędowym. Napędowym, tak. A tam jest 50 silników diesla na włókno mięśniowe, gdzie w ciele człowieka, jak mamy ramię, to tutaj znajduje się około 1500 włókien mięśniowych i to wszystko jest napędzane gigantycznym reaktorem nuklearnym na klatce. To jest Iron Man 2.0, moim zdaniem. Iron Man 2.0 i wydaje mi się, że akurat panie i panowie tym pięknym podsumowaniem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, naszym gościem, jak to ostatnio określił was Armando, Marcinowej Armii był Daily Lincoln. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Kochacie sci-fi, kochacie gry, wbijajcie również na jego kanał. Lincoln, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć do naszych Nie tylko sci-fi, ale ja po prostu na moim kanale, jeżeli chodzi o to ja po prostu gram w gry i rozmawiam z ludźmi, bo nie mogę tego nazwać eksperymentem społecznym. Ja po prostu staram się znaleźć opcje, żeby po prostu porozmawiać z ludźmi, żeby po prostu pograć.
Ja gram zazwyczaj w gry sam albo z moją dziewczyną, więc czemu nie miałbym tego zrobić właśnie albo sam, albo z moją dziewczyną i pograć razem z innymi, podzielić się emocjami i tego typu rzeczy. Moim zdaniem właśnie, jakby to ująć, ludziom brakuje w życiu emocji i dlatego sięgają po takie rzeczy jak telewizja, jak filmy, a czemu by tak nie zrobić właśnie z live'em? Ja dzielę się na live'ach z ludźmi, moimi emocjami i dzięki temu po prostu możemy nie tylko znaleźć tak jakby, nie to, że bratnią duszę, bo moja bratnia dusza stoi, znaczy siedzi dosłownie za mną, ale po prostu, nie wiem, znaleźć przyjaciół, po prostu pogadać, znaleźć ludzi z różnymi, ale praktycznie tymi samymi poglądami, dosłownie, bo istnieje takie stwierdzenie różne, ale dosłownie takie same. To jest zupełnie inna liga. Po prostu ja staram się pokazać ludziom, kim jestem, co reprezentuję sobą i jeżeli chcą czuć się sobą w jakimś miejscu, to mój kanał jest po prostu miejscem dla takich ludzi. Chcecie pogadać, przyjdźcie. Chcecie się pośmiać, przyjdźcie. Chcecie pograć, przyjdźcie. Jeżeli chcecie cokolwiek, przyjdźcie i się bawcie dobrze. O to właśnie chodzi. Krótko mówiąc. Super. Dziękujemy Ci jeszcze raz, że byłeś z nami. Możliwe, że się zobaczymy w przyszłości, czy to u mnie, czy to u Ciebie na kanale. Opcji jest mnóstwo, panie i panowie. Widzę, że cały czas z nami jesteście, więc super. Lincolnie, dziękuję Ci jeszcze raz. Ja Tobie też dziękuję. Jeżeli znajdziesz czas na jakąś gierkę, to w sumie możemy razem zagrać i byłoby naprawdę fajnie. Dobra, będę pamiętał. Cześć. Wasze zdrowie, moi kochani. Panie i panowie, to był Daily Lincoln. Postać barwna i mająca konkretną wiedzę na temat sci-fi oraz na temat gier. Długo dzisiaj? Oczywiście, że długo, ale jeżeli jest fajne towarzystwo, jeżeli czas płynie bardzo miło, to jak najbardziej, czemu nie? Można oczywiście. Za tydzień widzimy się, oczywiście, że tak. Na pewno odcinek nie będzie tak długi, bo biorąc pod uwagę gości zaproszonych, pewnie wrócimy do standardowych półtorej godziny. Cóż, nic dodać, nic ująć. Z mojej strony to wszystko. Panie i panowie, Krzysiu, dobra, zawijajcie się, idźcie do swoich dziewczyn, do swoich chłopaków, pijcie herbatę, kawę może niekoniecznie, co tam lubicie, a ja oczywiście, tak, jak najbardziej, z wami widzę się przy okazji Borata, kultowych horrorów, recenzji w przyszłym tygodniu, a przy okazji odcinka na żywo za tydzień. Panie i panowie, cześć.